Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że w imieniu Pana Ministra, Ministerstwa Sprawiedliwości mam ten zaszczyt otworzyć konferencję zorganizowaną przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości przy współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości w zakresie obligatoryjnej mediacji. Jest mi tym bardziej miło, że udało się zaprosić grono ekspertów z całej Europy, obecnych tutaj z nami na miejscu, ale także tych, którzy będą się z nami łączyli online, żeby porozmawiać o realnej, podkreślam realnej i będącej bardzo często w zasięgu ręki alternatywy do spraw sądowych. Mediacja od wielu lat pojawia się w dyskusji jako to alternatywne narzędzie do rozwiązywania sporów, a mimo wszystko mamy chyba wszyscy takie usprawiedliwione poczucie, że jest cały czas niedoceniana. Być może właśnie jej dotychczasowa fakultatywność powodowała, że po to narzędzie nie sięgamy tak często, jak sięgać możemy, ale właśnie podejmowanie tych pierwszych kroków do wprowadzenia obligatoryjnego zastosowania w konkretnych sprawach może faktycznie przyczynić się po pierwsze do tego, że ta mediacja zyska na popularności i na skuteczności, ale co więcej, zyskamy realne narzędzie do zagwarantowania obywatelom prawa do sądu, o którym stanowi polska konstytucja w artykule 45, Europejska Karta Praw Podstawowych w artykule 47, bo każdy, bez względu na to, gdzie mieszka, jaki ma spór, chce, żeby ten spór zakończył się szybko i po jego myśli. A mediacja dokładnie to gwarantuje, że każda ze spornych stron jest po części zadowolona, ale przede wszystkim to rozstrzygnięcie ma szybko. Dlatego cieszy mnie fakt, że dzisiaj mamy ekspertów praktyków, ekspertów teoretyków, mamy osoby odpowiedzialne za legislację, żebyśmy mogli o tej mediacji porozmawiać. Jestem też bardzo ciekawy, jak w praktyce wyjdzie nasz pierwszy krok, który uczyniliśmy kilka miesięcy temu, uchwalając obligatoryjną mediację w sporach budowlanych pomiędzy przedsiębiorcami. Zainspirowani rozwiązaniami, które funkcjonują w Europie, uznaliśmy, zresztą przy współpracy z tą branżą, że to jest element, który powinniśmy do naszego porządku prawnego wprowadzić. Bo gdzie ma mediacja się udać, jeżeli nie tam, gdzie spór jest toczony pomiędzy przedsiębiorcami, którzy zazwyczaj mają obsługę prawną i którym naprawdę zależy na tym, żeby ten spór jak najszybciej zakończyć, żeby biznes szedł do przodu. Więc jeżeli ten pierwszy krok faktycznie przyniesie nam realny sukces, że będziemy widzieli, że tych spraw jest mniej w sądach, a branża budowlana będzie szybciej rozwiązywała swoje spory, które są naturalne w procesie inwestycyjnym, w procesie budowlanym, to będziemy mogli powiedzieć, że mamy sukces i to nam też trochę otworzy drogę do tego, żeby porozmawiać o dalszych krokach we wprowadzaniu czy popularyzacji mediacji w naszym systemie. Do tego nakładają się różnego rodzaju kolejne inicjatywy dotyczące Krajowego Rejestru i sądzę, że innych zagadnień, o których dzisiaj będziecie Państwo rozmawiać. To, co na pewno chciałem podkreślić, to to, że dla nas mediacja i każde formy rozwiązywania sporów pozasądowych są naprawdę alternatywą, nad którą musimy się bardzo poważnie pochylać. Sądy są w głębokim kryzysie i musimy szukać tych sposobów, żeby nie tyle co odciążać same sądy, ale przede wszystkim stronom, które przed tymi sądami stają, zagwarantować jak najszybsze i jak najkorzystniejsze dla nich zakończenie toczącego się sporu. Dlatego życzę Państwu bardzo owocnej dyskusji. Bardzo czekam na konkluzje, które będą płynęły z tych rozmów i deklaruję, że mediacja jest dla nas naprawdę jednym z priorytetowych zadań. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panie Ministrze. Szanowni Państwo, to wielki zaszczyt dla mnie jako dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, aby otworzyć dzisiejszą konferencję zatytułowaną Obligatoryjna mediacja, oksymoron czy prawdziwa szansa, współorganizowaną przez Instytut i Ministerstwo Sprawiedliwości. Celem dzisiejszego wydarzenia jest podjęcie dyskusji nad zagadnieniem, które już jest w pełni obecne w przestrzeni międzynarodowej co najmniej od kilku lat, czyli zasadności stworzenia mechanizmów tak zwanej obligatoryjnej mediacji. W ramach tej konferencji warto zatem odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest obligatoryjna mediacja
i czy pojęcie to nie stanowi swoistego oksymoronu, pamiętając, że podstawową zasadą mediacji w polskim systemie prawnym jest jej dobrowolność. Aby udzielić odpowiedzi na to zagadnienie, warto w pierwszej kolejności przyjrzeć się wybranym systemom prawnym państw obcych, w których istnieją już mechanizmy wymuszające na stronach udział w posiedzeniu mediacyjnym lub co najmniej udział w posiedzeniu informacyjnym. Wiadomo bowiem, że pojęcie obligatoryjności mediacji stanowi swoisty skrót myślowy, który może być różnie rozumiany w zależności od jurysdykcji, na przykład jako obowiązkowe kierowanie na posiedzenie mediacyjne lub obowiązek udziału w przynajmniej jednym posiedzeniu z udziałem mediatora. Różne też mogą być sankcje z tytułu nieskorzystania z tej drogi postępowania. Po drugie, konieczne jest także ustalenie, jak wskazane rozwiązania są oceniane za granicą i czy wpłynęły one w jakikolwiek sposób na skuteczność mediacji i liczbę zawieranych umów. Na pytania te postaramy się odpowiedzieć w pierwszym anglojęzycznym panelu dzisiejszej konferencji z udziałem naszych wybitnych przedstawicieli obcych systemów prawnych. W kolejnych panelach zastanowimy się zaś nad kwestią z jednej strony obecnych rozwiązań lub niedługo wchodzących, jak powiedział pan minister, do KPC rozwiązań wymuszających bądź skierowanie sprawy do mediacji, bądź wykazanie, dlaczego strony z takiego mechanizmu nie skorzystały jeszcze przed wszczęciem postępowania. Rozważenia będzie także wymagało, jakie są aktualne w Polsce ramy konstytucyjne i prawno-międzynarodowe dla dyskusji o obligatoryjności mediacji i w jakich sprawach mogłaby ona przybrać taką postać. Naszą konferencję zwieńczy panel z udziałem praktyków, w którym przedyskutujemy praktyczne aspekty obligatoryjności mediacji. Szanowni Państwo, cieszę się, że Instytut Wymiaru Sprawiedliwości po raz kolejny może włączyć się w dyskusję nad kierunkami rozwoju mediacji w Polsce. W mojej ocenie wpisuje się to w pełni w postawiony sobie w tym roku cel badawczy Instytutu dotyczący sposobów i metod ograniczenia kognicji sądów powszechnych w zgodzie z konstytucją i zobowiązaniami międzynarodowymi. Jest to zarazem wspaniałe podsumowanie jubileuszu Instytutu, który w tym roku obchodzi swoje 30-lecie działalności. Dziękuję bardzo i życzę Państwu owocnych obrad. Okay, and now I change the role. And I switch the language. We are opening our first English-speaking panel about the obligatory mediation in some selected foreign countries. I would like to welcome our dear guests from different jurisdictions who has agreed to come here to Warsaw. Thank you very much, and to share your thoughts about obligatory mediation in your jurisdictions. I would like to tell you something about our reporters. We start with the report of Professor Fernando Gascon Inchausti from Universitat Complutense de Madrid, but he will join us remotely for a while. He could not come to Warsaw. He wanted, but he couldn't do that. After that, it will be the presentation of Professor Michele Lupoi from University of Bologna, the oldest university in the world. And especially it's interesting because, as we know, that obligatory mediation is always linked with the Italian system as a first in which this regulation was introduced. The third presentation will be of the Professor Wolfgang Hau from University of Munich, their colleague from Department of Civil Procedure of this university. The fourth will be Professor Marko Bratkovic from University of Zagreb in Croatia, who will share his thoughts and his experience with the Croatian regulation on that field. And we will have also the presentation of
Professor Victor Martin Reyes, who represents University of Warsaw, and who is also the practitioner and mediator from Florida. He will talk about the American legal system. We will see, I hope that during that panel, Professor Wigita Wybraite from University of Vilnius will join us. We will see, because she should be here from yesterday, but I think that you heard about a little problems of Polish plane at the Vilnius airport, and it was the plane of Professor Wigita Wybraite, and that's why she couldn't come to us yesterday, but we are waiting for her. She should be here before the 11 o'clock. We will see. We hope that she will join us. So I think that not wasting time, we should connect with Madrid, with Fernando. Fernando, do you hear me? Yes. Dobry We can't hear you. Maybe. Can you hear me? Okay, but we cannot hear you. Maybe some technical issues. Hello. Hello. Oh, hello, Fernando. Yes. I'm hearing you. Dobry Wdrożenie. Do widzenia. This is okay, but nice to hear you. We cannot see you, Fernando, but You cannot see me. yes, now we are hearing you. So thank you. So Now you we have to, also you have to choose. You have to choose either to see me or to hear me. We are hearing you perfectly. Thank you. Now we are waiting for the presentation, because I think you've got your presentation. Yes, I am going to share my screen. Okay, we are waiting for a while. Yes. Can you see it now, Piotr? No, still we are not having the presentation at our screen. So wait a moment, because maybe it's the problem at our side. I don't know. I made the test this morning. It was working properly. Mamy szansę, czy nie? Okay, zaraz, for a while we are be ready to, okay, now we see your presentation and we are hearing you. Okay, the floor is yours, Fernando. Thank you. Okay. Well, good morning, everyone. Thanks so much to the Institute of Justice and to the director, Professor Piotr Rylski, for the kind invitation. Unfortunately, Madrid and Warsaw are far away and not really good connected. I must say, I had the trust it would be different, but this has not allowed me to attend the conference personally, which would have been my desire. Well, I believe I was invited by Professor Rylski because I considered it interesting to share with you the Spanish experience regarding mandatory mediation, since we are the newborn, the new baby, the new kid in the block. Professor Rylski said that Italy has been a pioneer in the introduction of mandatory mediation in civil justice. I am here to present the situation in Spain, where we introduced it just 7 months ago, so in April this year. I hope this short presentation will help you understand at least the framework of the situation, and in the end, I will give you also some insights or some assessment from my side. Well, it all has been approved this year. We passed an act in January 2025, who was in force since April, and it was a big reform package that was intended to promote efficiency of the civil justice system, because there was a huge congestion. We had a huge backlog of pending cases, so cases were getting too much delay. One of the axes of the reform, in order to achieve efficiency and in order to be able to process more cases with not much more money, was promoting what we called means for an adequate
not alternative, adequate dispute resolution. This is the word, the magic expression that the Spanish lawmaker has introduced into our system. Of course, it is ADR with a little change, but it is classical ADR. So far, of course, we knew conciliation, we knew mediation, especially since the directive, the European directive, and we knew consumer ADR before and also after the European directive. But in practice, mediation and conciliation were scarce. They were not used that much, at least not as much as the lawmaker had wanted when transposing the directive of mediation in 2010. So there was a huge public and academic discussion on the role of courts, on the role of ADR, and since 2020, there was the discussion whether we should copy our Italian cousins and also have mandatory mediation as a prerequisite before engaging into civil proceedings. There was a first draft act in 2021, but due to political turbulences in my country, the possibility of passing the law just was achieved early this year in January. So this is not something that has appeared out of the blue in January 2025. There has been a discussion on whether or not it is convenient to have mandatory mediation, at least for the last 5 years. What has the act made? It has presented to the legal community this notion of means for an adequate dispute resolution. The common factor of all those means is the idea of reaching a settlement by negotiating in good faith. Of course, in matters where the disposition is possible. And it is not offering a broad definition of what adequate dispute resolution is. It is also making a list of legally recognized mechanism for an adequate dispute resolution. So the lawmaker has made a list with a menu of ADRs, not just mediation, that are acceptable from a legal point of view as negotiations in order to reach settlements in good faith. Of course, there is mediation. There was always mediation. There was, before the act, conciliation before a notary, a court clerk, or a public register. This is what we had so far. And what appears below in my list is, or are the new legally established or conceived means of adequate dispute resolution. Conciliation before a private individual or institution. This is, this was possible, but this is newly regulated. An expert proposal to settle the dispute, or a negotiation assisted by the lawyers of the parties, or what the law calls a collaborative law procedure, which is a negotiation assisted by very special lawyers, because those lawyers assume the commitment to reach or to help the parties to reach a negotiation, and if they fail, they promise they will not take part of litigation before court. So they say, we are lawyers who only believe in negotiation, we don't believe in courts. If we fail in helping the parties reaching a mediation, an agreement, we will refrain from dealing with your case if it needs to go to court. There's also direct negotiation between the parties, so without the assistance of a lawyer. And there's also something we call confidential binding offer. And this confidential binding offer means that one of the parties sends to the other what would be the final proposal to settle the case, and the other party has no choice but to accept or refuse it. So it's quite paradoxical, because it's not really a negotiation, or not a clear negotiation. As I write here, you have to note that what adequate dispute resolution requires is negotiation and good faith.
but not necessarily the presence of a neutral third party, which of course is essential to mediation, to conciliation, or to expert proposal, but it is not of the essence. This means, the lawmaker thinks that if they regulate these new means and they offer them a legal framework, they will create some legal certainty, and this could encourage parties to have recourse to them. In addition, if you reach a settlement within one of these mechanisms and you bring it to the notary and you authenticate it, you will have an enforceable title. And should a party engage into court proceedings to bring the case that has been settled, then the case should be precluded from being heard by a court. It is not res judicata, of course, but it receives a similar to that of res judicata. So this is the general context. Of course, I would say that the lawmakers, I don't know if he wants to reinforce or just to force the use of this means of adequate resolution. I would say it is the latter. And why? Well, because there is a general rule, and this general rule states that trying to reach a negotiated settlement through one of these means is a mandatory prerequisite before commencing civil proceedings in court. So, of course, as Piotr Rylski said at the beginning, it looks like an oxymoron because you are forced to try to negotiate. Of course, what you need to provide the court with when you engage into civil litigation is proof that you tried, but you failed to reach an agreement, of course. And this is very important. Without proof of the failure of the negotiation, your claim will not be accepted to be handled by the court system. Differently to what appears to be the case in Italy, where there is a list of cases or of matters where this mandatory mediation or ADR is established, the Spanish lawmaker decided that it is a general obligation for any claim intended to commence declaratory proceedings in any legal field. Of course, where the case is governed by the principle of party disposition. Even, and this is something most academics consider rather illogical, when the proceedings you want to engage are order for payments proceedings, so decreto ingiuntivo Italiano or Mahnverfahren in Germany. Also, before engaging into one of these specific proceedings, the lawmaker has established the duty to try to negotiate the case and to provide proof. So the exceptions, of course, proceedings aimed at protection of fundamental rights. So cases where, well, you try to defend your honor or your data protection. Some urgent proceedings, some proceedings in the field of family law, but not divorce proceedings, enforcement proceedings, provisional measures when you ask for them, apply for them before engaging into a litigation on the merits, and voluntary jurisdiction proceedings. But those are rather logical exceptions. You have to keep in mind that the obligation has been introduced as a whole, not as a test for specific cases, but as a whole, which has been also the source of important criticism on the side of legal practitioners and academics. And what are the consequences of this obligation? Of course, your claim will not be admitted if you cannot prove that you attempted to settle the case. Of course, we need and we have specific rules to establish when a negotiation has failed or can be deemed to have failed. And it is usually a question of time. So usually after 3 months of trying to reach a settlement unsuccessfully, you can consider that you tried to reach a settlement in good faith and that you covered the prerequisite in order to go into court. And of course, also, we need regulation on how to prove that we failed to reach an agreement. And this is established by a general provision saying you need a document. Of course, when you have a neutral third party governing
the dispute resolution mechanism, this neutral third party will provide you with a document. When there is not such third party, it is up to the prospective claimant to get documentary basis to prove that they tried to reach a settlement. I would say that the failure gives you leeway to the court for a year. So if more than a year has lapsed since the moment you failed to reach an agreement and you want to go to court, you will have to start again with negotiation attempts. So this is also an additional rule, which is quite shocking. There is also, of course, a general rule saying that the content of the negotiation is confidential, so it should be kept from the court. Although I will tell you in a couple of minutes that there is a very significant exception for that. Of course, this idea of confidentiality of negotiation is, well, a basic in ADR and promoting ADR. There is a problematic question in practice, and this is the identity between the scope of unsuccessful negotiation and the scope of subsequent proceedings. So we are experiencing now situations where the defendant before the court states that, well, this claim is not really what we were discussing during negotiation. So indeed, the way the presented the case afterward shows that we did not comply with the prerequisite of attempting negotiation. And this is, of course, a source of conflicts because, well, the law only says that the scope of negotiation and the subsequent scope of proceedings should be substantially identical. Well, this is a first way to reinforce the use of resolution. And we have another one which more explicitly is aimed at forcing or reinforcing good faith. Of course, the Spanish lawmakers are aware that many lawyers and legal practitioners will consider that this prerequisite is just another hurdle, another obstacle you have to get rid of before going into litigation, which is what we want. So the lawmaker fears that lawyers and parties will not take it seriously. How can we force them to take it more seriously or to appear to be taking it more seriously? Well, with changes in the rules on costs. I will describe them quickly. We have a legal rule on cost, I would say number one, which is a basic. The party that wins gets the costs refund. The winner takes the cost. The English rule, the basic rule in many legal systems, unless there were serious legal problems in the case. This is the premise. But there won't be an award for costs if the successful party previously refused to participate actively in the previous negotiation. So your attitude during the negotiation is used as an element that could deprive you of the award for costs, even if you are fully successful afterwards in court. Legal rule number two, what happens if nobody wins because the claim is only partially upheld? The common rule is that, well, no one will get the costs. No, there will be no order for costs on behalf of any of the parties, unless, this is general rule, the court considers that one of them was reckless, which is really, really something exceptional. Well, this changes now. If one of the parties refused to participate or to engage in good faith in the previous negotiation, they can be ordered to refund costs to the other if the court considers so. So this rule that there is no order cost, there is no party winning completely the case, can also find an exception which is connected to the way you acted during this mandatory negotiation, which is previous to the commencement of litigation.
And the third one, which is also important, this regards the quantification of costs. In Spanish legal system, once there is a final order for costs, we need to quantify them. There is a summary procedure governed by the court clerk to quantify the specific amount of the cost that the party has to refund to the winning party. Well, common rule, the party that has to pay the costs can contest the sum established by the winner if they are excessive or they are undue. This is settled law, which is the new rule after the modification of the law. If you lost the case, if you were ordered to pay costs to the winning party, when quantifying the amount of the costs, you can raise your hand and say, well, I ask for an exemption or a reduction of the costs because indeed, during the previous negotiation, I offered the winning party something that is what that party substantially obtained from the court. So indeed, civil litigation wouldn't have been necessary if the winning party would have accepted what I offered. Of course, if I want to say that when quantifying the costs, this means that the confidentiality of the negotiation is not applying for this specific purpose. Okay, so this closes the description of the system. As you can see, the regulation, the Spanish regulation is based on the idea that we don't trust lawyers, legal practitioners. We assume that they will be reluctant to use in good faith these means for an adequate resolution of the dispute. Indeed, I said that the new regulation needed to, would enter into force on the 2nd April 2025. I must say that the last week of March was real chaos because everyone rushed to the court to present their cases before the entry in force of the new obligation to mediate or to negotiate or to try to settle the case. So, of course, this mistrust is not something which is unfounded. I would also say the experience is short so far, only 7 months. But of course, the cultural switch intended to achieve by the lawmaker has not occurred so far. In practice, lawyers, legal practitioners do not perceive this change as a real opportunity to find alternative means to solve the dispute, but as an additional burden. Clients always ask to the lawyers, how much does it cost? How much delay will it bring to the real solution of the case, which will be the one offered by the court? And 3, well, we have been negotiating for ages. Negotiating is not something we ignore. When we decide to go to court, it is because we already have tried to find an amicable solution and it was not possible. So why should it be mandatory to formalize or to ritualize our negotiations, giving them documentary support? This is also the idea. Another trend that we have experienced during these 7 months is that the court, they are overburdened with cases, so they tend to apply very strictly the requirement to have tried to negotiate, and many cases are being rejected because the claimant has not proved sufficiently this idea that they tried to negotiate the case in good faith. The courts of appeal are now addressing the complaints of claimants that see their claims rejected
are being more flexible. But the first reaction was from the courts to see we are going to use it as a shield to avoid new claims to come to our table, because we need still to process the older ones. And another question, this is something that should be considered for you as a warning. Many academics, myself, have criticized the regulation not just on the basis of the legal conception, but also on the legal wording and on the defective wording or the defective interaction between these provisions and the normal functioning of civil proceedings. So it is not a technically good law. And this is one of the sources of the difficulties we are encountering in practice. So just a short advice, if you decide to introduce it in your legal system, please be very, very careful of the wording and of the legal technique in order to regulate this, because at least in my country, this is creating lots of difficulties. And I thank you for your attention. This is all the Polish I learned 30 years ago when I spent a month in your marvelous country. And of course, I remain at your disposal now or whenever the moderator says to answer any questions or any doubts. I will end sharing my screen, Piotr, and of course, I will be to your disposal. Thank you, Fernando, for your perfect. Yes, thank you for your perfect presentation, as always. We heard about the new regulations in Spain. This is the 7th month of being in force, so you've got the first practice about this regulation. It's interesting because, as we heard, it's not really the mandatory mediation or mandatory obligation of taking the negotiation, but this is the obligation of proving that we tried to do that. So we know that in the Polish regulation for many, many years, additional requirement for the statement of claim to add the info about some trials or ways in which we wanted to try to fix our case before the court. So I think this is the one of the model of thinking about mandatory mediation. Thank you for that. I maybe only one question. I'm not sure how long you will stay with us till the end of the panel or not, but this is the perfect example, the same problem we've got in Poland, because this additional element of the statement of claim was treated when it was being introduced to the Polish Code of Civil Procedure as an additional burden, but now is treated in a very formal way. It means many lawyers got the open formula how to prove that they didn't try, but they want to try, or they try to negotiate, sent only some letter of intent to negotiate. They didn't obtain any response, and that's why this is fulfilled. Do you think that it's possible that the practice in Spain will go and it will follow the same path, that it will be treated very formally, only as a formal element of the statement of claim, not reality as a try to find a solution in the way of mediation or negotiation? What do you think? Well, I agree. That is the risk, and of course, it is a transitional moment, and not all lawyers and practitioners are convinced of the idea of forcing negotiations before engaging into court. What they always say is, we already tried to negotiate before going into court. So what we are now expected to do is to channel these negotiations through the form of one of these legally established means, and to provide the court with one of the legally established documents. So now when lawyers negotiate, they are more cautious to provide documentary support to the existence of negotiations. So there are minutes of the meetings and so on, because they all know that those documents will be necessary in order to prove to the court that we tried to do that.
the lawmaker thinks if we force you to do it many times, in the end, you will find the benefits of negotiating. This is the idea. But for the moment, lawyers are trying to see the way to transform it in a very formal question. So yes, the risk is the same as you described in your country, Piotr. Okay, thank you, Fernando. Thank you for this response. We will see, we will be watching also the Spanish system from that point of view. So thank you for why, because we will have a discussion after the whole panel. Now we move from sunny Spain to sunny Italy, to the Italian system. Professor Michele Lupoi from University of Bologna. The floor is yours. You would like to speak from here. Yep. Yes, I would prefer to sit down. Thanks a lot, Piotr, for inviting me here. It's a pleasure. It's not been easy to reach Warsaw, but I'm happy. Especially because, I'm surprised that the Italian position is so renowned abroad. I'm happy in a way. Actually, when it all started in Italy, 2010, that was the year that the first statutory provision was drafted, entered into force, actually. There was a big debate about the introduction of mandatory mediation, and some of the opponents were saying, we are the only ones in the world. so that was one of the reasons not to do it, not one of the reasons, to be avant-garde, so to speak. So now you can revert that argument and say, well, we were indeed the first in the world, and now maybe our experience can be useful for other jurisdictions that would like to go down the same path. Fernando is right. It is rather difficult to draft legislation about any topic, but this topic in particular. And the Italian experience confirms these difficulties, because the original draft of 2010 has gone through a constitutional court decision which basically killed it. Then there was a reform, and then further reforms. The most recent ones date to 2022, a very rather global reform of civil procedure in Italy, and we have changed also the rules on mediation somehow. So now it's a little bit of a Frankenstein statutory provision with additions over the year, in order to make it, one could say, better, more efficient. One could say that today it is more costly to mediate in Italy, even when it is mandatory. So this could be a problem. But on the other hand, by raising the costs of mediation, one could say that mediators are more inclined to perform actively and efficiently. And on the other hand, once the parties have paid, the ticket to enter mediation, they could be more reluctant to drop out of mediation because of the money they've already paid. And I will go back to this in a minute. I will not go through the lists, but today in Italy, there are ADR mechanisms of some sort for all of the disputes. Not all of these devices are mandatory. For example, in family law, there is a growing culture of family mediation, but it is not mandatory. Other ADRs are indeed mandatory, and mediation in some areas is indeed mandatory. And Piotr was, when we were discussing the preparation of this conference, he was keen to tell me, what do you mean by mandatory in your jurisdiction? Well, it is not mediation, when it is mandatory, is not a requisite for the admissibility of the claim. The claim is indeed admissible.
only you should try, as Fernando said in Spain, you should try mediation and you should prove that you tried mediation. Otherwise, the case will not proceed to the decision after you have filed it. In Italy, we give everybody a second chance, sometimes even a third chance. So when you go to court and you have not tried mediation, what the judge tells you is not simply to go home, the case is dismissed, but you are given a deadline to basically do mediation during the course of the proceedings. And only if you fail to do that within the deadline set by the judge will the case be dismissed. Not on the merits, of course, but for procedural reasons. So you are, of course, free to retry when you have reconsidered your priorities, so to speak. Mediation is mandatory in a set list of cases. This list is growing over time. You really need to watch out, because you distract yourself for 1 minute and there is a new type of dispute to the list. I will not go through the list, it's boring. Okay, we can. The reality is that I don't know how to translate in English some of the because some of the type of disputes are very rare. For example, we have this patto di famiglia, we call it. It's an agreement in the family basic for the succession in the governance of a family company. There are maybe 10 patti di famiglia made every year in Italy, but we have mandatory mediation for the rare circumstances where you litigate the case. So it doesn't really, the more, let's do it, the more important for me are condominium, all of the disputes concerning the owners of shared property in big buildings, for example. That's a large part of the civil disputes in Italy. Rights in rem, the division of common property, succession, lease contracts, loan contracts, not all tort or damages claims. This is a little bit irrational, but only medical negligence and basically slander, libel through the press or through other means of publicity, online defamation, basically, and that's new. Franchising, some contract for the provision of services, not all. Insurance contracts, bank contracts, financial contracts, partnerships, which means that smaller company and so forth. So you can see there is not necessarily a red thread which connects all of these types of disputes. It's rather arbitrary. Originally, the common idea was that mandatory mediation applied to situations where the parties were somehow doomed to stick together after the dispute, like condominium or some family relations. But now this has gone beyond that. So it's just the discretion of the lawmaker. One of the limits of mandatory mediation is that the number of civil disputes which are actually covered by mandatory mediation is comparatively small. If you take away all of the pensions and all of the family claims, which it's roughly 40% of civil disputes in Italy, not all of the rest is covered by mandatory mediation anyway. So this is, Spain is, from this point of view, is probably more effective because every type of dispute is compelled to go through to mediation. So if you draft in this area of the law new statutory provision, you have to decide whether you want to go for a global approach or a selective approach, and then understand which disputes could be easier to settle, because this is interesting. There are some data, of course, and when you look at the possibility of success of mandatory mediation,
of course, there's quite a difference because, for example, insurance contracts, financial contracts, bank contracts, the possibility to mediate these are very low. The banks don't appear, they don't show up. The insurance companies, they don't show up. While on the other hand, succession cases are very, I wouldn't say easily, but are proner to be conciliated than other. So the Italian experience could be used to choose in the list which types of dispute are more prone to be decided through mediation than other. Any dispute where whoever is in charge of deciding if and how to settle, and this person is up above the line, that's very hard. Even the lawyers, when you negotiate with the lawyer of a bank, with the lawyer of a big insurance company, say we have no freedom, we can't decide. Even if we think that this agreement is fine, we have to go through the line of command. And this makes mediation very difficult too. In other situations where the lawyer is in the position to make the client understand that maybe an agreement is advisable, and that then you have quite a larger possibility of success. So time is running out, and I need to stick to my time limits. So basically what the claimant has to do is to prove that he has filed a claim to the mediation institution. In Italian law, mediation, mandatory mediation is very formalized. You can't go to any mediator. You have to go through the state-approved mediation institution, which satisfies some requirements of formation of mediators, financial stability, and so forth. So you need to choose the institution chooses the mediator. And then there are some formal steps that you have to go through. So you have to file the claim. The claim is not covered by confidentiality. And that's how you prove that the object of the mediation is the same as the object of the judicial claim. Fernando mentioned that this could be a problem. And indeed, if you file a claim, if you file an application to the mediation institution which is not very clear, then, at least in theory, you could have the defendant in the judicial proceedings say, oh, I wasn't aware that the mediation would cover this topic, so mediation had not been satisfied. It never happened in real life because defendants are not so eager to take part in mediation. So, but at least in theory, it could happen. So the defendant is free to participate, of course. It's for the defendant, for the respondent, mediation is never mandatory. There are some consequences on the costs of the future proceedings, but I wouldn't say that the defendant is deterred from not showing up from the consequences he could maybe eventually face in the future. So what happens today? In the original version of the provisions, the first meeting was just informative. The mediator would, praise the merits of mediation and then basically ask the parties, are you willing to go into mediation? And then the parties would say yes or no. And only at this point would they pay for going into mediation. Very often the parties would not accept to pay and the mediation would stop there. So what happens now is that the first meeting is not just informative. The parties have to pay just for accepting to sit down in mediation. And that's why I meant that when you sit in the table of mediation, if you've already paid some hundreds of euros, you are more prone to be open to negotiation because otherwise it's money going down the drain anyway. And if the case proceeds from this first hearing to the next, then you pay even more. But the experience shows that when a mediation case moves from the first meeting to the next, there's a higher rate of success because the parties are engaged and they're willing to give
mediation a chance. So the number of cases which are mediated rises as you go farther down the proceedings. Is it effective? Is it working? Hard to say. Now it's been 15 years. We have created a culture of mediation in Italy. This is a success. This has happened. Things have changed. The almost rabid responses to mediation 15 years ago from certain parts of the forensic environment have been overcome. Now lawyers accept it, some accept it as a necessary evil, some are really much into it. A lot of lawyers have turned to mediators, and they do more mediations than their own legal practice. So things are changing, and mediation is being introduced in other areas, even in criminal cases. Now there are some form of mediation. Family mediation, as I mentioned, is growing. So at the cultural level, it's a success. The number of cases which are mediated is growing over time, which is another form of success, slowly but steadily, year after year. But then I will just give you these numbers. Every year in Italy, there are, how many? 2.5 million new cases, 3 million cases. If it's a good year, it's a bad year. 2021 was not a good year for new cases, of course. Times of crisis are never good times for, but we have millions of new cases, and we have, these are the records, less than 100, in 2024, 162,000. So it's less than 1/10 of mediation petitions. So even if all of these mediation petitions led to success, it still would be a drop in the ocean. So I would say that if you want to reduce the workload of the courts, you have to make it globally mandatory, which of course is problematic. Because if you select the cases, the global impact is going to be limited anyway. And within this, not even 200,000 new cases, the number of agreements, 30%, 40%. So when you look at the number of cases which do not go to court because they've been mediated in the Italian system, is still too low. So you don't see an impact on the global numbers. From my professional perspective, and this is where I stop, mediation is important because, of course, you can mediate, and this is good. The hardest cases are the nicest to settle as a claimant. You indeed have an interest in finding early solutions when your case is, going to be costly, complicated, and uncertain. And then it is also important because you might discover that you might not want to bring the claim at all. Because sitting down in mediation is a way to hear what the other party has to tell, and sometimes it's rather convincing. And say, well, maybe it's better if you just let the case drop, and sometimes it happens. So mandatory mediation can reduce the workload by cases which are mediated or which are simply given up. So this is my experience, and I'm open to questions. Thanks a lot. Thank you, Michele, for excellent presentation and, of course, staying within the scheduled time. I think the most important elements here is underlying of the issue of professionalization of mediation.
which is important element of the discussion in Poland, because we're starting 20 years ago about thinking that the mediator can be anybody without any important skills, and it will be a successful mediation. As we hear, it's a quite opposite way in Italy. You've got even specialized entities who occupies this mediation, which is called mandatory mediation. And the second important element is related with this arbitrariness, with the deciding about which cases should be under this mandatory mediation, because now we also discuss about the obligatory mediation in some selected cases. As you said, maybe it is not successful because the volume of these cases it's not enough. And of course, this is a decision what criteria was taken into consideration taking these cases. In the second panel, we will discuss about the research made by the Institute of Justice in the context of the criteria which cases are capable, or maybe the most successful way to be capable for the mediation. So there is some good answer, or we should decide to the full and the complex regulation about the mandatory mediation. Okay, but I will leave that for the discussion. Thank you for your thoughts on that topic. And now we move to the German system. Professor Wolfgang Hau will share us his thoughts. Would you like to tell from here? But you've got the presentation, so I will give you. Yes. I think my lecture voice is loud enough anyway. So, okay, good. Oops. Good morning, everybody. Great. Thank you very much for the kind invitation to come to Warsaw and to present some ideas on this interesting topic from a German perspective. No, thank you very much. If you have a civil or commercial dispute and both parties prefer an amicable solution anyway, so there is absolutely no need for a court to get involved. That's as simple as it is. Rather, the principle of party disposition applies. When there is no plaintiff, there won't be a judge. Mandatory ADR, so mandatory mediation, mandatory conciliation, and so forth. Mandatory ADR is something completely different. It comes into play if at least one of the parties prefers to go directly to the court, but is nevertheless referred to mediation or another ADR mechanism instead. In other words, mandatory ADR creates a barrier between citizens and courts. Such a regulation can essentially pursue two different objectives, and we should talk about these objectives first before talking about regulation. Firstly, the aim may be to protect the courts and the taxpayers from unnecessary or perhaps simply too many costly lawsuits. That seems to be the situation here in Poland. In Germany, the situation is completely different. We have falling numbers of cases every year. We want to attract people to come to court. Yeah, we don't want to send them away. So it's completely different in Germany. So first thing is, first aim, the first objective could be to keep citizens away from the courts for the sake of the courts and the taxpayers. Secondly, it can be a matter of protecting the one party from becoming involved in litigation when the dispute could potentially be settled out of court. So protect the weaker party against being involved in litigation against a repeat player. And that's completely different aim. But both objectives have in common that they are not in line with the preferences of at least one of the parties. So in a constitutional state, mandatory ADR requires justification in the light of Article 6 of the Human Rights Convention, for example.
My topic today is not this human right dimension, of course, but rather the legal situation in Germany. But before I address this, let me briefly attempt to clarify the rather broad term mandatory ADR, mandatory mediation from a procedural perspective. I'm sorry, I'm a law professor, so I try to understand procedural mechanisms before I start analyzing them. Court proceedings over civil and commercial disputes are adversarial in nature, meaning you have at least two parties involved, the plaintiff who is suing the defendant. However, our topic, we must also take into account the pre-litigation phase and the out-of-court dimension of disputes. So we must consider mere plaintiffs and mere potential plaintiffs, defendants and mere potential defendants, as well as parties who are not interested in litigation or the mediation at all. I therefore propose distinguishing between the active decision-seeking party on the one hand, potential plaintiff, and the passive decision-averse party on the other. And against this backdrop, there are, at least I think, there are only three scenarios in which it makes sense to speak of mandatory ADR. The first one is the classical one. I think that the one you are talking about here over the conference. ADR is ex ante mandatory for the active party. So if the active party may only bring court proceedings, start court proceedings against the passive party if an ADR attempt has been made beforehand. You must bring a certificate proving that you have tried some kind of compromise, finding some sort of compromise beforehand. But there are two more models which are to be taken into account. So that's ADR ex post mandatory for the active party. If the active party has already started court proceedings, so we are in a lawsuit, the passive party may insist that ADR be attempted first and that the lawsuit be stayed at the meantime, even if the active party objects. So even if the active party prefers to continue the lawsuit, the other party, the defendant, can block this and the case would be sent out of court. And there's the third model, ADR mandatory for passive party. The active party may initiate ADR proceedings and the passive party is obliged to participate. That's a complete out-of-court scenario, which would also come under the term of mandatory ADR. And for many reasons, cost reasons, procedural reasons, we should draw a line. We should distinguish these three scenarios. And I think it makes sense to discuss our topic, keeping in mind that there are different settings. One more remark. In all these three scenarios, mandatory ADR only has a delaying effect. The right to insist on court proceedings is not blocked, not permanently excluded, but only temporarily suspended until ADR has either led to a settlement between the parties or it becomes apparent that no out-of-court solution can be reached. Okay? So it's only about staying or suspending court proceedings. It's not about excluding them. The lawmaker could, however, go one step further. He could stipulate that the party not interested in mediation would be nevertheless bound by its outcome. So we could have something like a binding conciliation decision. Yeah? That's, the lawmaker can do that even in a constitutional state. He or she should not do that, but we should keep in mind that what we are talking about, at least in this session today, is only about the suspending effect. We are not talking about binding effects of mandatory ADR. And that brings me to the principle under German law, which is as simply as it is, it's direct access to courts is the principle. The starting point
is in civil and commercial cases, including family cases, inheritance cases, and so on, the rule of law, the Rechtsstaatsprinzip, as enshrined in the German Constitution, Grundgesetz, comprises the right to justice and, at least in principle, the right to direct access to the civil courts. We have a constitutional right to apply to the courts. As you may know, Germans love written rules, but this guarantee is, from our perspective, so important and so self-evident that it's not explicitly laid down, neither in the Constitution or in the Code of Civil Procedure. We simply take it for granted that the principle is free access to the court. What we have is some provisions which underline that ADR generally is only an additional option. So the parties could either use this additional mechanism or ignore it. Let's have a look at some of these provisions. So we have a Mediation Act. Mediation is a mechanism, blah, 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 on a voluntary basis. So at least the starting point is that mediation in Germany is never mandatory. It's the very essence of it is that both parties find a solution or try to find a solution. Or we have an act on ADR in consumer matters. And this act makes it quite clear that there is no ADR without an applicant starting ADR proceedings. And the ADR proceedings will end once that the respondent declares that he's not interested in this. So we don't have mediation or ADR in consumer matters if one of the parties tries to avoid them. Okay, that's the end of the story. Or in more general terms, a very lean rule in our air traffic law. So it's about passengers' rights. The right to take legal action remains unaffected, full stop, which means we have something in this act about conciliation in air passenger rights cases, but the right to go directly to the courts is not affected. If you take a look at our Code of Civil Procedure, we have the section 278A. A means it was it's a rather recent provision. It was added in recent times. The court may suggest that the parties pursue mediation or another ADR resolution procedure. Should the parties decide, and only if they decide, then the court would stay the proceedings and the parties would have an opportunity to find an out-of-court solution. But only if they really want this. And the parties means both parties. Okay? So every part, it's the defendant or the plaintiff, can insist on continuing the proceedings. And one more provision, it's in our Code of Civil Code, Bürgerliche Gesetzbuch. What is an invalid clause? A provision stipulating that the other party may only assert its claims in court after attempting to reach an amicable settlement in an out-of-court dispute resolution procedure is not valid. So one party cannot keep the other party from bringing a case to court. So it's not only the freedom to bring cases to court is not only addressed to the state, but also to the other parties. So Amazon cannot oblige me to start their in-house dispute resolution mechanism before going to the court complaining about what Amazon did this Black Friday to me. When there's a rule, there are exceptions. And if you take a closer look at German law, you will find applications for each of the three models I mentioned in German law. One example for model 3, so ADR mandatory for passive party, is in our Electricity and Gas Supply Act, section 111b, so a rather recent provision. And this is about disputes over the supply of electricity. And we have a conciliation board.
organized in this industry. And if a consumer applies for conciliation at this conciliation board, the company is obliged to participate in the conciliation proceedings. They are not bound by the decision of this board, but they have to participate. So this is my scenario 3, my model 3 example. There are circumstances, it's a very special field of the law, it's energy supply law, it's a weaker party, it's a customer against an energy supplier, a big company. Yeah? You see, in this case, the weaker party is to be protected by the lawmaker. It should have a right to avoid costly litigation. That's the idea of this. It's not about protecting the courts, it's about protecting the weaker party. And you also find an example for my model 2. If the energy supplier has already started court proceedings, typically a gerichtliches Mahnverfahren, which is a debt collection mechanism under German procedural law, they already went to court. But then the weaker party, the consumer, can say, stop it, we will try to find a solution before this conciliation board first. Again, this is for the protection of the consumer against being sued in court, if there is at least a chance to find a cheaper out-of-court solution. You see, again, it's not about protecting the courts, it's not about the protection of the taxpayer, it's just about the protection of the weaker party in very special circumstances, in a very specified legal setting. So this is energy law, and we have very similar rules in the Luftverkehrsgesetz, which is German air traffic law, which deals with, as already mentioned, passenger rights. So a passenger, an air passenger, should have a right to avoid litigation. Yeah? As you can see, it's not so not so easy to find good examples under German law. You have to go to some length to find them in some areas normally a law professor would not come across during his daily work. There's only one more general provision in German law, and that's the famous section 15a of the Introductory Act to the Code of Civil Procedure, EGZPO, Einführungsgesetz zum Zivilprozessordnung. State law may stipulate that court proceedings can only be brought after an attempt has been made to settle the dispute amicably by a conciliation body established or recognized by the state justice administration. And there are 4 alternatives. First, if it's a money claim not exceeding 750 euros. That's the first case. The second one is disputes concerning claims arising from neighbor law. So there's a tree and there's shadow or leaves coming from this tree, and we have one of these typical neighbor law disputes. Third alternative is about violation of personality rights, but only if they have not been committed over mass media. So insulting your neighbor or minor conflicts between people. Number 4 is a General Equal Treatment Act. It's anti-discrimination cases. This provision was enacted in 1999. It's not contained in our Code of Civil Procedure, but only in this Introductory Act. And that's remarkable. The German federal legislator, der Bundesgesetzgeber, is competent to make procedural law. In this case, the German lawmaker has not prescribed mandatory ADR, but only enables the 16 German states, the Bundesländer, to create provisions to this respect. So there is not a uniform rule all over Germany, but the 16 states can decide whether they want to have provisions based on this. It's what we call an experience clause. So the states can try and find out.
They tried, they found out they don't like it. If a state has enacted a provision based on Section 15a and the case falls within the scope of application, then the court proceedings can only be started if out-of-court solution has failed. So you have to go to an authorized conciliation board and they will certify that an attempt has been made, it was not fruitful, so and with this certificate you go to the court and then you can start proceedings. If you start proceedings and without having this certificate, the court will ask you, and if you cannot produce it, then the court will send you away. The case will not be stayed and you get another chance to go to the mediation center, but the claim is inadmissible, the claim is dismissed, which means that the plaintiff has to pay the costs of this failed lawsuit. Yeah? And that's quite costly in Germany. Okay? This provision was enacted in 1999. In 2007, the Federal Constitutional Court, Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, was asked whether this is in line with our right to direct access. And they say, well, that's fine. Yeah, it's only about minor cases. Mediation is nice. So why not give it a try? It's only about minor cases. I'm convinced that if the Spanish or the Italian rule would be enacted in Germany, it would face severe constitutional challenges. And I'm not sure whether the German Bundesverfassungsgericht would let this pass in Germany. So the Spanish, the French, the Italian solution, I'm sure that it would be challenged in Germany with success. So much for theory. Now take a look at praxis. In Germany, Section 15a does not play any role in practice. You can simply forget it. It's nice for international conference to get an invitation to come to Warsaw, but it's really not worth the effort. So thank you for inviting me anyway. The scope of application is very, very narrow. Actually, it's about cases in which intelligent and well-advised parties would try to find a solution anyway. So that's the first thing. Then we have in paragraph 2, we have a lot of exceptions. A lot of exceptions for scenarios, procedural scenarios where this mandatory ADR is not applicable. And then remember, this is only an opportunity for the state lawmaker, and only 10 out of 16 of our states have enacted provisions based on this. And of this 10 Länder, none, 0, have applied this #1 rule, so there is no general mandatory mediation in Germany in money disputes. It does not exist. All we have is neighbor law cases or violation of personality rights, minor cases. So in Germany, the result is quite clear. We don't have mandatory ADR in general terms. But we have nudging. What we have is incentives for ADR instead of mandatory ADR. I guess some of you are interested in family law. We have our Act on Proceedings in Family Matters. The court may order the spouses to participate in a free information session about ADR. So the court should make sure that the parties at least know about out-of-court alternatives. And the same applies in family, in parent and child cases. There again, the court can oblige the parties at least to learn about mediation. Yeah? But this order to get information is not enforceable. We have similar provisions in our Act on Consumer ADR. If you look at the internet pages of businesses, they have to add a provision whether they take part in ADR proceedings or not. The idea behind that is that we as customers, we
all of you are hot for Black Friday tomorrow, I'm sure, that the idea is that people could shop only or would prefer shops where ADR is possible. Actually, I don't care. I took the cheapest offer. I never look into the details. It's waste of money, waste of time. So this information model is nice, but I think it's a kind of naive. And for small business, it's a lot of bureaucratic burden. Much better is to create cost incentives. Sorry. The red one, yeah. In Germany, litigation is costly. And for us, predictability of costs is much more important than how much you have to pay. So the Spanish model that at the end of the proceedings, you have to discuss whether you negotiated in good faith or so, that would not be accepted in Germany. We want very clear rules from the very beginning. Costs are high. If you bring a case about 500 euros, then the court costs would be 480 euros. So what you have to pay before proceedings are started. If it's about 5,000 euros, the court fees are 2,000 euros. So it's rather high in Germany. But nevertheless, we have a strict loser pays rule. And if you win the case, you get a refund, even if the same outcome could have been reached out of court. Yeah? So predictability is for us much more important than the amount of costs. But, ADR in Germany is offered at dumping prices. So if you look at the Consumer ADR Act, it's 30 euros for the consumer. There's no substantial cost risk for consumers. And this is why people go to ADR, because it's much cheaper than the going to court. Yeah? So it's nudging, it's an incentive, but it's not mandatory. This brings me to the end of my presentation. Just one more remark. Administration of civil justice is not an industry. We should not be measured by the same cost efficiency standards as business entities. Under the rule of law, the state must not simply keep law-seeking citizens away from the courts. A state may be free to refer citizens to out-of-court solutions, but only based on a careful cost-benefit analysis. And the state must clarify which cases are suitable for being sent away. You can only send cases to mediation which are suitable for mediation. And then the state must make sure that these ADR institutions meet very high quality standards. And at the end of the day, that costs a lot of money, maybe even more than a well-functioning existing court system. Thank you very much. Thank you, Wolfgang, for this really impressive presentation. Well organized as always, with these main topics related also to the dogmatic issues. It means how we treat and how we define the mandatory obligation, and telling us that in Germany you have not mandatory obligation, mediation on fact. But the system, I think paradoxically is quite similar to Polish, because we also are very reluctant to introduce such provisions to the code. But we've got another problem. We've got the case, so many cases in Poland. So we should find any solution to help courts to settle these cases, maybe to not go to the court. So we are thinking about this first model of the mandatory mediation, because this is the only model to help courts when we've got more than 6 or 7 million cases per year to settle with them. So we will discuss about it. Thank you very much. And now we move to
Croatia. Professor Marko Bratkovic from University of Zagreb will tell us about mandatory mediation from the Croatian perspective. Please, the floor is yours. Dzień dobry, panie and panowie. Did I pronounce it's it? perfect. Okay. Ladies and gentlemen, dear colleagues, it's really a pleasure to be here with you today. My first time in Warsaw, and judging by what I saw yesterday, certainly not the last time. A beautiful city, nice energy, warm people, and I must say, excellent food yesterday. So my sincere thanks go to Piotr Rylski for the invitation, and it's a real honor to share with you the Croatian perspective on mediation or mandatory mediation. And the timing of this event could not be better. In Croatia, a new mediation act is now before Parliament. So before we enter the legislative details, let me sketch in just a few strokes the atmosphere we currently have around mediation. In Croatia, we really do have three groups of people. Skeptics, the first group. They react almost instinctively against mediation. For them, it complicates things, it distracts from what a dispute should be, a case, a file, judgment, enforceable title. One justice of our Supreme Court is a perfect example. He liked to end his intervention with a short Latin sentence, ceterum censeo mediationem delendam esse. He was referring to the Cato the Elder, the statesman of ancient Rome, who ended every speech with the line, and besides, the Carthage must be destroyed. Our judge simply adapted it to modern procedural policy, and besides that, mediation should be abolished. A bit of humor, but also a clear message. Oh, sorry. The second group is the complete opposite, the true enthusiasts. For them, mediation is the best possible beginning of any dispute. They believe it should be used everywhere, in courts, in companies, in families. And as a small side note, some people have even managed to build quite a successful private training business around mediation. But the main point is this: today, Croatia has around 1,000 mediators, quite a number for a country with fewer than 4 million people. And the third group, most people actually, they watch quietly. Mediation doesn't bother them, but they don't feel it should reshape the system. If it happens, fine. If not, also fine. Now, let me take you through the development of mediation in Croatia. So, how did it all begin? For almost 20 years, mediation in Croatia was treated mainly as a tool for judicial efficiency, a way to reduce court backlogs, not necessarily a new philosophy of resolving disputes. Our first mediation act dates back to 2003. It came together with a larger reform package aimed at relieving the courts and solving these court backlogs. The law followed European recommendation and ancestral model law. All good on paper, but the system was cautious, conservative. Mediation was allowed, yes, but not encouraged. Then in 2009 came an update because of the EU Mediation Directive, and in 2011 a brand new Mediation Act. It expanded the number of cases that could be mediated. It provided the basis for special forms of mediation, court annexed, meaning mediation conducted within the court system alongside judicial proceedings, as well family, labor, consumer mediation. And what happened? Did mediation take off? Not really. The numbers remained very low, sometimes extremely low. For example, in some years, only around 0.6% of eligible civil cases actually entered court annex mediation. And when it came to private mediation, we simply had no reliable data. So we had a system
We even had hundreds and hundreds of mediators. What we didn't have was practice. This mismatch eventually forced the government to act, but the timing was special because Croatia was preparing reforms within the EU recovery and resilience mechanism, the large European program that followed the pandemic. Mediation reform became part of that package. And in our national recovery and resilience plan of 2021, the government proposed creating a new institutional body, a national center for mediation, a body that would coordinate mediation, collect data, and accredit mediators and training centers. A working group was formed in 2022, but here comes an interesting part. Nobody in the mediation community felt a large reform was necessary. The mandate came from above, from the European plan, and the working group simply had to follow it. Still, there was a moment of ambition. The idea emerged to use the opportunity to create a broader act on amicable dispute resolution, not only mediation, also structured negotiation, essentially a more organized form of negotiation with agreed steps and clearer structure, and early neutral evaluation, where an independent expert gives the parties an early, non-binding assessment of the strengths and weaknesses of their case. For a time, it looked promising, but the process became chaotic. Months of silence, then sudden changes, very little debate in the working group. Ideas such as early neutral evaluation were dropped. Some solutions were amended last minute. And in the end, the final text satisfied no one, not the mediation community, not the experts who worked on the initial draft. So what did this new law actually bring to the Croatian system? Although the law was originally presented as a major reform, almost a new architecture of ADR, the final text is actually more modest. Many provisions simply repeat or slightly adjust the rules was already had in the mediation from 2011. But one part is completely new. The law creates a dedicated body, the Center for ADR, with a clear mandate, and its task can be summarized in three simple functions: support and promotion, regulation. For the first time, the standards for accrediting mediators and mediation centers are written directly into the law, and accreditation now matters. Only accredited individuals are legally recognized as mediators. That means the center controls who enters the system, how training is conducted, who maintains professional standards. Third, direct service provision. If no private center can offer mediation or a mandatory information meeting quickly enough, the center itself must organize it. In other words, it acts as a safety net. The center was formally established in the summer of 2023. Only in 2024 did the center finally move into temporary offices and start hiring, with the team now counts about 15 people. Now, for the first time, a private mediation center must report the number and outcomes of mediations to the center. The data is still incomplete, but it gives us the first real snapshot of mediation in Croatia. In Croatia, over 600 mediations take place each year within the court system, whereas in private mediation centers, the annual number typically remains below 400. So if you compare that we have million civil cases in court, we have less than 1,000 cases in mediation. I would say these are quite modest numbers. Now, the second important innovation is the introduction of pre-litigation ADR duty, something that is particularly relevant
for today's conference. Originally, this was imagined as a broad obligation, a cultural shift that would place ADR before litigation in most civil cases. But because of political and drafting compromises, the final version is much narrower. It applies only to certain damages claims not related to employment. Why these particular disputes? Because when the ministry reviewed court caseloads, it concluded that this category was large enough to meaningfully reduce the burden on the courts, yet limited enough not to overwhelm the mediation system. In other words, it was a safe testing ground for a mandatory step. Technically, what we have in a pre-commencement procedural obligation to attempt ADR. This means that before filing a lawsuit, a party must at least attempt negotiation or mediation if the other side requests it. It is not an obligation to mediate, only an obligation to make an initial good faith attempt. If one party requests ADR before litigation, the other must participate unless it has a justified reason not to. If it refuses without justification, the court briefly pauses, stays the proceedings, and sends the parties to a mediation information meeting. Is this revolutionary? No. Does it work as intended? Again, no. Why not? Because as any system of mandatory mediation eventually learns, rules alone do not change behavior, incentives do. Or put simply, why should parties choose mediation at all? Across Europe, incentives are used effectively: reduced court fees, tax benefits, automatic suspension of limitation periods, co-sanction for unreasonable refusal. These tools are well known in comparative law, and they work in some countries. So what did Croatia do? Not very much. The law includes only one clear incentive: the cost of attempting mediation can later be recovered as part of litigation costs. On paper, that sounds useful, but in practice, it changes very little. Croatian court almost never applied this rule in the past, and merely restating it in the statute does not magically change judicial behavior and case law. More importantly, Croatia actually weakened some incentives that previously worked better. Under the new law, limitation and prescription periods are suspended only if other party first accepts the proposal to mediate. And that acceptance can take up to 15 days. So imagine this: you have a claim that expires in 10 days. Would you risk proposing mediation? Probably not. It is simply too risky. Croatia once sanctioned parties who refused to attend a court-ordered mediation meeting, a rule that at least encouraged parties to show up and listen. But the reform reversed this. Today, there is no sanction for failing to attend the mandatory information meeting. This meeting is in practice only optional. The sanctions apply only if the parties voluntarily choose mediation at that initial meeting and then fail to appear to the actual session. Even the best incentives or procedural duties mean very little if the overall structure is too fragmented to support them. As we have seen on the example of Germany, in Croatia is also fragmented, and 2023 law was supposed to bring everything under one umbrella, but the law introduced a general subsidiarity rule. The act applies to all ADR procedures unless a special law provides otherwise.
but because so many special laws already existed and because the drafting left several gaps, the result was that parallel mediation tracks continued operating almost untouched. For example, family mediators in Croatia must complete 140 hours of specialist training, supervised practice, and ongoing supervision, are completely different from model from the standard 40-hour basic training for general mediators. The result, family mediation continues to function under its own set of rules, largely unaffected by the new act. In collective labor disputes, mediators are not chosen from the general registry. They come from a special list kept by Economic Social Council, a body of government, unions, and employers. And there is one more example that illustrates this fragmentation, a procedure that is not mediation at all, but has been mandatory since 2003. Under Civil Procedure Act, if you want to sue the Republic of Croatia, you must first send a request for amicable settlement in the state attorney's office. Then they have 3 months to respond. Only if they do not respond or the attempt fails can a lawsuit be filed. The same rule applies in reverse. When the state sues a private party, it must also first offer an amicable settlement. Another issue is the professionalization of mediators. For the first time, the law requires training, continuous education, and an exam. On paper, this looks like a strong and welcome step forward, but the reality is simpler. The new law imposes duties, but offers no real consequences for ignoring them. Yet the law unintentionally suggests that anyone outside the registry is not really a mediator at all. International instruments such as ancestral model law and the Singapore Convention do not define mediators as registered professionals. They require only a neutral third person who cannot impose a solution. Many EU countries follow the logic. Austria allows unlicensed mediators in cross-border disputes. Belgium lets parties choose anyone they trust, but only settlements reached with a licensed mediator can be made enforceable by the court. Croatia, however, has chosen a stricter path without fully thinking through the consequences and providing the necessary clarity. The intention was to strengthen the system. The effect, unfortunately, is the incentive for mediation in Croatia remain weak. And this is perhaps one of the key lessons for us today. Mandatory mediation without meaningful incentive is simply a formal procedure. It does not change behavior. It does not promote settlement. It produces attendance and not engagement. Because in the end, this is not only about helping the courts, it is about helping the people, about giving parties a chance to resolve their dispute in a way that is faster, cheaper, more human, and often more satisfying. If our justice system in Croatia, in Poland, managed to remember that mediation exists for the benefit of the parties and not for the benefit of the procedure, then mandatory mediation can become not an oxymoron, but a real opportunity. And this brings me to the final question. Have we actually built any of these lessons into the new mediation bill now in its second reading before the Croatian parliament? The proposal starts gently. Whenever possible, parties should try to resolve their dispute amicably before going to court. Amicably can mean almost everything. An information meeting on mediation, mediation itself, structured negotiation, or any other consensual method. There is no sanction for ignoring this duty. Its purpose is simply to prompt a moment of reflection.
Do we really need to file a lawsuit? There is one small incentive. If a claimant tries mediation beforehand, the court fee for the lawsuit is waived. This is the only incentive. The mandatory part is limited to inheritance dispute and small value damages claims. Now only small claims damages claims. This is different from the current state. Excluding employment and insurance, here parties must attend an informational meeting on mediation. So this is their duty. If a party fails to attend without justification, a cost sanction applies. Even if that party later wins the case, they cannot recover their litigation costs. So you can win the case, but still lose on costs for refusing to show up for 20-minute conversation about mediation. And what happens at the information meeting? Parties briefly, according to law, this proposal, briefly state their claims, listen to the mediator explain the process, and then decide freely whether to mediate or proceed to litigation. No evidence, no detailed facts, just a neutral setting to hear what mediation actually is. Attending the meeting or attempting mediation, if it fails, fulfills the duty. Will it all work? Experience tells us not to expect miracles. And yes, the whole mandatory regime applies only to a tiny, tiny slice of cases, inheritance and small value damages, a very Croatian compromise. But if it gets people to do just one thing before suing, actually talk to each other for 20 minutes, then mandatory mediation might end up being less of an oxymoron and more of a civilizing habit. Thank you very much. Thank you, Marco, for this presentation. Very interesting, as we saw after two optimistic countries as Spain and Italy. We saw also the reluctant attitude in Germany and in Croatia. But thank you for telling us about this win-win role of the mediation. It's not only for the courts, it's especially for the people. And it was important in the cases when we've got the long-standing relationships. As Michele said, in these cases, especially mediation has a great role to play, in fact. So thank you. Of course, the very important element was also the focusing on the issue of sanctions and incentives, because I think this is the crucial element of the thinking about obligatory mediation. What should be the first, incentives or some kind of sanctions in the place that you are not fulfill this obligation? Okay, and now we move to the United States of America. I would like to welcome Professor Victor Martinez Reyes, who will present us the American model. Maybe this change. Okay, we told about the Black Friday, and today this is the Thanksgiving Day in the United States, as I know. Yeah, so the floor is yours. The green one is called. Okay, you are now. Yes. Okay. I need this one. Maybe yes. Thank you for the invitation. I have two disclaimers. The first one, I have a jet lag. 6 hours difference. I just really didn't sleep much. Right now, where I live in Florida is 5:35 a.m. So I'm waking up to go to work. So forgive me if I am slow or I do something that is uncalled, and I may. That's my second disclaimer. I may offend some of you with my presentation. If by the end of my presentation I haven't offended you, let me know and give me a second chance. Okay? Now, but I'm kidding. I will try not to offend anyone.
But my history, what I'm going to tell you, is like from a different planet. I am surprised by what I have learned here, because the history of mediation in the United States is much longer than what you have here. But before I talk about that, I wanted to talk about the title of the meeting. Voluntary court-ordered mediation seems oxymoronic. Yes, the judge will order the parties to attend mediation. However, the judge doesn't order the parties to reach an agreement. The parties have to show up for mediation. They will have to listen to my introduction, and then they can take off. If they do, the only thing I do is I send to the judge a very short report saying, "Judge, there is no agreement." And that's it. No penalty, nothing. They just take off, and that's it. The mediation is done. So yes, it seems oxymoronic, but the parties retain the right of self-determination. So they decide what to do, not me. The mediator has no power to decide anything. I always tell the parties, you are the bosses, not me. Actually, I don't want to be the boss. The same like judges don't want to be the bosses. So this would be regarding the title of the meeting. This is my presentation. The whole thing began in the 60s, 70s with significant changes in the socioeconomic context in the United States. The revolution of the hippies, of the flower people, a whole generation of people that wanted to make peace, that wanted to end war, that wanted to live in a society where they are treated as adults. And then we have a judiciary that is responsive to that, that believes that the obligation of the judiciary is to listen to the people and to give them what they are asking for. And they are asking to be treated as adults, and they are asking to be given options. So that's what we have in the US. Because what is litigation? Litigation is a pain in the butt. Litigation is, and I love these two quotes, litigation is a machine in which you go into as a pig and you come out as a sausage. I can tell you in Polish if you prefer. Proces sądowy to proces, do którego wchodzić jako świnia i wychodzić jak kiełbasa. So, and this, the second one you probably know, Charles Dickens, he was involved in many litigation cases, and he said, being involved in a lawsuit is like being ground by to bits in a slow mill. It's being roasted by a slow fire. It's being stung to death by single bees. It is being drawn by drops. It's hell. For a regular citizen to be in litigation is hellish. Why are we doing that to people? And that was the question they asked back in 1971, 1972, when the federal government decided, okay, let's try to do something about that. And the federal government gave grants to the states to create centers for dispute resolution for citizens dispute resolution centers. The purpose was to try to do something about the heavy cost of litigation, the consequences of litigation, and the consequences, and I'm not talking in terms of legal consequences, the consequences of litigation for society in general. Mental health issues, the prolonged stress, depression, and anxiety associated with litigation has severe consequences for the mental health of society, of individuals. Litigation leads to social pathology, abandonment, alienation, disenfranchisement, anger, displacement. If you are a child
and your parents are divorcing, they are in a fight. If they are divorcing in a system that promotes the fight, that tells the parents, oh, you have to wait 1 year, 2 years, 3 years, this child is for 2, 3, 4 years in the middle of a fight. What are you doing to the child? That's unacceptable. The system has to give people options, the option of resolving the case as soon as possible. And that's what we had. The studies that we have had involving even judges show that litigation for everyone, including the judge, is harmful. And so in the United States, they realized that was the situation back in the 70s, 1970s. So we're talking about 50 years. So the Florida's judiciary decided to change its mission and its vision of what is their role in society. The new mission of the Florida's judiciary is, amongst others, to provide for the peaceful resolution of disputes. They embedded that, they put that in the mission. This is what we are going to do now. And you can go to the website, the Florida courts, and that's what you will see. That's the goal. Yes, and they have this vision that they will be responsive. The justice will be accessible, fair, effective, responsive, and accountable. Responsive means that the Florida justice system will anticipate and respond to the needs of all members of society and provide a variety of dispute resolution methods. Not just litigation, not just fighting in front of a judge that has no clue about your life. Let's see if the parties that know better than anyone else can resolve the conflict. So these social and cultural changes force the judiciary to rethink its role. May I have some water? This jet lag is not helping. I didn't tell you something like that. My third disclaimer, and that would go first and foremost to Mrs. Rams. Thank you for being here today. I need for you to tell me to shut up, because otherwise I will continue talking for the next 2 hours. Okay? Oh my, okay. The authority is here. Yes, please let me know. So the judiciary needed to be responsive, and they introduced changes. Initially, the centers for dispute resolution that were citizen centers outside of the courts, however, financed by the federal government and under the eye of the courts. These are the citizens dispute settlement centers I mentioned. In 1977, the Florida Supreme Court received a federal grant to study the centers, to see what is happening there, to see how effective mediation, especially mediation, actually is. So, and they started working on that at that level. This Supreme Court reached the conclusion that the system is awesome, actually, that when people go to mediation, let me see if, I'm sorry, I'm going fast, but the Supreme Court reached the conclusion that the system works. Most cases that go to mediation are settled in mediation. The cases that are not settled in mediation, because of attending mediation, settled prior to trial. On top of that, they realize that when people reach an agreement, they are much more likely to abide by the agreement because that's what they wanted, compared to a situation when they have a judge tell them what to do. If you have a judge telling you what to do, in 2 or 3 months, you will have relitigation. The people will come back to the system. We don't want that. Yes. So they decided, okay, let's move forward with this. So at the beginning of 1986, the
Supreme Court proposed litigation that was adopted. There's a proposed legislation that was adopted to introduce comprehensive mediation programs in the state of Florida. The bottom line, of course, and I already kind of said that, the purpose of dispute resolution, of alternative dispute resolution methods, is to do what we have an obligation to do as professionals. Every professional, regardless of the profession, has this obligation, not only doctors, primum non nocere. First, do not do harm. If we are in a system that pitches one person against the other, that keeps people in litigation for months and years, that tells people that you have to obey someone else's order when they are adults and you are disenfranchising them, that system is harmful. We cannot do that to people. So they decided we have to move forward with this, with the ultimate goal to facilitate the resolution of disputes, especially involving children and families, in a fair, timely, effective, and cost-efficient manner. Most divorces in Florida, I would say easily 90% of divorces, are finished within 1 year of the moment the petition is filed. And that 1 year is a long time. And I can tell you how it works. But yeah, so there is no reason why a divorcing couple has to stay in this system for years. So back in 1986, the Dispute Resolution Center was established by the Supreme Court. The citizens settlement centers worked, however, because mediation was voluntary. They used to schedule lots of mediations, but it was difficult to convince someone to attend as something that they didn't know what it is. Mediation, maybe that's medication, maybe that's meditation, remediation. What the heck is that? Nobody knows. So instead of waiting for people to wake up and learn, and they decided, okay, let's force people to come to mediation. Let's make it an order of the courts, and that's what we have. The Florida legislature entered a new law that allowed the Florida Supreme Court to order mediations. And that's what the Florida Supreme Court did back in 1986, 87. Yeah. So we're talking about 40 years from now. Yeah. So it's quite some history. You can go to the Florida website, the Judiciary of Florida website, and you have all the statutes, every single thing, including mediation alternatives to judicial action. You can do it right now if you want, and you can find chapter 44 that establishes exactly what is going to happen when a party files a claim, when a party files for divorce, when someone has an issue with someone else in family or even in civil cases. So the courts must, upon request of one party, refer to mediation any filed civil action for monetary damages. If someone wants money from you and they go to the court for that, and you ask for mediation, the judge will order the parties to attend mediation. And the mediation, as I said, is ordered to attend mediation, not to reach an agreement, but at least the parties have to show up. In family cases, and it was established that way many years ago, the different judicial circuits were in different places in terms of development of the offer for mediation. We have more rural circuits, more circuits when the density of population is higher. So there were differences. So the judiciary said, okay, if you have a mediation program established in your circuit, then you will order all the case, all
family cases will go to mediation, period. Well, except if there is domestic violence, that that one party may be so afraid of the other that that will create an imbalance in power at the time of mediation. I received those cases. The judges will think twice about that. And quite often the judge will even, in that case, order the parties to mediation, but then they will receive a note saying that the parties cannot be in the same space, cannot see each other. So it's a shuttle diplomacy from one room to the other. They don't talk to each other. They talk through me. Yes. That way we try to balance the imbalance of power in this situation. In cases in which a dependency or in need of services mediation program has been established, the judge may refer to mediation all or any portion of the matter. Dependency cases are, and I just learned that 2 hours ago, you call it curator sądowy. Right? These are cases in which you have children that have been abused or victims of some type of negligence from the parents, so the state intervenes in the family, takes the kids away, and tells the parents, oh, guys, you need to do this and this and this and that. And then, of course, the parents will say, oh, but why I have to do this or that? Go to the mediator. See if you can reach an agreement with DCF about what has to be done for your case to move forward. So all these cases go to mediation. There is no discussion. Oh, is this case too complicated for mediation? Oh, is suitable for mediation? No, everyone goes to mediation. Period. I'm sorry, but that's the way it works, and it works. It's amazing. So, as I said, we have statutes of Florida, and then each judicial circuit has the power to order the cases to mediation depending on what type of services they have developed. Where I am is the 10th Judicial Circuit, and this is the order. It's order number 5-33.3, establishment of the 10th Circuit Mediation Services and approving for mandatory referral of all contested family law cases to mediation. No exception. The judge doesn't have to think about that. Nobody have to consider if this is good or not. No, you file for divorce. I filed today. My wife has, don't tell her, she has 20 days to respond to the petition. And then after 20 days, if her response is, I disagree, we can schedule mediation. Within a month, 1 month and a half, you will have mediation, and then you can schedule a final hearing. So in a matter of 4, 5, 6 months, you may be divorced. So this is the referral, and you have here the exception. Number 5, exception. If there is a history of domestic violence, the court may say, okay, you don't have to go to mediation. Yeah. So, in an effort to keep pace with what is happening, the Supreme Court has developed an administrative apparatus around mediation. We have the Dispute Resolution Center that takes care of most of these, like professionalism of mediators. Who are mediators? Who is the training? What type of mediation? What type of training? What are the obligations of the mediators? How we deal with complaints against mediators is really big. I don't have time to tell you all of this now, but at any point, if you want, we can go to lunch and talk about this. So there are several committees that are dealing with this. The last one is Parenting Coordination Review Board. Parenting coordination is a kind of a new service. I don't know if you use that here. It's a service in which you have usually a counselor, a psychologist, a therapist that helps parties in high conflict divorces or high conflict parents deal with the conflict and make sure that the kids are fine. In Florida, we have other ADR systems.
because mediation became part of the culture. Over the last 50 years, we had time to develop that. And so we have many systems that are parallel, that use certified mediators to pursue pre-trial, pre-suit mediation, and so forth. One of the most significant, I would say, is the Department of Financial Services. The parties can ask for mediation before filing a claim against an insurance company. The result, high settlement rates, mediation results around 70% of the cases, 78%, depending on the circuit. Another 20% results before the case goes to trial. In family court specifically, we have that situation. Less than 5% of cases end up in front of a judge. Less than 5%. It's a huge success. And it's attributable to absolutely to mediation. So we have right now in Florida, as of today, 5,582 certified mediators in different certifications. So a comparison, I wanted to make a comparison between Poland and Florida. It's kind of difficult because data not always is compatible. But anyway, in Florida, we have 941 state trial court judges. We have 4.2 judges per 100,000 citizens, per 100,000 people. 4.2. In the United States, in Poland right now, you have 25 judges for every 100,000 citizens. 25, 6 times more than Florida. The cost of keeping that system that you have here is insane. And what is the result of that cost? Yeah. I wanted to also to show you what's the cost of keeping the system. In Florida, the Supreme Court provides for mediation, pays for most mediations, although the parties pay to some extent. But the cost of keeping the system is the equivalent to having 20 judges, paying for 20 judges per year. Yes, it's the equivalent of keeping the mediation system for the whole state. Oh my, I know I'm. So how mediation saves money in Florida? Because of that, instead of having 7,000, 8,000 judges, we have less than 1,000. It's a big difference. We avoid trials, hearings, motions, fewer judges hours. We reduce the need for clerks, bailiffs, security, staff attorneys, interpreters, and courtroom logistics. How? We have a mediator working from home using Zoom. No problem with security, no need for bailiffs, no need for a clerk of court. The mediator is trained to draft the agreement. He knows what to do, how to proceed. Bingo. Okay. How much time do I have? 2 minutes. Okay. Yeah. So I wanted to tell you a little bit about the fees, how it works. The state of Florida charges $1 for every case that is filed in the state, and that $1 goes to the bucket of mediation services. And then on top of that, the parties pay some money. It might sound like a lot here, but I can tell you, in small claims, less than $8,000, money claims for money of less than $8,000, the parties don't pay anything. The state covers the whole thing. In county claims, if the claim is under $50,000, the parties pay $60.
If it's a family case, if the combined income is indigent is really poor. The parties don't pay anything. If the incomes of the parties are around $50,000, up to $50,000, they pay $60. If the income is between 50 and 100,000, they pay 120. If they make more than $100,000 per year, they have to go to a private mediator. And that's the rate of the mediator. Usually it's something around $150 per hour. Okay. Other cases, pursuit cases, or with civil cases where lots of money is at stake, then is whatever the mediator asks. For DFS, insurance claims, the insurance company pays $300 for the mediation. The homeowner pays nothing. Okay, so Poland's reality, what is happening in Poland? You have high staffing and low efficiency. In Florida, we have low staffing and high efficiency, and that's a big difference. 9,800 judges in Poland, 25 per 100,000 inhabitants. That's 0.35% of Polish GDP. This is insane. And on top of that, you have the delays, and you have this number. This is the number of the day. This is not my last slide, but yeah, today will be the last one. You have right now 14,500,000 cases waiting for someone to listen to your case and make a decision. There's the dimension of the insanity of what is happening here. You cannot do that to this. And if I may, I would like to end by saying a few words in Polish. Guys, rodacy. Tak, opowiadam wam o historię z innego świata, z oceanu, ale to są ludzie, tacy jak wy, którzy po prostu podjęli decyzję, że trzeba zmienić system i zrobić taki, żeby był bardziej ludzki. To jest kwestia tego, żeby podjąć tę decyzję i trzymać się tej decyzji. Tak naprawdę to jest wszystko. Często, kiedy spotykam ludzi z Polski i myślą o tym, co się dzieje w Stanach, oni myślą, to jest inny świat, u nas to tak nie będzie działać. Nonsens. To będzie działać, jeżeli podejmiecie decyzję, że będzie działać, jeżeli się będziecie trzymać tego. Nie wiem, czy pamiętacie Jeana Monneta? Jean Monnet, one of the ojców założycieli Unii Europejskiej, on powiedział coś takiego. Natura ludzka się nie zmienia, ale jeżeli ludzie ustanowią prawo, reguły, instytucje, żeby zachowanie ludzi ukierunkowywać, ten fakt zmieni nie naturę ludzką, ale zachowanie ludzi. Ale musimy się tego trzymać. Musimy ustanowić instytucje, instytucjonalizować mediację tak, żeby to działało. Bez tego ani rusz. Ten proces instytucjonalizacji, to co my nazywamy cywilizacja. Budujmy cywilizację wokół dobra ludzi, a nie szkodzenia ludzi. Ministerstwo Sprawiedliwości nie może być Ministerstwem Niesprawiedliwości i absurdu. Let's do it. Thank you, Victor, for this very interesting presentation, very optimistic. I felt like in the mediation center or training for mediators, but it's very good. This is the strong power in this speech, in this presentation. Of course, we are taking into consideration some differences in our legal systems and the social attitude, for judiciary or for litigation.
okay, in general. So formally, the time is up. We have finished our panel. We should open the discussion, but we have no time. We have, I think, maybe for 5 minutes, Ms. Director, we've got 5 minutes for a discussion, maybe 10 minutes, okay? Because a good conference is conference when we do not need to keep the time schedule exactly. So I open the discussion. We've got time for 2 or 3 questions from the floor. If you've got any questions to our reporters, please do not hesitate. I think they're waiting for that, and they are prepared for that. Okay, we've got the first question. The microphone is here. Yeah, please. Dzień dobry, Maciej Tański, mediator. Ja mam pytanie do pana profesora, tak, z Włoch. Bardzo dziękuję za taką wielostronną prezentację i z humorem, i z bogatą treścią. Mam pytanie następujące. Jaka jest przyczyna tego, że uczestnicy mediacji we Włoszech nie występują, nie odzyskują należnych im ulg podatkowych? W 2023 roku, a więc niespełna 2 lata temu, wykorzystano zaledwie 0,4% ulg, które państwo włoskie przeznaczyło na zwrot kosztów mediacji z niespełna 52 milionów euro, które były w budżecie. Jaka jest tego przyczyna? Yeah, incentives. We've heard about incentives. We have thought about incentives as well. One is a tax incentive which works. Basically, under Italian tax law, any contract decision, even judgment, is subject to a registration tax based on the value of the case. So basically, you win a case and you have to pay tax, which you should get back from the debtor if the debtor pays at all. But this is the idea. So even when you reach an agreement, the settlement contract should be, at least in theory, be registered and taxed by the authorities. So what happens with mediation is that up to 50,000 euros, that agreement, that settlement agreement is not taxed. So an incentive is to say, well, if you mediate this case here, you will not have to pay tax on your agreement. So this is something which is working. The possibility of getting tax back is in theory existing, but subject to the availability of the budget. And sometimes we ask the mediation institutions, will they pay us back? And they say, we don't know. It depends on whether the government puts the money in the budget to pay you back. So that sort of incentive exists only in theory most of the time. And this is very sad. Okay, thank you. Have we got any more questions? Okay, the first one and the second one. And that's all, because I think, okay, we close the list of questions. Yes, please. Hello, Jagna Mucha from University of Warsaw. I also have a question to Michele about Italy. So you said that in the success rate for mandatory mediation is about 30%, and success rate, you understand the parties reach the agreement in this amount of cases, right? So could you compare it? And you also said that mandatory mediation is sector specific. It's not a global coverage. It's only in some sectors, right? So could you compare this statistics, this 30% of success rate, to the non-mandatory mediation? So I'm wondering whether there is a difference. I know it's difficult to compare, but if you have any data, it will be very interesting for me. Thank you. Yeah, thank you. Yeah, it's a crucial issue. I also prepare my question for the if I know any question from the floor about, is this we can say that mandatory mediation is really efficient because there is more agreements
as it was before introducing this system, or if we are in the cases where we have no mandatory obligatory mediation. So maybe we may find any relations or not. Very difficult to say. Very difficult to say. The global situation is that a large number of cases are indeed settled eventually, even during the proceedings, judicial proceedings. Most often because the parties reach a certain breaking point and they cannot stand litigation any longer for the reasons which have been explained by the previous speaker. And you have no numbers about the settlement, because what happens is that the parties reach an agreement which is purely private and the case is abandoned. So the statistics only say that the case is extinguished, but you don't know why. So it's difficult to say the percentage of extinguished cases are indeed settled. I would say most of them, but you don't have numbers. And it's also very difficult to say how many cases are settled because of mandatory mediation. This is a process to the intentions, so to speak. So in my experience, so no statistics, my professional experience, the cases which are settled through mediations would probably be eventually settled anyway after long years of litigation and costly judicial activities. Inheritance cases, succession cases, those are most often settled. It only takes time. It only takes an expert opinion to give value to the assets most often. So the earlier you do that, the earlier you reach an agreement. And so my understanding is that by providing for mandatory mediation, you force the parties to sit down and think about their dispute before they would have to do that in court. So, and other than that, I can't say anything. Okay, thank you. And the last question from the floor, please. Jerzy Śliwa, I'm from Polish Chamber of Mediators. I want to ask you about the statistics. In Poland, we have the situation of the Polish ministry counting scale of mediation from 2 million cases when we have 14.5, and nobody know why. We're thinking that this is some good propaganda. And I want to ask you how you counting in your countries statistics on mediation. How? Okay, this is the question, okay, directed to all of our panelists. Would you like to say about this, Morgan? In Germany, we have statistics about institutional ADR. And there's quite clear that the drop of cases in the state courts is not reflected by the increase of cases in the institutional ADR for the conciliation boards or so. So cases appear from the state courts, but we don't know where they go to. And private mediation, like negotiation, we simply don't know. We have a bon mot which says that most mediators in Germany make their money by training new mediators, not by mediating. And that might be true. Yeah, it's different in arbitration, but in conciliation and in private conciliation and unofficial mediation, we simply don't have any numbers. We would expect in Germany that reasonable, well-advised people would mediate on their own, but you don't see any figures on that. In Croatia, as I said, we have 1,000 mediators and maybe 400 mediation a year. So obviously, some of the mediators who are educated are actually do not have any practice. So I would say the situation is the same as in Germany.
And now we have this new Center for Alternative Dispute Resolution, whose purpose is also to collect data, not only about this institutional mediation, but also of private mediation, but because all these private mediators should inform this center about the number of mediation. And they are encouraged to do it because this is quite a kind of reputational question. But all generally speaking, is only 400 cases in comparison to all cases, civil cases at court is almost nothing for now. So I hope I understood the question. In Florida, it's pretty straightforward. The Dispute Resolution Center collects information from every single courthouse about how many mediations are conducted and how the cases go. They know exactly how many claims or petitions have been filed, and they can compare that. In Florida last year, we had 65,000 cases went to mediation in court-connected mediation services like mine, with parties that make less than $100,000 per year, and it's mostly family dependency mediation, small claims. We don't know what happens outside, but we know that the court-connected mediations is only 25%, around 25% of all the mediations that happen in Florida. We know, for instance, that we have hurricanes in Florida. You may have heard about that. And when a hurricane passes through the state, we have thousands and thousands of insurance claims. We know that lots of claims are resolved because the insurance company will pay whatever is needed, but there are hundreds of thousands of claims that are where there is a dispute. We don't know exactly how many. What we know is that only 8% of the claims end up being in front of a judge. 8%. So the remaining amount is resolved through mediation for the most part, sometimes using an umpire, a public adjuster that will help the parties settle the case. But mediation is the most important source of settlements. Just by accident, please let me add something. I've sit as an appeal judge for 8 years in insurance law cases. And insurance is about the construction of the law, and it's about fact-finding. So I think these cases are almost not suitable for mediation at all. It's if you try to avoid applying the law, and if you try to avoid investing money in making the courts fit for finding the facts after a storm or whatever, what you also have in Bavaria from time to time, then sending these cases away is kind of a declaration of bankruptcy of the court system. These cases are not suitable for mediation because the repeat players, the insurance companies, they are stronger, but they are not only stronger before court, they are also much stronger in mediation. They are much better qualified to do settlements on their to their advantage, to their benefit, without any legal control. So we have a kind of a black box, there's a settlement, and we have no idea what this was about. So this sort of money claim mediation is the end of the legal system. I don't know if I can add something. I personally have conducted over the last 5 years easily 300 insurance claims for homeowners that have lost their roofs, leaking water in the house. In 99% of the cases, the homeowner has a public adjuster that comes, is an expert, and they have a description of the claim. They have estimates of how much it's going to cost to repair the house. You have, on the other hand, the insurance company that has maybe other estimates, other perceptions, or other pictures. And that's what they do in mediation. They come and you have the expert. Nobody knows better than they do, actually, what happened in the house, what is the condition of the roof. And you have, as I said, you have two experts on both, on each side, one.
and they discuss the claim, and very often the insurance company will say, yeah, we will pay for that roof, and sometimes they will say, no, we will not. And then they will proceed to the court. 8% of them actually do. Yes, I try to be very fast. Concerning this last part of the session, I find it very sad when the state basically refers to ADR because the court system is failing. And at the same time, I find it rather sad when mediators tell you, oh, but you should settle because it's more costly to go to court. From even a philosophical point of view, this shouldn't be the reason to do either things. In a perfect world, you would have very efficient courts and very efficient mediation. Of course, this is not a perfect world. So this is, as concerned data, mediation is an area of the law in Italy where you have quite reliable data, especially because we do have these formalized institutions, and every claim is registered, every claim, well, I wouldn't call it, every application refers, is it mandatory, is it voluntary, is it sent by the judge, which is the area of the law covered by the application, which kind of contract, which kind of tort. The value of the claim, who the parties are. So you have all sort of data, and surely you have the number of petitions which are filed per year. And then you have other data, which is interesting because this is a very competitive market. The number of institutions, I would say, has reduced over the years when it became clear that you could not make money out of mediation, which to me is a good thing in a way. So now we have less institutions which work better. They are the Italian lawmaker over the years has made the requirements to become a mediator stricter. Initially, every lawyer was a mediator. It is no longer like that. You have to take a test basically to become a mediator, even if you're a lawyer. And then if you search online, you find, for example, the data of the Chamber of Commerce of Milan. They have a very efficient mediation institution, and they will tell you our mediations are more successful. We have a higher success rate. We have shorter proceedings. So it's a very nice area to collect data, to research, and to compete in the market. Okay, thank you, all of you. Thank you, our panelists and speakers. Thank you for being here with us with this first panel. I think that summing up this session and the last discussion, we should also add to our discussion about mandatory obligation, the problem of institutionalization of mediation. It means if the government, or if the power decides to force you to go to the mediator, maybe the government should be also responsible for this mediator. If so, you should create some state-owned or state-supervised centers of mediators, or some methods of control of these mediators, as in Italy or in Spain, because you, as a state, is also responsible for this mediation. But this is, of course, the beginning of the discussion about the institutionalization of mediation, or maybe not. We will see. Thank you for the first panel. I'll close this session, and I think that we should move our next session. Kolejny panel odbędzie się o godzinie 12:40, 15 minut przerwy. Thank you very much. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Ja nazywam się Anna Bicz-Kordonec, jestem mediatorką i dyrektorką Śląskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji i mam ogromną przyjemność poprowadzić dwa kolejne panele dyskusyjne, oba wokół tematyki obligatoryjności mediacji, ale już w kontekście Polski. W pierwszym panelu mogliśmy przyjrzeć się rozwiązaniom przyjętym w różnych państwach, w tym we Włoszech, w Hiszpanii, w Stanach Zjednoczonych, natomiast teraz zastanowimy się, co z tego wynika dla nas. I tutaj
nasi prelegenci będą zastanawiać się, na ile obligatoryjność mediacji jest do pogodzenia się z istotą samej mediacji, a także jakie modele można ukształtować w taki sposób, aby ta mediacja obligatoryjna była wprowadzona w Polsce w sposób najbardziej efektywny. W tej części konferencji połączymy doświadczenia prowadzone, które wynikają z badań Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości razem z analizą dokonaną przez praktyków i teoretyków prawa. Miejmy nadzieję, że uda nam się odpowiedzieć na pytanie, jaki model przyjąć w polskim wymiarze sprawiedliwości i czy taki model w ogóle jest możliwy. Panel będzie miał charakter referatowy, natomiast po referatach przewidziana jest krótka dyskusja pomiędzy panelistami, w której podsumujemy nasze przyjęte przez Państwa wnioski, a także stworzymy jakieś wnioski końcowe dotyczące właśnie mediacji obligatoryjnej w Polsce. Zanim przejdziemy do części merytorycznej, ja pozwolę sobie przedstawić prelegentów. Pierwszego prelegenta przedstawię, którego z nami nie ma, więc ja od niego zacznę. Pan profesor Paweł Waszkiewicz, który będzie łączył się z nami online, jest związany z Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości, gdzie pracuje w sekcji analiz wymiaru sprawiedliwości oraz w katedrze na Wydziale Prawa Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w katedrze kryminalistyki. Pan profesor prowadzi liczne badania, w tym badania dotyczące właśnie alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Jest członkiem zespołu Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. I w swojej pracy jest ogromnym popularyzatorem podejścia evidence-based oraz idei otwartego dostępu do wyników badań, z czego miejmy nadzieję wszyscy będziemy korzystać. Drugim z prelegentów będzie pan Łukasz Kuliński, który jest kryminologiem i przyszłym socjologiem. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską w Instytucie Nauk Prawnych PAN, poświęconą postrzeganiu mediacji karnej przez osoby pokrzywdzone. Jego główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół sprawiedliwości naprawczej właśnie, w szczególności mediacji, a także wiktymologii i polityki karnej, co znajduje odzwierciedlenie w jego badaniach empirycznych. Pan profesor Marcin Dziurda jest radcą prawnym, wicedzekanem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, profesorem w Katedrze Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Pan profesor jest również stałym mediatorem i koncyliatorem w Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej, a także wiceprzewodniczącym Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Ostatnią z prelegentek będzie pani profesor Katarzyna Gajda-Roszczynialska, która jest sędzią, wiceprezeską Polskiego Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych, zastępczynią dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Wymiarem Sprawiedliwości Uniwersytetu Śląskiego, a także członkinią Światowego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Procesowego oraz European Law Institute z siedzibą w Wiedniu, a także członkinią Komisji Kodyfikacyjnej, ale ustroju sądownictwa i prokuratury. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu za przyjęcie zaproszenia do panelu i teraz przejdźmy już do tej merytorycznej części. Zaczniemy od pana profesora Pawła Waszkiewicza, tylko jeżeli moglibyśmy sprawdzić, czy my z panem profesorem się słyszymy. Dzień dobry pani dyrektor, ja słyszę bardzo dobrze, nie wiem czy państwo słyszycie. Dzień dobry panie profesorze, słyszymy pana profesora. Szanowni państwo, pan profesor Paweł Waszkiewicz rozpocznie od podsumowania, zaprezentowania nam kategorii spraw, które mogą być objęte obligatoryjnością mediacji. Zaprezentuje wyniki badań w tym zakresie i w tym wypadku oddaję panu profesorowi głos. Serdecznie dziękuję. Przepraszam państwa, że nie jestem obecny stacjonarnie. Zdecydowanie wolałbym być stacjonarnie, a nie uziemiony. Przepraszam. Kaszel wyśmienicie się włączył, żeby podkreślić powód, dla którego mnie nie ma. Natomiast prosiłbym, że jeżeli coś powiem niezrozumiale albo błędnie, żeby to było na karb tegoż wirusa. Mam nadzieję, że widać jest już pierwszy slajd prezentacji, ponieważ ja tego nie widzę. Czy państwo widzicie? Czy mógłbym prosić o potwierdzenie, że widoczna jest prezentacja? Teraz widać, panie profesorze. Super.
Dobrze. Mam kwadrans, postaram się go wykorzystać, nie przekraczając tego czasu. Tak jak jakieś spięcia, słyszę, że są. Tak jak pani dyrektor powiedziała, opowiem kilka słów o mediowalności, ale też o tym, co z tej mediowalności może wynikać dla głównego tematu dzisiejszej konferencji. Ale without further doing, jeżeli chodzi o koncepcję mediowalności, to ona, można ją znaleźć nie tylko w niektórych polskich publikacjach, ale również w publikacjach zagranicznych, czy to anglojęzycznych, czy niemieckojęzycznych. Natomiast ta mediowalność zazwyczaj jest rozumiana jako pierwsza z tych dwóch koncepcji, czyli koncepcja bardziej formalna mediowalności, czyli tak mówiąc w skrócie zdatność mediacyjna. Czy sprawa może być rozwiązana przez stronę, czy również można takie strony zidentyfikować. Mam nadzieję, że tylko ja słyszę jakieś dziwne odgłosy u siebie na odsłuchu, a Państwo dobrze to słyszycie, co ja mówię. Przyjmuję takie założenie. Druga forma mediowalności to jest realna możliwość mediowania. I zgodnie z nią nie każda sprawa, która formalnie jest zdatna do mediacji, faktycznie można ją mediować. I siłą rzeczy jest ona węższą kategorią i te ograniczenia są trójakiego rodzaju. Mogą wynikać wprost z celu i zasad mediacji, mogą wynikać z charakteru sprawy i mogą też wynikać z czynników dotyczących skonfliktowanych stron. Kiedy były prowadzone badania w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości w 2021 roku, następnie analizowane wyniki w kolejnym roku, dotyczące właśnie mediacji w postępowaniu sądowym, to co wyróżnia te badania od szeregu innych badań prowadzonych w obszarze mediacji, było przeprowadzenie badań aktowych i zebranie szczegółowych danych dotyczących 7 kategorii spraw i w każdej z tych grup porównano te sprawy, które skierowano do mediacji, z takimi samymi sprawami, które do mediacji skierowane nie zostały. I będę w dalszej części kilka razy odwoływał się do wybranych wyników tego badania, ale też, przepraszam, też jednym z elementów analizy tych wyników i zbiorczej analizy danych dotyczących mediacji w Polsce była wysunięta przez nas propozycja skalowania realnej możliwości mediowania. I niezależnie od siebie 4 badaczy oceniło każdą formalnie mediowalną kwalifikację prawną według 4 właśnie takich kryteriów. 0% oznaczało brak możliwości mediacji w takiej kwalifikacji. 25% co do zasady była to kwalifikacja, która nie daje przesłanek do skutecznej mediacji, ale jednak znane są przypadki takich spraw, które były mediowane, albo analiza literatury w połączeniu z zasadami mediacji wskazywała na to, że można sobie takie sprawy wyobrazić. 50% to było kolejny próg. Sprawy, które były prawne i faktyczne, do zasady pozwalały uznać je za mediowalne, ale na podstawie praktyki można wnioskować, że potencjał mediowalności zależy od tego, między innymi jak długo eskalował konflikt,
jak postrzegają się uczestnicy w danej sprawie, danego sporu. I 75% to był najwyższy, czyli zdecydowanie spełnione warunki stawiane skutecznej mediacji, ale przyjęliśmy pewną jakby poprawkę na to, że rzeczywistość nigdy nie jest idealna i tych 100% nie przyjmowaliśmy przy żadnej z kwalifikacji. I co nam z tego wyszło? To jest taka tabela, w której zebrane są wyniki. W pierwszej kolumnie są sprawy, które były załatwione w poszczególnych typach. Według kategorii mediowalnych to jest ten odsetek, to jest druga kolumna i procent, a czwarta kolumna to jest liczba spraw mediowalnych według tych szacunków, które przyjęliśmy. Czemu to ma służyć? To ma służyć przede wszystkim określeniu faktycznego potencjału mediacji, liczby spraw, które mogą być mediowane. Ale to nie koniec, to jest jakby punkt wyjścia do dalszej pracy. Ponownie w tym roku zostały przeanalizowane te kwalifikacje i wygląda na to, że te kryteria, które przyjęliśmy, z naszej strony byśmy je podtrzymali. Ale idąc krok dalej, jak wykorzystać to w praktyce? Krótko zaprezentuję Państwu skuteczność mediacji w wybranych typach spraw, ponieważ dużo mówi się o mediacji. Zazwyczaj wszyscy są zgodni, że mediacja to jest właściwy sposób rozwiązywania konfliktów, że jest niesłychanie skuteczna, ale często pojawiają się tam różne artefakty, jeżeli chodzi o pomiary tej skuteczności. I ja teraz będę przyjmował jako skuteczność tą bardzo uproszczoną formułę, czyli zawieranie porozumień. Mediacja w sprawach karnych i nieletnich, to zaczynając od Niemiec, według danych Täter-Opfer-Ausgleich, ostatniego ich raportu za 2022 rok, to było 85,1% spraw, które zakończyły się pełną ugodą, a dodatkowe 3,7% zakończonych częściowym porozumieniem. I tutaj od razu zwrócę uwagę, czasem właśnie diabeł tkwi w szczegółach. Tak naprawdę ta skuteczność jest o prawie że połowę niższą, ponieważ w większości krajów za skuteczne w ogóle wlicza się dopiero te sprawy, w których doszło do mediacji, nie te sprawy, które zostały skierowane do mediacji, więc to czasem może powodować pewne przeinaczenie w statystykach i w ich rozumieniu i porównywaniu. Ale wciąż byłoby to powyżej 45% wszystkich spraw, które zostały skierowane do mediacji karnych i nieletnich, bo tam one zostały, ta organizacja zbiera te dane razem. W Finlandii to jest jak na wielkość populacji dużo wyższa skala kierowania spraw do mediacji. Ale znowu, tylko mniej więcej co drugiej sprawie, która została skierowana do mediacji, mediacja była podjęta. Prawie 70% tych, w których została podjęta, zakończyło się porozumieniem. Norwegia, te dane są, przepraszam, znacznie bardziej okrojone, ale z tych spraw, których doszło do mediacji, od 87 do 93% zakończyło się ugodą. Trochę bardziej szczegółowe dane dla Polski. I mamy, proszę Państwa, za 2022 rok 60% spraw karnych, które zostały skierowane do mediacji, zakończyło się ugodą, a 5,6% w inny sposób. Mamy też dane z badania aktowego IWS-u, gdzie ugód w tych sprawach, które były skierowane do mediacji, było 73%, a nieletni, jak Państwo widzicie niżej, jeszcze wyższy odsetek zawieranych ugód lub zakończeń w inny sposób tych spraw. I mediacja w sprawach, przepraszam, rodzinnych.
W Niemczech z tych danych, które udało się dotrzeć liczbowych, z 14 800 spraw rocznie, 64% spraw zakończonych ugodami. W Wielkiej Brytanii dane z 2 źródeł, zarówno ze strony mediatorów i ich praktyk, tam było 50% spraw, w których ugoda, a częściowo kolejnych 20% spraw. I drugie, taki eksperyment społeczny, można powiedzieć wręcz, gdzie beneficjenci tego vouchera na 500 funtów na mediację, okazało się, że w 69% było przynajmniej częściowe porozumienie osiągnięte. I Polska, proszę Państwa, w której możemy przyjąć, że 35% spraw, które były w 2024 roku skierowane, zakończyło się ugodą, która doprowadziła do umorzenia postępowania w wyniku zatwierdzenia umowy zawartej przed mediatorem. I co z tych klocków, proszę Państwa, co wynika? Jakie rekomendacje dotyczące obligatoryjnego kierowania do mediacji, czyli jakie sprawy niosą w sobie największy potencjał do tego, żeby z jednej strony mieć wpływ pozytywny na funkcjonowanie społeczeństwa, z drugiej być odnotowane w istotny statystycznie sposób przez wymiar sprawiedliwości. I tutaj w kolejności od 3. do 1. miejsca to są te sprawy, które należałoby na podstawie tego uwzględnić jako kolejne do obligatoryjnego kierowania do mediacji. Pierwsze to są nieletni, którzy z jednej strony mają bardzo wysoki odsetek ugód, wysoki ten poziom mediowalności, no i też jest to właśnie ze względu na tych ostatecznych beneficjentów, wydaje się być społecznie słuszne rozważenie właśnie obligatoryjnego kierowania do mediacji spraw tego typu, zwłaszcza pamiętając, jak niewielka jest to liczba spraw, które są kierowane do mediacji właśnie nieletnich. Drugie to są sprawy o alimenty i tutaj przesądza zarówno ich suma, bo za 24 rok to jest około 72 000 spraw. To są zarówno orzeczenia, jak i zmiany wysokości. Wysoka mediowalność, 52,9% ugód to jest, proszę Państwa, wynik, który jest z badania aktowego właśnie spraw o alimenty. I to może nie będzie zaskoczenia. Numer 1 rozwody, prawie 80 000 spraw. Wysoki potencjał mediowalności i w tym badaniu właśnie aktowym IWS to było 64% ugód zawieranych w sprawach, które były kierowane do mediacji tak zwanej sądowej. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za cierpliwość. Mam nadzieję, że to, co prezentowałem, było zrozumiałe. Dziękuję. Dziękuję panie profesorze. Od razu powiedzmy też, że ten voucher, o którym pan profesor wspomniał w Wielkiej Brytanii, spowodował nie tylko ogromne zainteresowanie mediacją w Wielkiej Brytanii, ale też spowodował, że te sektory, ci ludzie, którzy dotychczas w ogóle o mediacji nie wiedzieli czy nie myśleli, do nich właśnie ten projekt dotarł, więc to był w ogóle znakomity pomysł. Panie profesorze, ponieważ już takie głosy się pojawiają, to pytanie od razu do pana profesora, czy wyniki tych badań są gdzieś dostępne, gdzie można je zobaczyć, przejrzeć bardziej szczegółowo? Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o wyniki badań aktowych, które były prowadzone w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości, one zostały opublikowane w formie książkowej i to jest mediacja w postępowaniu sądowym, to jest taki tytuł. I wszystkie publikacje Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości są dostępne online
na stronie wydawnictwa dzięki decyzji pana dyrektora. Także tam można się zapoznać z tymi badaniami gotowymi, nie z tymi dodatkowymi teraz wyliczeniami, które przedstawiałem. One będą w raporcie, który zapewne na początku 26 roku się ukaże, ale te dane liczbowe dotyczące badań aktowych są dostępne. Redaktorką tej publikacji jest pani doktor Justyna Włodarczyk. Dziękuję serdecznie, panie profesorze. Mam nadzieję, że zostanie pan z nami jeszcze na tę część dyskusyjną. A teraz, szanowni państwo, kolejny z prelegentów zajmie się tematem, który chyba wydaje mi się, że jest takim jednym z najgorętszych ostatnio w kontekście właśnie obligatoryjności mediacji. Dlatego, że bardzo często pojawia się takie zagadnienie, temat do dyskusji, czy obecnie na rynku mamy wystarczającą liczbę mediatorów profesjonalnych, takich, którzy odpowiadają standardom sądów, żeby niejako udźwignąć tę obligatoryjność mediacji. I właśnie w tym kontekście pan Łukasz Kuliński prowadził badania, które dotyczyły przyczyn odmowy zatwierdzenia przez sąd ugód zawieranych przed mediatorem, zarówno w zakresie mediacji prowadzonych na podstawie umowy, jak i mediacji prowadzonych na podstawie postanowienia o skierowaniu stron do mediacji. I oddaję głos panu Łukaszowi Kulińskiemu. Dobra, dziękuję bardzo. Ja może przejdę od razu już do samego badania, żeby nie przedłużać. Działa. Dobra, podstawowe informacje, czego dotyczyło to badanie. Były to badania aktowe, właśnie mediacji, w sumie ugód, które zostały odrzucone przez sądy, gdzie sąd odmówił zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem. To jest ten artykuł 183 z indeksem 14, paragraf 3, zgodnie z którym sąd odmawia nadania klauzuli wykonalności albo zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem w całości lub części, jeżeli ugoda jest sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności. Przebadałem w sumie wszystkie sprawy, to znaczy sprawy cywilne, rodzinne, gospodarcze oraz z zakresu prawa pracy, bez spraw karnych oraz spraw nieletnich, bo tam ta ugoda jednak pełni troszkę inną rolę i konsekwencje jej zawarcia ugody są jednak trochę inne niż w tych wszystkich sprawach. Dwa słowa na temat statystyk z samego badania, mianowicie wstępnie planowane było przebadanie wszystkich 308 spraw zarejestrowanych w 2024 roku, w których sądy odmówiły zatwierdzenia ugody. Ostatecznie przebadanych zostało 220 spraw, w tym 24 spraw sądowych, mediacji ze skierowania sądowego, reszta to były mediacje pozasądowe. Ta różnica jest istotna, ponieważ to jest ponad 88 spraw mniej niż planowano i jak się okazało, statystyka, którą posiada ministerstwo, jest statystyką nieoddającą rzeczywistości. Mianowicie sądy wskazywały, że sprawy, które były zarejestrowane, tak naprawdę nie istnieją. To znaczy sąd, pomimo tego, że w statystyce miał, że w danym sądzie było 5 spraw, gdzie ugoda została niezatwierdzona, w rzeczywistości ten sąd takich spraw nie miał w ogóle. Albo na odwrót, sądy miały więcej spraw niż było wykazanych w statystyce. Z czego to wynika, ciężko mi w tym momencie powiedzieć. Sądy wskazywały różne przyczyny, nie będę się teraz na tym szczególnie rozwijał, bo też nie mam ograniczony czas. Niemniej no to, co chcę powiedzieć, że tak naprawdę nie wiemy, ile tych spraw generalnie jest, tych ugód, które są niezatwierdzane. Niemniej nie jest to liczba jakaś duża, tak? No bo to jest 308 spraw w 2024 roku, w poprzednich latach to było podobnie, nawet mniej, także generalnie skala zjawiska nie jest olbrzymia, więc nie wydaje mi się, że jest to zjawisko, którym powinniśmy się jakoś szczególnie martwić. Niemniej przyczyny tych niezatwierdzania ugód cały czas są dosyć ciekawe. I przechodząc do samych przyczyn, chciałbym zwrócić uwagę na wstępie na podkreślony brak danych. Mianowicie z 220 spraw, które przebadałem, w prawie 19% nie udało się ustalić przyczyny niezatwierdzenia ugody. To jest dosyć sporo, tak? Bo to jest 42 sprawy. W rzeczywistości w ponad 32% spraw sądy w żaden sposób nie poinformowały mediatora czy też stron, dlaczego tej ugody nie zatwierdziły. Co jest odsetkiem bardzo dużym, ponieważ zgodnie z regulaminem urzędowania sądów powszechnych sądy są zobowiązane do poinformowania mediatora o przyczynie niezatwierdzenia ugody, czego jak widać nie robią. Może nie robią zawsze, może tak. Szczególnie, że ten procent jest jeszcze większy, ponieważ w wielu sprawach ta przyczyna była wnioskowana na podstawie uzasadnienia, które było zawarte w aktach, a o uzasadnienie prosiła jedna ze stron, czyli sądy
informowały o przyczynach tak naprawdę na wniosek stron. Pytanie, czy ta informacja też trafiała do mediatora, śmiem wątpić. Generalnie udało się wskazać takie 4 najczęstsze przyczyny niezatwierdzenia ugody, które odpowiadają mniej więcej za 70% wszystkich przyczyn. Będę je szczegółowo zaraz jeszcze omawiał, niemniej były to niezdatność ugodowa, są to sprawy, w których strony zawierały ugodę, która nie mogła zostać zatwierdzona z uwagi na uwarunkowania prawne, to znaczy przedmiot ugody nie podlegał po prostu ugodzie, tak? Jakby strony nie mogą decydować samodzielnie o danym przedmiocie sprawy. Były to głównie sprawy rodzinne, w sumie po połowie mniej więcej sprawy rodzinne i sprawy cywilne. Dalej to były ugody, które zostały spisane w sposób nieprecyzyjny. Tu są głównie sprawy rodzinne, o których zaraz będę mówił. Są to szczególnie sprawy dotyczące alimentów oraz opieki nad i wychowaniem dziecka. Dalej strony nie uzupełniły braków formalnych na wezwanie sądu. To są głównie sprawy cywilne, szczególnie sprawy frankowe. Na nich szczególnie dzisiaj się nie będę skupiał, ponieważ to są już sytuacje, gdzie jakby rola, że tak powiem, mediatora została zakończona, no i to już jest po stronie stron, co one dalej z tym zrobią, więc to już powiedzmy zachowanie stron tutaj miało wpływ na zakończenie tego postępowania. I ostatnia grupa, które są najsmutniejsze z tego badania tak naprawdę, to są 24 mediacje, które tak naprawdę były mediacjami fikcyjnymi, gdzie były prowadzone przez jedną osobę, tego samego mediatora zawsze. No, nie można tego nazwać nawet mediacjami, o czym zaraz będę mówił. Ale po kolei. Niezdatność ugodowa, nazwałem to tak roboczo, były to sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, czyli strony na przykład w porozumieniu na temat wychowania dziecka w pierwszym punkcie zawierały, że władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. I sądy na przykład odrzucały tego typu ugody z automatu, ponieważ zgodnie z prawem strony nie mogą decydować o zmianie władzy rodzicielskiej. Dalej zmiany w zakresie własności nieruchomości były to sprawy dotyczące podziału majątku, gdzie strony na przykład mieszkanie, które wcześniej było wspólnością małżonków, zdecydowały się przepisać na jednego z małżonków ugodą. Sądy ponownie odrzucały takie ugody, wskazując, że własność może zostać przepisana tylko w drodze wyroku sądowego, ugody sądowej bądź też właśnie przez notariusza. I trzecia sytuacja były to zniesienie obowiązku alimentacyjnego. Znaczy, to były takie sytuacje, w których osoba, która stawała się pełnoletnia i była samodzielnie w stanie się utrzymać, dogadywała się, zazwyczaj to był ojciec, który płacił te alimenty, o tym, że już żeby te alimenty żeby zawiesić alimenty, może tak. Co ciekawe, sądy odrzucały tego typu sprawy. W jednej sprawie mediator złożył pismo, powiedzmy zażalenie, które i tak nie zostało uznane, no bo mediator nie jest stroną postępowania, wskazując, że, i tu sobie pozwolę zacytować, że mediacja, i tu cytat, dotyczy powszechnie praktykowanego uchylania obowiązku ustalonego w określonej formie, między innymi wobec osiągnięcia przez uprawnioną pełnoletności. Koniec cytatu. No i o co chodzi? Bo mediator tutaj wskazuje, że tego typu mediacje prowadzi często, co więcej, wydaje się, że tego typu mediacje sądy zatwierdzają. A więc istnieje jakaś pewna rozbieżność w orzecznictwie. Nie moją rolą jest tutaj decydować, czy sądy właściwie odrzucały tego typu mediacje. To zostawiam na inną okazję. Ugody spisane nieprecyzyjnie, tak jak mówiłem, to były ugody dotyczące głównie alimentów oraz opieki i wychowania nad dziećmi. Najczęściej coś, co sobie nazwałem pewnym niewypełnianiem wymogów precyzyjności języka prawniczego. To znaczy, to były sytuacje, gdzie ugoda była w pełni zrozumiała dla stron, w pełni zrozumiała zapewne też dla mediatora, ale używała bardzo często języka takiego codziennego, potocznego, byśmy to powiedzieli. To znaczy na przykład strony ustalały, że alimenty będą płatne od sierpnia 2024 roku. No sąd wskazywał, że muszą być płatne od sierpnia, ale konkretnej daty sierpnia. Tak? Jakby konkretny dzień musi zostać wskazany. Mediatorzy często nie wskazywali tego konkretnego dnia. Bardzo ciekawy przykład był też w sytuacji takiej, kiedy mamy te alimenty, tam zawsze jest też informacja o ustawowych odsetkach. I w jednej z takich ugodzie strony zawarły, że, tu cytat, w razie zwłoki płatności którejkolwiek raty. Sąd odrzucił taką ugodę, ponieważ stwierdził, że właściwy zwrot jest odsetki ustawowe w razie opóźnienia, a nie zwłoki. Niby różnica, powiedzmy, w takim języku codziennym jest żadna, tak? Ale jeżeli mówimy o pojęciach prawniczych, no jest olbrzymia, więc sąd musiał odrzucić tę ugodę. Wskazał oczywiście dlaczego i co należy poprawić. Niemniej dla
mediatora i dla stron było to oczywiste, że to jest, pewnie dla nich było to samo tak naprawdę w takim języku potocznym. Inne tego typu sytuacje były to na przykład kontakty dziecka z rodzicem, gdzie dziecko było wychowane przez drugiego rodzica, gdzie właśnie te kontakty nie były wystarczająco precyzyjnie opisane, od której do której godziny będą sprawowane i tak dalej. Czyli takie sprawy techniczne, które często wydawałyby się oczywiste dla stron, jednak były zbyt mało precyzyjne dla sądu i był on zmuszony odrzucać tego typu ugody. Zdarzały się także oczywiste pomyłki pisarskie, na przykład w numerze PESEL, w nazwisku, stronach i tak dalej, czy pojedyncze ugody, które po prostu były spisane w sposób, powiedziałbym, niechlujny, niezrozumiały, że naprawdę nie było wiadomo, o co w nich chodzi, ale to były jakieś takie bardzo pojedyncze przypadki. Dobra, to sobie pomijmy. 24 fikcyjne mediacje jednego mediatora. To może tak. To były mediacje dotyczyły zawsze tej samej sprawy, jakby wszystko było identyczne. Jedyne, co się zmieniało w tych mediacjach, to kwota zadłużenia, bo to były mediacje dotyczące zadłużenia wynikającego z pożyczki. I to tam się zmieniała tylko strona, która miała płacić to zadłużenie, no i kwota zadłużenia. Wniosek o zatwierdzenie ugody, firma, no wszystko było identyczne. I jak w jednej sprawie sąd poprosił, generalnie sądy odrzucały tę ugodę z różnych przyczyn, często formalnych, bo ta ugoda też była w taki dziwny sposób sformułowana. Niemniej w jednej ze spraw sąd poprosił osobę, która miała dłużnika, o odniesienie się do tej ugody. Ta osoba stawiła się na posiedzeniu i to jest cytat z tego posiedzenia. Dostała mediację, dostała ugodę listem i podpisała, żeby mieć święty spokój. W życiu nie rozmawiała z żadnym mediatorem. Cieszy, że sądy odrzucały te mediacje. Pytanie jest, ile tego typu mediacji było zatwierdzonych, czy były jakieś zatwierdzone, tego nie wiem, no bo nie badałem spraw zatwierdzonych. Pytanie jest, czy sąd w jakikolwiek sposób zareagował, kiedy powziął informację, że mediator tak naprawdę wykorzystuje przepisy o mediacji, nie prowadząc żadnej mediacji. Wydaje mi się, że powinien w jakiś sposób zareagować, zgłosić to, nie wiem, do instytucji, która w przyszłości będzie prowadzić stosowną listę mediatorów, rejestr mediatorów, co będzie, zobaczymy. Niemniej podjąć jakiekolwiek działania w stosunku do osoby, no, która tak naprawdę nie jest nawet mediatorem w tym przypadku, a tworzymy ugody, które są fikcyjne tak naprawdę. To był ten smutniejszy element badań. Dalej, mediacje sądowe. Ich było bardzo mało, to znaczy przebadałem ich 24 mediacje sądowe, ale co ciekawe, w 20 z tych mediacjach sądy po odrzuceniu ugody decydowały się tę ugodę niejako przepisać na ugodę sądową. Było to bardzo ciekawe, ponieważ wtedy sądy poprawiały jakieś błędy stron, czy właśnie w sytuacji, kiedy można było, kiedy mediacja nie miała niezgodność ugodową, czyli w sytuacji, kiedy strony mediacją chciały zmienić własność nieruchomości i tak dalej, no to sąd odrzucał ugodę i potem przepisywał ją, powiedzmy, na ugodę sądową. Strony były tego świadome. Było to o tyle ciekawe, że można byłoby się zastanowić, czy nie wprowadzić jakiejś podobnej możliwości w przypadku mediacji pozasądowych, wniosków o zatwierdzenie ugody, gdzie sąd jest zmuszony, jakby związany z wnioskiem i jest zmuszony odrzucić ugodę, bo na przykład jest w niej jakaś pomyłka w nazwisku, co powoduje, że strony muszą wpisać tę ugodę jeszcze raz, co powoduje dodatkowe koszty i czas i tak dalej. Pewnie też spada zaufanie wtedy do mediatorów i do sądów. Pytanie, czy na przykład sąd nie mógłby tej ugody, że tak powiem, w tym postępowaniu wnioskowym także zawrzeć ugody zawartej przed sądem. Na koniec, w kontekście ostatnich debat na temat wykształcenia i mediatorów, ich kwalifikacji i tak dalej, zbierałem także informacje na temat tego, czy mediatorzy mają wykształcenie prawnicze, czy wykonują zawody prawnicze, czy mają na przykład jakieś tytuły naukowe prawnicze. Co się okazało, pomysł za tym stał taki, żeby sprawdzić, czy istnieje jakaś różnica między mediatorami, którzy mają to wykształcenie, a tymi, którzy nie mają w kontekście zatwierdzania ugód. Na slajdzie podkreśliłem te sytuacje, gdzie wydaje się, że to wykształcenie powinno mieć jakieś znaczenie, czyli ta niezdatność ugodowa, te ugody spisane nieprecyzyjnie, czy na przykład wniosek o zatwierdzenie ugody, który został złożony przez mediatora, gdzie strony muszą złożyć ten wniosek. Generalnie patrząc na te liczby, ciężko powiedzieć, żeby to wykształcenie miało znaczenie, niemniej wydaje się, że by naprawdę gdzieś spróbować odpowiedzieć na to pytanie, na ile to wykształcenie może mieć znaczenie, trzeba byłoby przeprowadzić badania znowu porównawcze ze sprawami, gdzie ugody zostały zatwierdzone, czy tam na przykład te liczby wyglądają trochę inaczej. Cały czas chciałbym, żeby Państwo mieli także na uwagę, że były duże braki danych
I te liczby są bardzo małe, więc tak naprawdę tutaj żadnych szczególnych wniosków wydaje mi się, że bym nie wyciągał. I na koniec jeszcze parę ograniczeń w kontekście tych badań, żeby też uważać na zbyt daleko idące wnioski. Mianowicie, tak jak wskazałem na samym początku, pojawiła się stosunkowo duża liczba braków danych. Tak, to było 19%, w 42 sprawach nie udało się ustalić przyczyny niezatwierdzenia ugody, przepraszam. Jednym z podstawowych źródeł informacji były też protokoły z mediacji, to znaczy protokoły, w których mediatorzy zawierają dosyć mało informacji, nie wszystkie informacje się tam też pojawiają, co więcej, informacje, które muszą się pojawiać w tych protokołach zgodnie z ustawą, się tam często też nie pojawiają. To na marginesie. Po drugie też nie formułowałbym na podstawie tych badań żadnych wniosków dotyczących całokształtu mediacji, bo była to grupa dosyć specyficznych mediacji tych ugód niezatwierdzonych. No i generalnie taki wniosek, że potrzeba tych badań porównawczych. I dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Ja pozwolę sobie, zanim przejdziemy do dyskusji, to jeszcze dopytać o jedną rzecz. Czy badania obejmowały również sytuacje, kiedy ugoda była zatwierdzona, ale w części, czy wyłącznie te, które były niezatwierdzone całkowicie? Tak, jak najbardziej badałem wszystkie ugody, które zostały niezatwierdzone w części bądź całkowicie, przy czym 97 czy 8%, już nie pamiętam dokładnie, ugód niezatwierdzonych to są ugody niezatwierdzone w całości. Co też jest ciekawe, bo właśnie bardzo często wystarczyłoby, żeby sąd nie zatwierdził na przykład jednego punktu ugody, który nie był bardzo istotny, a resztę mógł ugody zatwierdzić, jednak sądy odrzucały całość ugody, często wskazując, że nie są w stanie odrzucić tylko jednego punktu, ponieważ na przykład jest on kluczowy dla całości, przy czym moim zdaniem nie zawsze tak było. Ale generalnie wydaje mi się, że sądy mają jakiś taki odruch, że po prostu odrzucają całość ugody, nie patrząc, że mogą tylko na przykład jeden punkt odrzucić. Dziękujemy serdecznie. Mam nadzieję, że jeszcze w dyskusji uda nam się poruszać te wątki, bo widzę już na sali duże poruszenie tym tematem, więc pewnie pytań do pana Łukasza będzie sporo. Ale oddam już teraz głos kolejnemu prelegentowi. Tak naprawdę bodźcem do naszego dzisiejszego spotkania była ustawa z 5 sierpnia 2025 roku, która w Polsce wprowadziła obowiązek kierowania stron do mediacji przez sądy. No i w tym kontekście ocenę tej regulacji dokona pan profesor Marcin Dziurda. Odpowie, czy te zmiany idą w dobrym kierunku, czy można byłoby to zrobić odważniej, a może właśnie mniej odważnie. Panie profesorze. Bardzo dziękuję. Ponieważ jesteśmy w gronie profesjonalistów, to oczywiście wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że wbrew temu, co można przeczytać na różnych forach w mediach społecznościowych, nowelizacja z 5 sierpnia nie wprowadza obligatoryjnej mediacji, tylko tak jak powiedziała pani doktor, wprowadza obowiązek sądu skierowania stron do mediacji w jednej kategorii spraw, czyli w spraw z umów o roboty budowlane i ściśle z nimi związanych umów, czyli tych spraw, które rozpoznawane są przez sądy gospodarcze, chociaż pamiętajmy, że niekoniecznie w postępowaniu gospodarczym, bo akurat te sprawy należą do kognicji wydziałów gospodarczych pod względem przedmiotowym, więc nawet jeżeli stroną jest konsument albo Skarb Państwa, to tego rodzaju sprawy także podlegają obowiązkowemu kierowaniu do mediacji. Jak wszyscy wiemy, katalog spraw, który miał być objęty tą regulacją, był szerszy. Były pomysły, żeby to były wszystkie sprawy rozpoznawane w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych. Mówiono o sprawach rodzinnych, co jest istotne w kontekście tych badań, które prowadził pan profesor Waszkiewicz. No, rozwiązanie jest niewątpliwie pilotażowe i próbne i myślę, że sam ustawodawca będzie czekał z niecierpliwością, jak te rozwiązania będą funkcjonować w praktyce. Nawiązując do tego, o czym mówiliśmy, o czym była mowa w pierwszym panelu, no to mamy tutaj rozwiązanie mocno zachowawcze, bo ustawodawca nie wprowadził przecież żadnego rozwiązania, które uzależniałoby dopuszczalność drogi sądowej od wyczerpania możliwości, znaczy postępowania mediacyjnego, tylko wprowadził rozwiązanie, w którym to sąd ma obowiązek kierowania stron do mediacji, czyli jest to rozwiązanie inne niż niewątpliwie te rozwiązania, o których była mowa, zwłaszcza regulacja włoska, już nie mówię o zakresie przedmiotowym. I teraz pytanie, jak to może zadziałać? Jak Państwo pewnie się orientują, reakcje
prawników, zawodowych pełnomocników są zdecydowanie negatywne. To znaczy ta nowelizacja spotkała się z bardzo krytycznymi opiniami, zwłaszcza właśnie prawników procesowych, którzy tutaj przedstawiają tak naprawdę dwie podstawowe grupy zarzutów. Pierwsza grupa zarzutów dotyczy tego, że spora część spraw z umów o roboty budowlane i tych związanych z nimi ściśle umów nie nadaje się do mediacji, bo są to, jak się mówi potocznie, proste sprawy o zapłatę faktury, że tam nie ma potencjału mediacyjnego, tylko pozwany nie płaci, więc nie ma sensu w ogóle kierować takich spraw do mediacji. Druga grupa zarzutów dotyczy tego, że obligatoryjne kierowanie do mediacji, nie będące warunkiem dopuszczalności drogi sądowej, jednak przedłuży to postępowanie. No mówiąc znowu potocznie, że poprzez skierowanie do mediacji sprawa trafi na koniec kolejki, więc efektem w razie niezawarcia ugody będzie to, że na wydanie orzeczenia będzie się czekało dłużej. I w tym zakresie trzeba przyznać autorom projektu i ustawodawcy, że spróbował odpowiedzieć na te dwie wątpliwości. Jeżeli chodzi o te proste sprawy, powiedzmy o zapłatę faktury, to odpowiedź stanowi artykuł 458 z indeksem 3a paragraf 2, z którego wynika, że sąd nie kieruje sprawy do mediacji, jeżeli ma zamiar wydać nakaz zapłaty. Zarówno nakazowy, jak i upominawczy. Te sprawy, które sąd rozpoznaje w postępowaniu nakazowym albo upominawczym, nie są kierowane do mediacji. No i oczywiście to jest niewątpliwie jakaś odpowiedź na te wątpliwości, no bo proste sprawy o zapłatę faktury powinny być w postępowaniu nakazowym albo co najmniej upominawczym rozpoznawane. Inna sprawa jest taka, że wbrew brzmieniu przepisów sądy w Polsce dosyć niechętnie wydają nakazy upominawcze. Wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę, przesłanki negatywne wydania nakazu są dosyć wąskie, ale w wielu sprawach po prostu sąd nie wydaje nakazu upominawczego już. Tak na marginesie trwają prace już na mocno zaawansowanym etapie, żeby wprowadzić automatyczne nakazy zapłaty, które zastąpiłyby postępowanie upominawcze i które byłyby wydawane bez udziału człowieka, bez udziału sędziego ani referendarza sądowego. To trochę na wzór niemiecki, więc zobaczymy co z tego wyjdzie. Więc uważam, że paragraf 2 artykułu 458 z indeksem 3a odpowiada jakoś na te wątpliwości, że sprawy o tę zapłatę faktury nie powinny trafiać do mediacji. Mam wątpliwość, czy potrzebne jest zdanie drugie w tym przepisie, bo ze zdania drugiego wynika, że jeżeli już zostanie wniesiony środek zaskarżenia od nakazu zapłaty, czy to sprzeciw, czy zarzuty w zależności od rodzaju nakazu, to przed wyznaczeniem rozprawy albo posiedzenia przygotowawczego sąd jednak ma obowiązek skierowania sprawy do mediacji. Nie wiem, czy to nie jest przynajmniej w początkowym etapie nadmierna regulacja, żeby te sprawy po środku zaskarżenia w sytuacji, kiedy nakaz został zaskarżony, jednak obligatoryjnie do mediacji kierować. Jeżeli chodzi o drugą wątpliwość, czyli to trafianie na koniec kolejki, mamy przepis dosyć syntetyczny, czyli w sumie taki, jaki powinien być. To wszystko będzie zależało od sądów. Patrzę na panią sędzię Gajdę-Szczyniarską. Jesteś najbliższym sędzią w moim otoczeniu. Bo z paragrafu 3 wynika, że po skierowaniu stron do mediacji sąd podejmuje czynności służące do przygotowania posiedzenia przygotowawczego albo rozprawy. No wiemy, że posiedzenia przygotowawcze z trudem się przebijają, chociaż po nowelizacji z 2023 roku i pewnym uproszczeniu tych przepisów mam wrażenie, że więcej jest posiedzeń przygotowawczych. W ramach projektu nowelizacji KPC, który teraz jest w uzgodnieniach międzyresortowych, jeszcze bardziej proponujemy uprościć przepisy o posiedzeniu przygotowawczym, choćby w ten sposób, że nie będzie ono musiało się kończyć sporządzeniem planu rozprawy, bo nie w każdej sprawie jest to potrzebne, no ale generalnie częściej to jest rozprawa. I teraz z tego przepisu to jest taka dyrektywa do sędziego, że właśnie skierowanie do mediacji nie powinno powodować, że sprawa trafi na koniec kolejki, no bo nawet w Wydziale Gospodarczym sprawy z umów roboty budowlanej to jest jedna z kategorii spraw, więc takie niebezpieczeństwo istnieje.
No, przepis jest bardzo syntetyczny. To sędzia w ramach swojego referatu powinien tak planować właśnie wyznaczanie rozpraw czy posiedzeń przygotowawczych, żeby skierowanie sprawy do mediacji nie spowodowało, że ta sprawa trafi później na rozprawę niż inne sprawy nie z umów o roboty budowlane, które wpłynęły do jego referatu w tym samym czasie. Natomiast żadnych twardych przepisów tutaj nie ma, no i chyba nie mogłoby być, bo to już musiała być bardzo kazuistyczna regulacja. I jeszcze jedna rzecz z tym związana, to jest kwestia odpowiedzi na pozew. To znaczy nie budzi wątpliwości i każdy, kto się zajmował mediacją, zdaje sobie z tego sprawę, że skierowanie do mediacji i jednoczesne zobowiązanie do złożenia odpowiedzi na pozew w krótkim czasie nie sprzyja skuteczności mediacji. Z dwóch przyczyn. Pierwszej, no bo z reguły ci sami prawnicy piszą odpowiedź na pozew, którzy mediują, więc mają mniej czasu na mediację. Druga przyczyna, zwłaszcza w przypadku podmiotów publicznych, mówiąc generalnie, jeżeli już się napisze tę odpowiedź na pozew i tam się pięknie napisze, że powództwo jest całkowicie niezasadne, absurdalne i tak dalej, no to trudniej potem zawrzeć ugodę mediacyjną. I część wydziałów, nawet bez żadnych przepisów, część sędziów gospodarczych bierze to pod uwagę. I tu są dwa sposoby. Pierwszy to wyznaczenie terminu na złożenie odpowiedzi na pozew w jakimś terminie od zakończenia mediacji, na przykład w ciągu 2 tygodni czy miesiąca od zakończenia mediacji. Drugi, być może prostszy, to jest wyznaczenie długiego terminu na odpowiedź na pozew, na przykład 3 miesiące i na wniosek stron, jeżeli mediacja nie zostanie jeszcze zakończona, przedłużanie tego terminu, tak żeby tę odpowiedź na pozew odsunąć na czas po zakończeniu mediacji i uważam, że taka praktyka coraz częstsza według moich obserwacji w sądach jest praktyką dobrą. No i teraz druga część, już zapewniam, że ostatnia, bo wiem, że mamy ograniczenia czasowe. Jakie są perspektywy, jakie są szanse związane z tą regulacją? To jest kwestia dosyć skomplikowana, bo z jednej strony mamy już przecież regulację w jakimś sensie podobną, obowiązującą od kilku lat, czyli przepisy w prawie zamówień publicznych, które przewidują kierowanie do mediacji w sprawach wynikających z umów o zamówienia publiczne, jeżeli WPS przekracza 100 000 złotych. I w związku z tym powstał bardzo silny ośrodek mediacyjny w Prokuratorii Generalnej, gdzie skuteczność tych mediacji jest bardzo wysoka. W mediacji umownych jest około 80%, ze skierowania sądów około 70%, więc biorąc pod uwagę, że to są bardzo poważne sprawy gospodarcze, o setki tysięcy, miliony, a czasem kwoty wielomilionowe, to jest bardzo wysoka skuteczność. Przy czym no, sam jestem mediatorem i jestem naprawdę pełen uznania dla obecnego i byłego kierownictwa prokuratorii, która ten sąd zorganizowała, no ale też zdajemy sobie sprawę, musimy sobie zdawać sprawę, że ta mediacja wstrzeliła się w znakomity moment, to znaczy wstrzeliła się w moment po wybuchu wojny na Ukrainie, kiedy ze względu na wzrost cen materiałów budowlanych, wzrost kosztu robocizny, w zdecydowanej większości spraw to zawarcie ugody jest uzasadnione. Można dyskutować, jaka jest wysokość waloryzacji właściwa, ale zwłaszcza w sprawach waloryzacyjnych takie sprawy z punktu widzenia mediacyjnego są trochę samograjem. To znaczy podmioty publiczne też zmieniły podejście i podchodzą do tego w sposób racjonalny i są skłonne do zawierania tych ugód. No pewnym sprawdzam będzie na następnych kilka lat, bo już widać, że coraz trudniej jest te ugody zawierać. Po pierwsze, że nie ma takich czystych spraw, te żądania wykonawców nie są tak oczywiste. Druga rzecz, no też wszyscy wiemy o stanie finansów publicznych, który być może będzie tutaj też utrudniał. Ale niewątpliwie to było sukcesem. Pytanie, czy może tak być w sprawach z umów o roboty budowlane? Pierwsza odpowiedź na to pytanie zależy chyba trochę od takiego zupełnie praktycznego zagadnienia i podejścia sądów do jednej kwestii, to znaczy kwestii takiej, czy przeciwko skierowaniu do mediacji w sprawie z umowy o roboty budowlane będzie można zgłosić już w pozwie przed skierowaniem do mediacji. W uzasadnieniu projektu nowelizacji takie zdanie się znalazło.
Z rozmów z sędziami i w mojej ocenie własnej to jest dosyć wątpliwe, bo jednak przepis artykułu 183 z indeksem 8 przewiduje termin tygodniowy od skierowania do mediacji. No pewnie praktyka będzie taka, że przeciwnicy mediacji będą składali sprzeciw przeciwko kierowaniu do mediacji już w pozwie, a potem w razie skierowania do mediacji będą taki sprzeciw ponawiać. Co z tym można zrobić? No niewiele, przy czym chciałbym zwrócić uwagę, że w ramach tego pakietu mediacyjnego dojdzie także do istotnej zmiany artykułu 103. Bo w obecnym brzmieniu artykuł 103, jeżeli chodzi o sankcje kosztowe w razie nieuzasadnionej odmowy poddania się mediacji, jest bezzębny. Obecnie to jest uregulowane w paragrafie 2 artykułu 103. Sankcje kosztowe można zastosować tylko w razie oczywiście nieuzasadnionej odmowy poddania się mediacji, a poza tym mogą one obejmować tylko koszty wynikające z tego niepodjęcia mediacji, co jest bardzo trudne do wyliczenia i w związku z tym ten przepis w zasadzie nie jest stosowany przez sądy. Po nowelizacji ta regulacja zostanie przeniesiona do paragrafu 3 artykułu 103. I po pierwsze przesłanka będzie znacznie mniej rygorystyczna, bo to będzie przesłanka, że kto bez uzasadnionej przyczyny nie odmówił poddania się mediacji, będzie mógł zostać obciążony kosztami, czyli już nie bez oczywiście uzasadnionej przyczyny, tylko bez uzasadnionej przyczyny, a po drugie będzie mógł zostać obciążony pełnymi kosztami postępowania, czyli nawet jeżeli sprawę wygra, będzie mógł zostać obciążony kosztami w całości. I mam nadzieję, że sędziowie będą z tego korzystać, bo to też oczywiście ta sankcja jest fakultatywna, nadal w przepisie jest może, ale wydaje mi się dosyć proste zidentyfikowanie, w jakich sprawach powinna być ta sankcja stosowana, a w jakich nie. Jeżeli ktoś wygrywa w całości i sprawa jest oczywista, no to moim zdaniem trudno zastosować taką sankcję, no bo po prostu nie przystąpił do mediacji, no bo nie było żadnego potencjału mediacyjnego. Ale jeżeli, jak to w sprawach z umów o roboty budowlane, wyrok jest taki, powiedziałbym, na obydwie strony, czyli zasądzono połowę roszczenia, 30%, 60%, to myślę, że sąd już ma instrumenty, żeby tę stronę, która odmówiła poddania się mediacji, obciążyć tymi kosztami i stosowanie takiej sankcji byłoby jakimś instrumentem. No druga rzecz, i to jest ostatnie 3 zdania, obiecuję, to jest pewna szansa taka, powiedziałbym, mentalno-edukacyjna, bo ja pamiętam, że jak powstawał ten ośrodek mediacji przy sądzie, przy prokuratorii i te przepisy PZP zaczęły działać, było dosyć podobne podejście tak jak teraz, to znaczy, że to jest w ogóle bez sensu, skierowanie do mediacji, przedłuży postępowanie i stosunek był bardzo negatywny. Teraz z rozmów z prawnikami z rynku, z kancelarii wiem, że w bardzo dużej liczbie spraw prawnicy doradzają swoim klientom, żeby jednak spróbować przystąpić do takiej mediacji, bo po pierwsze no, można bardzo szybko obciągnąć porozumienie, po drugie poziom czy kwalifikacje tych mediatorów sprawiły, że zaczęli się cieszyć na rynku zainteresowaniem, więc to powoduje, że zwłaszcza jeżeli kancelaria, no powiedzmy sobie wprost, ma jakiegoś stałego klienta, o którego dba, to w wielu przypadkach radzi mu przystąpienie do mediacji. Oczywiście, jeżeli to jest klient, powiedzmy, przypadkowy, na którym chce się więcej zarobić, to wtedy takiej dobrej rady nie dostaje, ale w przypadku stałych klientów jest to bardzo, bardzo częste zjawisko. I to jest trochę moim zdaniem przełamanie takiej bariery psychicznej. Znowu nie mamy czasu, wszyscy o tym wiemy, niski kapitał społeczny, strony nie ufają sobie wzajemnie w Polsce, ludzie nie ufają sobie wzajemnie w Polsce, a ja mogę naprawdę ze swojego doświadczenia powiedzieć, że jest naprawdę bardzo duży potencjał mediacyjny i że jeżeli już w sposób umiejętny podejdzie się do prowadzenia tej mediacji, jeżeli nie wiem, poprowadzi się w taki sposób, że ja prawie zawsze robię najpierw spotkania indywidualne, bo zdaję sobie sprawę, że jak zrobię spotkanie wspólne, to przy dużym poziomie konfliktowania to w ogóle może mi się wszystko rozsypać. Jeżeli się trochę z tymi stronami popracuje, no ludzie są jednak racjonalni, więc możliwość zawarcia racjonalnej ugody jest korzyścią, którą będą dostrzegać i tak traktuję ten przepis.
Przy czym no to jest bardzo mały krok w stosunku do tego, o czym mówili nasi koledzy w pierwszym panelu. To z tego wszyscy zdajemy sobie sprawę. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję panie profesorze. Pan profesor powiedział bardzo ważną rzecz, że bardzo często wśród pełnomocników profesjonalnych podkreśla się to, że te mediacje, te sprawy, gdzie mamy sprawę z jednej konkretnej faktury, mają mniejszy potencjał mediacyjny, a COVID pokazał nam wszystkim, mediatorom, że nawet te sprawy z bardzo prostej faktury są, używając sformułowania użytego wcześniej przez pana profesora Pawła Waszkiewicza, bardzo mediowalne i nawet takie proste sprawy, tam również czasami ten potencjał mediacyjny jest. Na koniec naszego panelu głos zabierze pani profesor Katarzyna Gajda-Roszczynialska. Jej referat pokaże nam to, czy w kontekście właśnie naszych rozwiązań konstytucyjnych, a także orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz innych sądów europejskich jest możliwe wprowadzenie mediacji obligatoryjnej, ale w szerszym zakresie niż ona została wprowadzona w tym naszym koncepcji teraz 5 sierpnia 2025 roku. Pani profesor. Dzień dobry Państwu. Serdecznie dziękując za zaproszenie, poproszę o włączenie prezentacji bez zbędnej zwłoki. Przejdę do tej prezentacji. Struktura mojej prezentacji zawiera w pierwszym rzędzie aspekt no, niestety troszeczkę teoretyczny, bo musimy sobie powiedzieć, co rozumiemy przez sformułowania dobrowolności i obligatoryjności, a tych możliwości interpretacji jest dość dużo, a następnie pozwolę sobie Państwu przybliżyć orzecznictwo zarówno ETCP, jak i TSUE co do możliwości ujęcia szeroko rozumianych alternatywnych metod rozwiązywania sporów jako metod obligatoryjnych, również w kontekście naszych uregulowań konstytucyjnych. I szczerze mówiąc, najwięcej czasu chciałabym poświęcić na konkluzję o wymiarze praktycznym, które pozwolą nam stworzyć ramy dyskusji na przyszłość, czyli podejście modelowe co do tego, w jakich granicach przy wyborze potencjalnych rozwiązań możemy się obracać, o jakich formach potencjalnej obligatoryjności możemy dyskutować i jakie może mieć to praktyczne przełożenie na konstrukcje instytucjonalne zawarte z mojej perspektywy przede wszystkim w kodeksie postępowania cywilnego, ale te rozważania mają walor bardziej ogólny, bo mogą być również odnoszone w pewnym zakresie do postępowania karnego czy też postępowania administracyjnego. Nie udało się włączyć prezentacji, ale bez prezentacji też damy radę. Prezentacja ma taki walor, że możecie Państwo po prostu zobaczyć orzeczenia sądów europejskich wraz z sygnatorami, ale jeżeli się nie uda, to poradzimy sobie bez. Szanowni Państwo, definicji mediacji jest tyle, ile mediatorów i ile ośrodków akademickich w Polsce, co najmniej, ale ten element, na którym ja chciałabym się skupić, to jest to, jakie jest umiejscowienie mediacji w systemie naszym wymiaru sprawiedliwości. I od lat 70. w ramach koncepcji sformułowanej przez profesora Cappellettiego mediacja jest traktowana jako alternatywna w znaczeniu uzupełniającej metody wymiar sprawiedliwości, metody rozwiązywania sporów. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że mieliście Państwo możliwość wysłuchania w pierwszym panelu w ramach referatu pana profesora Inchaustiego otwierającego tą konferencję zmiany paradygmatu w tym zakresie. Ten paradygmat, który pojawił się w Hiszpanii, polega na tym, że tak naprawdę mediacja staje się formą komplementarnego rozstrzygania sporów. I to nie o to chodzi, że mediacja czy to, co zostało sformułowane w Hiszpanii jako madr zastąpi sądowy wymiar sprawiedliwości, ale tworzy razem z sądowym wymiarem sprawiedliwości model komplementarny. I to, do czego doszła dzisiaj Hiszpania, nie wiem, czy u nas będzie możliwe do osiągnięcia, czy nie, za wcześnie by o tym mówić, ale w ujęciu hiszpańskim stanowi całkowitą zmianę paradygmatu
zakresie. Proszę Państwa, obligatoryjność mediacji i rozumienie pojęcia mediacji musi rozpocząć się od rozumienia pojęcia dobrowolności. I tutaj my bazujemy w tym zakresie na koncepcjach niemieckich, koncepcjach austriackich. To rozumienie dobrowolności jest rozumiane przez nas przede wszystkim jako przejaw autonomii woli stron. Tak, najpierw mieliśmy koncepcję takie stricte teorię normatywną, legalistyczną, potem przeszliśmy do teorii bardziej, powiedziałabym, otwartej w tym zakresie. Do czego sprowadza się ta koncepcja na dzień dzisiejszy? To oznacza, że w ramach autonomii woli stron, w ujęciu czystym, strony mogą wyjąć spór z sądowego wymiaru sprawiedliwości i przenieść go z sądowego wymiaru sprawiedliwości na sferę swobody umów. Mogą po prostu porozumieć się co do tego, że spór dany chcą rozstrzygnąć w taki, a nie inny sposób. Co związane z naszym systemem, który jest systemem prawa kontynentalnego, to wyjęcie sporu jest możliwe tylko w ramach ich autonomii, dopuszczalnej autonomii woli stron, co oznacza, że te sprawy muszą mieć zdatność ugodową, zdatność mediacyjną. Ten wynik postępowania w ramach alternatywnych metod rozwiązywania sporów powinien prowadzić do czynności w postaci ugody. To oznacza, że te czynności prawne, które nie mogą być tą ugodą objęte, są wyjęte ze zdatności ugodowej czy też zdatności mediacyjnej. Ale dobrowolność to nie tylko autonomia woli stron, to także zasada postępowania mediacyjnego. Co ona oznacza w przełożeniu na postępowanie mediacyjne w ujęciu najszerszym? Ta dobrowolność w kontinuum procedury cywilnej obejmuje aspekt zarówno przystąpienia do mediacji, trwania dobrowolności przez całą procedurę mediacyjną, do efektu finalnego w postaci ugody. I w ujęciu całkowicie klasycznym, który funkcjonował w latach 70., i jak sobie pokażę Państwu orzeczenie ETCP, które to ujęcie jak gdyby zapoczątkowało, zmiana w zakresie tej dobrowolności w kontinuum procesu oznacza już rezygnację z dobrowolności w tym zakresie, ale to nie oznacza, że takie ograniczenie czy też częściowa rezygnacja nie jest dopuszczalna. Takim core, który zawsze musi pozostać, jest ugoda. Czyli są dopuszczalne różne formy ograniczenia dobrowolności, które mogą być traktowane jako potencjalne formy obligatoryjności na etapie wstąpienia w procedurę, na etapie określenia sposobu jej trwania, ale już nie może być ingerencji w sam proces zawierania ugody. Proszę Państwa, skoro przeszliśmy dość szybko do ograniczeń, to powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak to ograniczenie dobrowolności może przełożyć się strukturalnie na formy obligatoryjności. I teraz możemy sobie wyróżnić dwie formy obligatoryjności mediacji, ale również alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Przede wszystkim rozwiązania o charakterze ustawowym. I te rozwiązania o charakterze ustawowym, jeśli chodzi o mediację obligatoryjną, z komparatystyki wynika, że są możliwe dwa. Przede wszystkim są one przyjmowane na etapie tym pierwszym, czyli przed rozpoczęciem postępowania sądowego możliwe jest wprowadzenie obligatoryjnych metod alternatywnych, które powiązane są z koncepcją warunkowej niedopuszczalności drogi sądowej, która wywodzi się jeszcze od profesora Fiericha z XIX wieku, co oznacza, że droga sądowa otwiera się w momencie spełnienia określonych warunków. Tym warunkiem jest wystąpienie na etapie wstępnym alternatywnych metod rozwiązywania sporów. I tutaj formy potencjalnie są dwie. Pierwsze to jest posiedzenie mediacyjne o charakterze informacyjnym, które musi odbyć się przed procedurą i to jest pierwotna koncepcja włoska z 2010 roku, czy koncepcja chorwacka, o której mówił profesor Marko, bądź też
Sądowe postępowanie prejurysdykcyjne, które musi wyprzedzać postępowanie sądowe. Żadna z tych koncepcji, zwłaszcza sądowych postępowań prejurysdykcyjnych, nie jest nowa w naszym systemie prawnym. My mamy szereg postępowań, znaczy szereg, tak się rozpędziłam, pewne postępowania o charakterze prejurysdykcyjnym, które pojawiają się przed wyczerpaniem drogi sądowej w tym zakresie. I ten model, proszę Państwa, tak naprawdę pojawił się w pełnej wersji w reformie Catabri w 2023 roku we Włoszech i teraz w maju w 2025 roku w Hiszpanii. Mamy też możliwość wprowadzenia mediacji obligatoryjnej na mocy umowy. To są tak zwane klauzule, mówię o możliwości potencjalnej, zaraz ją spuentuję dosłownie jednym zdaniem, zwłaszcza w relacjach konsumenckich C2B i B2C, bo jest to po prostu klauzula umowna zawarta w umowie, która podlega kontroli przede wszystkim z punktu widzenia klauzul abuzywnych i orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej względem klauzul tego typu przede wszystkim w umowach konsumenckich jest takie, że są to klauzule uznawane bardzo często za niedozwolone, tak jak klauzule arbitrażowe w odniesieniu do relacji B2C. Mając, proszę Państwa, ogląd tego, o czym mówimy, czyli mniej więcej sformułowania tego, co rozumiemy przez dobrowolność i obligatoryjność, przechodzimy do artykułu 45 Konstytucji, który wszyscy doskonale znamy. I z tego artykułu 45 Konstytucji wynika nam nie mniej, nie więcej, tylko prawo do sądu w znaczeniu wszczęcia procedury cywilnej. I tutaj, patrząc na artykuł wyłącznie 45 Konstytucji, nie mamy możliwości powiedzenia, że artykuł 45 Konstytucji należy rozumieć w taki sposób, że on zapewnia nam, gwarantuje nam jako nasze prawo podmiotowe prawo do innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Ale nasz paradygmat konstytucyjny jest jednakże troszeczkę szerszy niż artykuł 45 Konstytucji. To jest także artykuł 77 ustęp 2, 78, 173, 175, 177 i 178 Konstytucji. Teraz jak należy na to spojrzeć? Ano dwojako. Po pierwsze, w kontekście prawa unijnego, do którego zaraz dotrzemy, z którego wynika szersze rozumienie access to justice niż prawa do sądu, albowiem w rozumieniu europejskiego access to justice mieści się również dostęp do wszelkich pozasądowych metod rozwiązywania sporów. Na gruncie naszej konstytucji, tak jak powiedziałam, z punktu widzenia 45 Konstytucji taka interpretacja byłaby zbyt daleko posunięta. Ale istnieje z drugiej strony na gruncie przepisów konstytucyjnych i to tutaj doktryna w tym zakresie jest zgodna, obowiązek do takiego ukształtowania wymiaru sprawiedliwości, żeby zapewnić dostęp do alternatywnych metod rozwiązywania sporów w tym zakresie. Rodzi się zatem pytanie, czy skoro na gruncie naszej konstytucji to nie jest prawo podmiotowe, bo tak tego kwalifikować na dzisiaj, patrząc na artykuł 45 Konstytucji, kwalifikować nie możemy, to czy patrząc na prawo europejskie, jeżeli chodzi o orzecznictwo TSUE, jeśli chodzi o orzecznictwo ETCP, możemy potraktować prawo do alternatywnych metod rozwiązywania sporów jako prawo podmiotowe, a dlaczego to ma znaczenie, zaraz do tego przejdę. Proszę Państwa, w pojęciu sprawy mówimy o sprawach cywilnych, sprawach karnych, sprawach administracyjnych i to, co chciałam zastrzec od razu w wypowiedzi TSUE i ETCP, TSUE wypowiada się wyłącznie co do spraw cywilnych w kontekście mediacji obligatoryjnej. Nie ma wypowiedzi w odniesieniu do spraw karnych, do spraw administracyjnych. Jeśli chodzi o ETCP, nie ma wypowiedzi ETCP, które dotyczą bezpośrednio mediacji obligatoryjnej, a dlaczego, to zaraz do tego dojdę. Natomiast wypowiedzi tyczą się ogólnie na gruncie artykułu 6 prawa do sądu, spraw cywilnych, spraw karnych
w tym zakresie. Jaka była baza? Orzeczenie w sprawie Golder z 1975 roku. Zasada praworządności zakłada, aby w sprawach cywilnych zagwarantować prawo do sądu poprzez dostęp do sądów cywilnych. I to jest baza do interpretacji artykułu 6 konwencji z punktu widzenia dostępności praw. To jest podstawowe forum w rozumieniu konwencji do rozpoznawania spraw i tak naprawdę na gruncie konwencji ETCP nie przewiduje jako podstawowego innego forum. Niemniej jednak Europejski Trybunał Praw Człowieka dopuszcza możliwość ograniczenia z uwagi na inne wartości prawa do sądu rozumianego jako prawa podmiotowego przy uwzględnieniu pewnych warunków. No i proszę Państwa, tak naprawdę w 2025 roku powstało szereg artykułów, które wskazują, jakie te wartości powinny na gruncie konwencji być przy uwzględnianiu dopuszczalności alternatywnych metod rozwiązywania sporów jako alternatywy koegzystującej razem z sądowym wymiarem sprawiedliwości. I wskazuje się, że tak naprawdę to jest ważenie pewnych wartości, oczywiście jak szybkość, taniość, ale tak naprawdę to jest ważenie pozornie sprzecznych interesów. Dlaczego? Dlatego, że od 1975 roku do 2025 roku w ramach prawa podstawowego mieści nam się prawo do sądu rozumiane jako prawo do skutecznego środka prawnego. I ten element skutecznego środka prawnego otwiera nam na gruncie konwencji furtkę do wpuszczenia na gruncie konwencji alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Po drugie, mamy jeszcze element taki, że tak naprawdę Europejski Trybunał Praw Człowieka znajduje się w swoistej relacji razem z TSUE w Luksemburgu. Ta relacja polega na tym, że orzeczenia tych sądów europejskich wzajemnie się uzupełniają i inspirują. Jeśli Państwo popatrzycie na orzecznictwo Luksemburga i Strasburga, bardzo rzadko te orzeczenia pozostają w sprzeczności. Jak to pisze profesor Kuhn-Lenartz, jedno stanowi taką inspirację, czy też gwiazdę przewodnią dla orzecznictwa drugiego sądu. Na gruncie TSUE, zaraz punktowo przejdę do orzeczeń, ta mediacja obligatoryjna i formy obligatoryjne są dopuszczalne. Natomiast dlaczego tak naprawdę frontalnie nigdy ETCP nie wypowiedział się co do tego, że te formy obligatoryjne są dopuszczalne bądź niedopuszczalne? Dlatego, że ETCP wyznaczył granice. Te granice to jest realizacja prawa do sądu, kwestia, co się sprowadza do kwestii braku przedawnienia, co się sprowadza do adekwatności sądów, co się sprowadza do tego, że prawo do sądu jest zapewnione w rozsądnym terminie. Prawo do sądu zapewnione w rozsądnym terminie jest, bo bardzo często mediacja nie wlicza się do czasu trwania postępowania. Droga sądowa nigdy nie jest definitywnie zamknięta. Dlaczego? Dlatego, że albo przechodzimy do drogi sądowej, albo jest konieczne sądowe zatwierdzenie. Tak? Jeśli jest sądowe zatwierdzenie, to nadal jest element sądowy w tym zakresie. Więc tak naprawdę nie wiem, czy kiedykolwiek frontalnie przy naruszeniu prawa do sądu pojawi nam się orzeczenie frontalne ETCP w tym zakresie. Stąd też, proszę Państwa, dopuszczalność mediacji obligatoryjnej. Myślę, że potencjalnie jest możliwe, aby była zapewniona realizacja szóstki w tym zakresie, ale to wymaga bardzo szerokiej analizy legislacyjnej, na którą w tym momencie nie mamy czasu. To jest coś, o czym powiedział tak naprawdę profesor Inchausti w swoim wystąpieniu wstępnym, że idea jest świetna, natomiast legislacyjnie, jeśli przejdziemy do szczegółów, to te szczegóły po prostu są źle wypracowane. I aby standardy na gruncie ETCP były zachowane, to te standardy po prostu muszą być odpowiednie. TSUE, 3 orzeczenia. Pierwsze orzeczenie, 2 w sprawach włoskich, nie poświęcę im dużo czasu. Pierwsze z 18 marca
2010 roku, które przesądziło, że na gruncie dyrektywy europejskiej dopuszczalna jest interpretacja, w szczególności artykułu 5 tejże dyrektywy, w taki sposób, że państwa członkowskie mogą wprowadzić obligatoryjną mediację do systemu. Kolejne orzeczenie, razy dwa mi się wkleiło, a nawet tak, omówienie sobie zostawimy na potem. To, do czego chciałam wrócić, orzeczenie 14 czerwca 2017 roku. Kwestia takiego uregulowania, które wprowadzi nam warunkową niedopuszczalność drogi sądowej. I ostatnie orzeczenie, orzeczenie 7 Izby z 3 września 2024 roku w sprawie C658/23, to jest tak zwana sprawa rumuńska, która wskazała, że nawet jeżeli w świetle konstytucyjnych standardów mogłaby zaistnieć wątpliwość, a nawet jeżeli Trybunał Konstytucyjny orzekł, że rozwiązanie związane z wprowadzeniem obligatoryjności mediacji do systemu prawnego jest niezgodne z konstytucją, to konieczność do zapewnienia skutecznego środka prawnego na gruncie dyrektywy o mediacji powoduje, że takie orzeczenie nie powinno być stosowane. Proszę Państwa, przechodząc do konkluzji dla mediacji obligatoryjnej, co zostawiam sobie 2 minuty, może prowadząca panel mi pozwoli. Minuta, no dobra, będę się targować, jestem z Krakowa. Jest takie 5 punktów, na których chciałabym się skoncentrować. Jedno, proszę Państwa, to określenie tego pojęcia relacji access to justice, a prawo do sądu. I tego, co też powiedział profesor Inchausti w wystąpieniu, a następnie profesor Hau zupełnie drugą stronę. Zwróćcie Państwo uwagę, w Hiszpanii rozwinęliśmy się w takim sposób, że doszliśmy tak naprawdę w pewnym sensie do dejudykacji wymiaru sprawiedliwości, a raczej sporów cywilnych w tym zakresie. Czyli powiedzieliśmy sobie, że ADR-y obligatoryjne stanowią równorzędne forum do rozpoznawania sporów cywilnych. Druga strona to profesor Hau, który mówi, bardzo przepraszam, ale ja podzielam to orzeczenie z 75 roku ETCP i mówię, że podstawowym forum do rozpoznawania spraw cywilnych zawsze jest sąd cywilny. Nie ma innego podstawowego forum, innego podstawowego forum być nie może. To pierwsze pytanie, na które w ramach dyskusji co do tego, czy i jakie obligatoryjne metody rozwiązywania sporów chcemy mieć, musimy sobie postawić. Drugie pytanie, proszę Państwa, to jest o ten zakres dobrowolności. Czy my chcemy, czy zakres obligatoryjności, czy my chcemy, tak jak profesor Dziurda mówił w swoim referacie, zacząć od miękkich środków, bo tak naprawdę obligatoryjne skierowanie w trakcie postępowania cywilnego to też jest jakaś forma obligatoryjności. Tak? Oczywiście nie ta sensu stricte związana z dopuszczalnością drogi sądowej, ale taka, która może wytworzyć zmianę mentalności społeczeństwa i spowodować akceptację pewnych rozwiązań. Czy też chcemy od razu iść na ostro i zrobić jak Hiszpania i powiedzieć wszystko do obligatoryjnych metod w pełnym zakresie, inaczej nie otworzy nam się droga sądowa. Trzecia kwestia, kształt tego, czy chcemy to ująć systemowo, tak jak zrobiła Hiszpania i powiedzieć, każda sprawa, tutaj nie miałam okazji podyskutować z profesorem Inchaustim, ale to też oznacza to, że takie sprawy, które nie mają zdatności mediacyjnej, lądują. Pytanie jest takie, jaki jest outcome, no bo to nie może być ugoda, więc co to jest? Tak? Czy też chcemy zrobić to punktowo, tak jak jest we Włoszech, wybrać poszczególne kategorie spraw i powiedzieć, idziemy do mediacji obligatoryjnej. Jeśli sprawy, no to kolejne 5. pytanie, jakie sprawy, które, z jakiej dziedziny, bazowane na tej mediowalności, o której mówiliśmy, które mają najlepszy rezultat, czy wybierane w jakiś inny sposób. I 2 ostatnie zdania. Pierwsze zdanie, osobiście stoję na stanowisku, że żeby to w jakiejkolwiek formie obligatoryjności zafunkcjonowało, musi być związane z sensownym rozwiązaniem co do kosztów. Nigdy nie zafunkcjonuje inaczej. I ostatnie zdanie,
największym zagrożeniem będzie to, jeśli powstanie mechanizm alternatywnych metod o charakterze obligatoryjnym, w tym obligatoryjnej mediacji, który stworzy własną procedurę dla procedury i nie doprowadzi do tego, do czego doprowadzić powinno, czyli do zapewnienia rozwiązania, rozstrzygnięcia sporu dla stron. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję pani profesor. Bardzo chciałam przerwać, ale nie miałam sumienia, ponieważ wystąpienie było bardzo wartościowe i to, co powiedziała pani profesor Inchausti też to podkreślał. Obligatoryjność mediacji może spowodować również zbudowanie kultury mediacji w państwie i myślę sobie, że w tym kontekście każda próba wprowadzenia obligatoryjnej mediacji powinna być oceniana pozytywnie i cieszę się, że pani profesor odniosła się też trochę do głosów sceptyków w zakresie właśnie wprowadzania mediacji obligatoryjnej w kontekście tego, czy istota mediacji pozwala nam na wprowadzenie mediacji obligatoryjnej i czym w ogóle ta obligatoryjność mediacji jest. Szanowni państwo, ponieważ dobiegamy do końca naszego panelu, to ja bym chciała zapytać naszych prelegentów na koniec o jedną rzecz. Jakie państwo macie wnioski w zakresie mediacji obligatoryjnej? Czy my bez mediacji obligatoryjnej jesteśmy w stanie zbudować tę kulturę mediacji w Polsce i jak daleko idące działania ministerstwa, działania ustawodawcy powinny być w tym zakresie? Pani profesor, może od pani profesor zaczniemy, skoro pani profesor już... To taki duży kaliber tego pytania był. Nie przedstawię państwu w odpowiedzi na to pytanie gotowego projektu ustawy, bo to chyba tak należałoby spuentować tę dyskusję w tym momencie. Natomiast ja spuentuję to w taki sposób. Uważam, że najlepszym rozwiązaniem, które jest możliwe w tej chwili, są pilotaże bądź pilotażowe projekty w tym zakresie. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że do każdej legislacji trzeba podchodzić z należytą starannością i po przemyśleniu wszystkich rozwiązań. Uważam, że nie jesteśmy dzisiaj gotowi na to, co zrobiła Hiszpania. Zresztą profesor Inchausti powiedział, że oni z rozwiązaniami byli gotowi w 2020 roku do ich wprowadzenia. Tak? A w 2025 roku powiedział nam, że rozwiązania te delikatnie rzecz ujmując legislacyjnie są niedoskonałe. Tak? To jest cytat. Natomiast to, co tutaj pan profesor Dziuda opisał i zaproponował, uważam, że warto się zastanowić nad punktowymi zmianami, które wprowadzą na dzisiaj jakieś formy obligatoryjności w odniesieniu do konkretnych kategorii spraw, bądź też, co się dzieje już wiem w wielu sądach w Polsce i bardzo w to prezesi na poziomie okręgu apelacji są zaangażowani, w rozpowszechnienie mediacji. Tak? I to jest drugi element, który powinien być podjęty, co nie zmienia elementu trzeciego, to znaczy uważam, że to, co pan profesor Rylski był uprzejmy dzisiaj zapoczątkować, czyli rzeczywista dyskusja o kształcie, zakresie, wadach, zaletach wszystkich rozwiązań, o tym, jak to ukształtować legislacyjnie, bo nie mamy czasu teraz o to dyskutować, czy to powinien być zwrot, czy to powinno być odrzucenie, jakie powinny być sankcje kosztowe, za co te sankcje kosztowe powinny być, w jakim zakresie jest wpływ na przedawnienie całości, w jakim i tak dalej, i tak dalej. Możemy sobie je mnożyć, tak? Ale uważam, od czegoś trzeba zacząć, te kroki powinny być konkretne i kolejne i na pewno uda nam się dojść do konstruktywnych rozwiązań. Dziękuję. Panie profesorze. Ja odpowiem bardziej radykalnie niż pani profesor, to znaczy uważam, że bez takich wyraźnych impulsów ustawodawczych za mojego życia nie osiągniemy sytuacji, kiedy mediacja się rozpowszechni. Po prostu, znaczy, no nie.
To nie jest niczyja wina, no wspominałem, to nie ma na to czasu, ale no wszyscy wiemy, jakie jest nastawienie, jaki jest niski kapitał społeczny, jak ludzie sobie nie ufają, a z drugiej strony tam, gdzie się te impulsy stworzy, jak w przypadku właśnie tej mediacji w sprawach zamówień publicznych, okazuje się, że można, więc uważam, że ustawodawca powinien być bardziej odważny w tych próbach. I druga rzecz, to co padło, no zupełnie niezrozumiała polityka w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o koszty. No, z jednej strony próbujemy mediację promować, z drugiej strony obniżenie maksymalnej opłaty do 100 000, której tak naprawdę nikt nie uzasadnił, dlaczego tak się stało, więc tak naprawdę no, wydaje się, że te rozwiązania jakby były wprowadzone po to, żeby właśnie zniechęcać do mediacji, no bo postępowanie sądowe w Polsce jest tanie, mamy limitowane koszty zastępstwa procesowego, czego nie ma w systemach prawnych, zwłaszcza common law, więc też nie jest drogie wynagrodzenie prawników, a jeszcze jak spadną odsetki ustawowe, miejmy nadzieję, że tak będzie, no to już ostatni argument legnie. No też o tym nie powiedziałem, ale sukces mediacji, zwłaszcza tych dużych w ostatnich latach, to też jest kwestia odsetek. No jak odsetki były w wysokości 11%, no to miało wpływ na to, żeby poważniej się zastanowić nad szybszym rozstrzygnięciem sporu. Ale jak ten argument jeszcze odpadnie, przy niskich kosztach, przy dramatycznie niskich kosztach zastępstwa, które podlegają zwrotowi, no to nie ma takich zachęt, powiedziałbym, systemowych, więc moim zdaniem ustawodawca powinien śmiało wspierać mediację, bo to jest w interesie wszystkich. A systemy common law, powiedzmy tylko tyle, że rzeczywiście dopiero po podwyższeniu tych stawek opłat sądowych ta mediacja realnie rozpoczęła swój bieg. Panie Łukaszu. Ja się zgodzę, że mówienie o popularyzacji mediacji, mówimy o popularyzacji mediacji od 20 lat i nic się nie zmienia trochę, więc bez konkretnych działań legislacyjnych na pewno nic się nie zmieni. Ale wydaje mi się, że powinniśmy też się zastanowić trochę, zrobić krok wstecz i się zastanowić w ogóle, po co nam ta obligatoryjność. To znaczy, czego my od niej oczekujemy? Czy tego, że będzie udrożni nam system sądowy, czy że będzie taniej, czy może widzimy wartość samej mediacji jako takiej? Tak? No bo jeżeli to ma udrożnić nam system i więcej spraw ma być szybciej procedowanych, no wiemy, że to się raczej nie wydarzy przez mediację. Mamy doświadczenie z innych krajów, że to nie jest ten element. Nie po to mamy mediację. Więc brakuje mi też często pytania, po co nam w ogóle ta obligatoryjność? Dziękuję uprzejmie. Nie wiem, czy jest z nami pan profesor Paweł Waszkiewicz. Jeżeli jest, panie profesorze? Jestem, pani dyrektor, przysłuchuję się i czekałem, czy będę miał szansę też wypowiedzieć się na koniec. To ja nie mam najmniejszych wątpliwości co do tego, że jednak jeżeli liczymy na to, że to się będzie zmieniać szybciej niż dotychczas, bo rzeczywiście wzrasta liczba spraw, które są kierowane do mediacji, wzrasta liczba też spraw mediacji umownych, natomiast ten przyrost naturalny przez ostatnich 20 lat nie przyniósł jakichś oszałamiających wyników. Na pewno nie takich, jakie były oczekiwania, jakie są też oczekiwania związane z mediacją. I niezależnie tutaj jakby w małej kontrze do magistra Łukasza, uważam, że niezależnie od tego, czy celem jest upowszechnianie tego sposobu rozwiązywania sporów i konfliktów i de facto oddawanie tego ludziom i zwiększanie zaufania społecznego, czy też pewna jednak pomoc, odciążenie wymiaru sprawiedliwości w przypadku tych spraw, które mogą być tą metodą rozwiązane. Także jeżeli tylko ustawodawca by może kierował się, to jest moje takie myślenie życzeniowe oczywiście, ale gdyby kierował się bardziej przejrzystymi kryteriami wyboru tych spraw i podejmowania tych decyzji, bo to, czemu służył projekt realizowany na zamówienie Ministerstwa Sprawiedliwości, o którym opowiadałem, to miało się opierać właśnie być taki typowe evidence-based policy, czyli poszukanie i tych spraw mediowalnych, i tych spraw, które mogłyby mieć największe znaczenie społeczne, a zarazem
nie będących marginalne liczbowo, czyli tych spraw, które też obciążają system wymiaru sprawiedliwości. Także zdecydowanie tak z mojej strony. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie profesorze. No, wszyscy tutaj obecni mamy nadzieję, że ten panel pokazał trochę, że ta odwaga w konstruowaniu, kształtowaniu modeli obligatoryjności mediacji no jest co najmniej dobrze widziana. Więc z taką odwagą myślę, że zostawiamy państwa. Teraz czas na przerwę, dłuższą przerwę, ponieważ... Dzień dobry, szanowni państwo. Witamy państwa serdecznie na trzecim, już ostatnim panelu. W tym panelu porozmawiamy o tym, jak ta obligatoryjność mediacji jest widziana z perspektywy trzech różnych zawodów: mediatorów, sędziów oraz pełnomocników. W tym zakresie moimi gościniami będą w pierwszej kolejności pani sędzia Anna Piotrowska, prezeska Sądu Okręgowego w Opolu oraz koordynatorka do spraw mediacji w tym właśnie sądzie. Sędzia z wieloletnim doświadczeniem orzeczniczym, orzekała m.in. w sprawach cywilnych, egzekucyjnych, pracowniczych, a obecnie w sprawach gospodarczych. Pani sędzia jest znana z tego, że od wielu lat jest zaangażowana w promowanie mediacji, zarówno w swoim województwie, w swoim sądzie, jak i w całej Polsce. Bardzo się cieszymy, że pani sędzia do nas dzisiaj dołączyła. Drugą prelegentką, która łączy się z nami online i mam nadzieję, że się słyszymy, jest pani mediatorka. Ja słyszę. Dzień dobry. Jest pani mediatorka Magda Belwon, mediatorka, wykładowczyni akademicka, certyfikowana trenerka action learningu i facylitatorka. Od 2007 roku aktywnie prowadzi mediację, specjalizując się w sprawach gospodarczych, pracowniczych oraz cywilnych. Jest mediatorką Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz członkinią Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Jest jedną z inicjatorek idei salonu mediatora, czyli cyklicznych spotkań dla praktyków mediacji i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Cieszymy się pani Magdo, że jest pani z nami. Ostatnią prelegentką pani doktor, pani mecenas Magdalena Romanowska, radczyni prawna, mediatorka wpisana na listę stałych mediatorów w Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, na liście prowadzonej przez prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie oraz w Małopolskim Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Pani mecenas jest autorką rozprawy doktorskiej pod tytułem Konflikty podmiotów gospodarczych, a stosowanie w aspekcie wspólnotowym nowoczesnych narzędzi rozwiązywania sporów, a także innych licznych publikacji na temat m.in. właśnie mediacji. Ja nazywam się Anna Bisz-Kordonec, jestem mediatorką oraz dyrektorką Śląskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji i poprowadzę ten panel. Szanowni Państwo, ten panel będzie trochę inaczej wyglądał niż poprzednie dwa panele, ponieważ nie będzie zupełnie referatowy. Z paniami prelegentkami umówiłyśmy się tak, że ten panel będzie w pełni dyskusyjny i nasza dyskusja będzie prowadzona właśnie wokół kilku tematów. Ale zaczniemy od jednego pytania trochę otwartego. I jeżeli Państwo pozwolicie, zaczniemy od pani Magdy Belwon, która z nami się łączy. Wiemy już, że osoby, które słyszą nas online na transmisji, mają delikatny problem z pogłosem. Pani Magdo, gdyby pani wiedziała, że tak jest i mówiła może delikatnie wolniej, żeby wszystkie osoby mogły panią dokładnie słyszeć. Szanowne panie, pan profesor Marcin Dziurda zrobił delikatne wprowadzenie, co nas wszystkie bardzo cieszy, ponieważ rzeczywiście te poprzednie panele mocno nam ułatwią dzisiaj pracę. Zrobił lekkie wprowadzenie do tego, co wprowadziła regulacja z 5 sierpnia 2025 roku w zakresie mediacji, obligatoryjności, jakkolwiek to nie nazwać, obligatoryjności mediacji. I teraz z punktu widzenia pań doświadczenia, pań zawodów, jak oceniają panie te regulacje? I zaczniemy od pani mediatorki Magdy Belwon. Tak, dzień dobry Państwu. Ja będę starała się mówić wolno, mam słuchawki, więc mam nadzieję, że tutaj takiego pogłosu nie będzie. Domyślam się, że pani mecenas mówi tutaj o kwestiach związanych z
planowaną obligatoryjnością mediacji. Natomiast czy ja to odczuwam? Przyznam szczerze, że na ten moment jeszcze chyba nie aż tak bardzo i nie aż tak mocno, ze względu na to, że ja już jakiś czas temu też przestawiłam się i poszłam w kierunku mediacji umownych, które są, gdzie strony same decydują się przed wszczęciem postępowania sądowego na rozpoczęcie mediacji, zanim zdecydują się na sąd. Więc tutaj też trudno mi się odnieść, czy sprawy sądowe mnie zalały, natomiast myślę, że może być to ciekawe rozwiązanie, zwłaszcza, że dość dużo się o tym mówi, bo tutaj też odnosząc się może do tego wstępu pani moderatorki odnośnie kwestii idei salonu mediatora, to ja przygotowując się do spotkania z Państwem sięgnęłam do swoich notatek i do wydarzeń, które były organizowane w naszym Sądzie Okręgowym w Gdańsku. No i w roku 2013 była na terenie naszego sądu okręgowego zorganizowana debata oksfordzka pod tytułem Obligatoryjność mediacji, mit czy rozwiązanie przyszłości. No i okazało się, że już wtedy debatowaliśmy nad tym tematem. Od tego czasu minęło sporo czasu, więc jak widać temat cały czas jest na bieżąco, na czasie. No i zobaczymy, co on tym razem nam przyniesie. Dziękuję pani mediator. W takim razie pani mecenas. No, słychać mnie? Dobrze. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, ja jestem bardzo podekscytowana tymi zmianami, które przyjdą w przyszłym roku, ale też no, my się skupiamy na jednym elemencie zmian do kodeksu postępowania cywilnego, a pojawiły się też inne, które wydaje mi się, no, o których trzeba wspomnieć i które też nam pomogą. Kwestia protokołów elektronicznych, tak, no, dla mediatorów, kwestia ugody podpisywanej elektronicznie, kwestia innego zorganizowania, składania wniosków, to wszystko jest w pakiecie, który pomoże też mi jako pełnomocnikowi pewne rzeczy z klientami przepracowywać. Natomiast no, ten element, na którym się dzisiaj skupiamy, tej słynnej obligatoryjności mediacji, i tutaj bardzo dziękuję, że wspomniałyśmy pana profesora Dziurdę, bo rzeczywiście wydaje mi się, że trzeba sobie na początku powiedzieć, co my mamy na myśli, mówiąc, że ta mediacja będzie obligatoryjna. I jeżeli nawet ma to być używane jako obligatoryjna, to ja jestem bardzo za, bo po tylu latach próby wprowadzenia jakiegoś takiego stałego rozwiązania no ja tutaj o życiu gospodarczym przede wszystkim będę mówiła o przedsiębiorcach, to nawet ci, którzy chcieli, a to nie mogą, bo druga strona się nie zgadza. Więc ta obligatoryjność by bardzo rozwiązałaby wiele problemów moich klientów przynajmniej, a oczywiście no nie każda mediacja się kończy ugodą, ale przynajmniej ta możliwość porozmawiania, jakiejś próby poszukiwania rozwiązania problemu jest na pewno lepszym rozwiązaniem niż żadna rozmowa. Więc tak, jak najbardziej, tak, oczywiście jest kwestia pewnych szczegółów, dopracowania detali, natomiast kierunek według mnie bardzo dobry. Dziękuję. Pani sędzio. Proszę Państwa, pan profesor Dziurda powiedział, że spotkał się z krytycznymi uwagami pełnomocników. Ja osobiście powiem, że nie słyszę takich, a sędzią gospodarczym orzekającym również w sprawach o roboty budowlane jestem 20 lat, w tym sprawach pierwszoinstancyjnych, drugoinstancyjnych. Zajmuję się mediacją również 20 lat, od 2006 roku chyba takim nieformalnym trochę koordynatorem do spraw mediacji, potem w 2016 roku już na takim stanowisku, ale robiłam dokładnie to, co wcześniej. Proszę Państwa, czy mediacja obligatoryjna dzisiaj w takim wymiarze, jaka weszła do kodeksu postępowania cywilnego, chociaż tak naprawdę przepisy zaczną obowiązywać od 1 marca, jest szansą dla sądów, jest szansą dla stron postępowań? Moim zdaniem na pewno
nie jest to żadna wada i żadnej szkody takie rozwiązanie nie przyniesie. Zwłaszcza to, z którym mamy do czynienia, czyli tak naprawdę nie mediacja obligatoryjna, a oblig po stronie sądu skierowania stron do mediacji i dania im szansy. W zasadzie, proszę Państwa, to rozwiązanie trochę się różni i jest lekkim krokiem, małym krokiem naprzód do tej mediacji obligatoryjnej, o której dzisiaj tu żeśmy rozmawiali. Pani profesor Gajda-Roszczenialska przedstawiała nam, że w zasadzie chyba nawet nie ma jakichś konstytucyjnych przeciwwskazań naruszenia prawa do sądu, gdybyśmy tak wprowadzili, ale to rozwiązanie, które ustawodawca zdecydował się przyjąć, jest jedynie małym krokiem naprzód wobec tego, co się wydarzyło 1 stycznia 2016 roku. Wtedy, proszę Państwa, w 2015 roku bardzo intensywnie wszyscy dyskutowaliśmy, ja też brałam udział w pracach Komisji Sejmowej, nad przepisami, które ostatecznie weszły w życie, czyli obligatoryjnym spotkaniem informacyjnym, prawda? Po to, żeby strona, zanim powie, że nie chce mediacji, musiała się dowiedzieć, na czym polega mediacja, jakie są jej korzyści i dlaczego warto z tego skorzystać. Bardzo długa była wówczas również dyskusja, czy nie pójść krok dalej. Nie zdecydowaliśmy się wówczas jako polskie państwo na to, czy dobrze, czy źle. Myślę, że dobrze z tej perspektywy 10 lat, ponieważ nasze doświadczenia pokazały, że można to zrobić. Wtedy obawialiśmy się ogromnie tego, że z racji naszej natury Polaków, no niestety trochę jesteśmy społeczeństwem postkomunistycznym i jeśli państwo nam coś narzuca, to my automatycznie mówimy nie, my tego nie chcemy. W związku z tym wydaje mi się, że te doświadczenia przez 10 lat związane z tymi spotkaniami informacyjnymi, z promowaniem bardzo intensywnie mediacji, bo to nie jest tak, i tutaj moja wypowiedź kieruje do pana Łukasza, pozwoli pan, że tak się do pana zwrócę. Przez te 20 lat naprawdę bardzo dużo się w tym zakresie zmieniło i wykonaliśmy ogromną pracę. Tą pracę wykonali pełnomocnicy, sądy i na to przyczyn jest bardzo wiele, choćby to, że rynek prawników jest bardzo trudnym rynkiem. Oni też muszą poszukiwać nowych rozwiązań, nowych ścieżek rozwoju i gdzieś zacząć funkcjonować. Powiem o jednej rzeczy, dla której ja bardzo się cieszę, że wchodzi ten obowiązek skierowania sprawy do mediacji i coś w rodzaju tej obligatoryjnej mediacji. Otóż, proszę Państwa, jeśli chodzi o sędziów, bo tutaj w imieniu sędziów się wypowiem, jakie są przeszkody, no bo też mówimy o tym, że jest ogromny opór sędziów w kierowaniu spraw do mediacji. I on owszem jest. Ja sobie obserwuję na przestrzeni bardzo wielu lat różne argumenty i takie mity, które były tworzone, powtarzane nawet jak mantra, dlaczego sędziowie nie kierują. I zawsze był jakiś taki argument na początku, bo mediacja kosztuje. Gdyby mediacja była bezpłatna, to na pewno byłoby to możliwe i szersze byłoby korzystanie. Był czas, nie można zwolnić strony, nawet zwolnionej od kosztów sądowych, jak w sprawach alimenty, rodzinnych czasami, że i tak musi ponieść koszty mediacji, w związku z tym no, to jest ta przeszkoda i bariera, dlatego sąd nie kieruje, a ludzie nie chcą mediować. I proszę Państwa, w Sądzie Okręgowym w Opolu w 2013 roku przeprowadziliśmy taki program pilotażowy. Mediacja to nic nie kosztuje, choć nie było podstaw jakby takich ustawowych, ale sąd finansował 3 spotkania mediacyjne w sprawach rodzinnych tu rozwodowych w Sądzie Okręgowym. I co się okazało? Okazało się, że owszem, wzrosła liczba mediacji dwukrotnie, ale liczby bezwzględne pokazały, że to było z 30 na 60 spraw rocznie. Pokazało to jedno, że nie, to nie była ta bariera, o której się mówiło, za którą sędziowie trochę się chowali i mówimy, nie, to się nie uda, strony nie zapłacą, to jest problem. Kiedy w 2016 roku zmieniono zasady i już można stronę zwolnić z kosztów, ta strona zwolniona ustawowa też nie ponosi kosztów mediacji, no, pojawiły się nowe argumenty. Gdyby mediacja była obligatoryjna, to na pewno wtedy strony by musiały iść do tej mediacji. W czym jest problem? Co to pokazuje, proszę Państwa?
W sędziach nasz trochę jest taki opór, ale to nie tylko w sędziach, w pełnomocnikach również. Poświęcenia własnych emocji i ofiarowania ich na sprawowanie tego wymiaru sprawiedliwości. Bo żeby kogoś namówić do mediacji, to trzeba naprawdę wydatkować dość dużą ilość własnej, dobrej, pozytywnej energii. Czasami na marne, bo mitło to się nie uda przekonać stron. I wydaje mi się, że tutaj to, o czym mówił tutaj pan profesor, potrzebujemy sędziów, którzy są bliżej ludzi. Ja proponuję tak, choć zejdźmy i wyjdźmy z tej wieży z kości słoniowej. Zejdźmy z tego podwyższenia na sali rozpraw, prawda? Nawet takie symboliczne likwidowanie tych podestów już by pozwoliło, że jesteśmy bliżej z tymi stronami. W 2019 roku weszło wiele bardzo dobrych rozwiązań, zmian regulacji prawnych związanych z postępowaniem sądowym, który ma na celu poprawę komunikacji sądu ze stronami postępowania. Żeby wszystkie strony czuły się naprawdę wysłuchane, ale to wymaga ogromnej pracy od strony sądu. Sąd i sędzia musi się przygotować, zadawać pytania, dociekać istoty sporu. Dzięki temu może stronom pokazać i dać nawet powiedzieć, jaki przewiduje wynik sprawy na ten moment. To jest ogromne narzędzie i możliwość, z którego można korzystać, gdzie strona, która dowie się, jaki sąd ma pogląd na sprawę, jak to dzisiaj widzi, żeby zdecydować się i pójść do mediacji. Z mojej praktyki sądowej wynika, że to naprawdę działa i to jest rzeczywisty sposób na to, żeby upowszechnić bardziej mediację. Natomiast to wymaga ogromnych szkoleń dla sędziów, wdrożenia tych rozwiązań w praktyce, które zostały wprowadzone do KPC w 2019 roku, a to zostało zaniedbane, proszę Państwa, zupełnie. Nikt nie przeszkolił sędziów z tego nowego modelu. W uzasadnieniu bardzo ładnie zostało to nawet napisane wówczas w tym projekcie. Ja wiem, że ta nowelizacja jest z różnych przyczyn krytykowana, ale można wyłuskać z niej takie fundamenty, które powinniśmy rozwijać. I ja powiem tak, cieszy mnie, że ta mediacja obligatoryjna na koniec w takim choćby kształcie wchodzi od 1 marca, dlatego że być może, chociaż nie życzę tego, żeby to się nie udało. No, kibicuję temu, żeby to się udało i jako prezes, koordynator zrobię wszystko, żeby jak najwięcej jednak sędziowie kierowali do mediacji tych spraw, ale z drugiej strony jestem pełna obaw, że to jednak pokaże, że niewiele to zmieni rzeczywiście w funkcjonowaniu, w przyjmowaniu się mediacji bez tego, o czym powiedziałam wcześniej, bez tego podejścia ze strony sędziów, czyli wykonania tego jednak nakładów pracy w namówienie stron do mediacji, pokazania im, jak ten proces będzie wyglądał tak naprawdę, o ile nie przy wskazaniu im tych możliwych już na ten moment sposobów rozstrzygnięcia tego sporu i zalet, dlaczego rozwiązanie tego konfliktu we własnym zakresie będzie dla nich korzystniejsze i bardziej satysfakcjonujące. Ale to jest wszystko, wymaga ciężkiej pracy. Mam nadzieję, że fundusze norweskie, które aktualnie Ministerstwo Sprawiedliwości będzie wykorzystywać, mogłoby naprawdę podnieść te kompetencje wszystkich nas, sędziów, urzędników w sądach, żeby to się zmieniło. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani sędzio. I teraz w tym kontekście trochę mam pytanie do pani mediator. Pani mediator, ponieważ pani sędzia powiedziała jedno, zarówno ta nowelizacja, jak i poprzednia wymagają od sędziów bardzo dużo pracy. Natomiast ja mam pytanie do pani mediator. Jak z punktu widzenia mediatorów wygląda sytuacja, kiedy strony już teraz, przed wejściem w życie tej nowelizacji, często przychodzą do mediatora tylko dlatego, że sędzia nas skierowała czy skierował i trochę baliśmy się odmówić, żeby to tak głupio przed sędzią nie wyglądało. No i teraz pani mediator, czy te przepisy o
obowiązkowym kierowaniu stron do mediacji przez sąd spowodują, że te strony na spotkaniach będą bardziej otwarte? Czy rzeczywiście to pierwsze spotkanie mediacyjne, które będzie się odbywało, jaka rola jest tam mediatora na tych spotkaniach i czy mediator będzie miał możliwość wtedy, czy będzie łatwiejsze rozwiązanie, żeby te strony do samej mediacji przekonać do takiego rzeczywistego, realnego uczestniczenia w rozmowach? Pani mediator. Dziękuję. My tutaj bardzo często używamy słowa nakłonić, używamy słowa przekonać. Natomiast ja tutaj też, przygotowując się do tego spotkania, mam takie poczucie, że my trochę szukamy problemów zamiast rozwiązań. I trochę jest też tak, że to, co mówi tutaj, co panie mówią, to jest tak zwana motywacja zewnętrzna. I ta motywacja zewnętrzna to jest zawsze taka motywacja, że też trzeba pamiętać o autorytecie sądu. U nas nadal ten autorytet sądu jest bardzo duży. I strony przyjdą na tą mediację, natomiast no faktycznie, mówiąc już bardzo kolokwialnie, one odptaszkują tą obecność na mediacji, no bo to nie jest ich, to jest jednak taka motywacja, która płynie z zewnątrz. I też tutaj, przygotowując się do tego spotkania, sięgnęłam do tego, co jest taką istotą mediacji, co my też jako mediatorzy rozumiemy przez mediację. Ja ostatnio mam przyjemność szkolić sporo osób właśnie i sporo osób interesuje się mediacją, chce być mediatorami, chce wykorzystywać mediację w swojej pracy i nie tylko jako mediację, żeby być mediatorami, ale też w zakresie kompetencji. I ktoś mi kiedyś bardzo ładnie, jeden z uczestników szkolenia powiedział, że my tak na dobrą sprawę zapraszamy ludzi do mediacji, że to jest ich wola, ich chęć, ich gotowość przystąpienia do tej mediacji. I ja sobie tu sięgnęłam po taki element, do którego sięgam w swoich szkoleniach, a mianowicie efekt IKEA. Zapewne Państwo robią zakupy w IKEA i zapewne Państwo kupują meble w IKEA. I ten efekt IKEA został zbadany jako błąd poznawczy w 2011 roku i on mówi o tym, że zrób to sam, czyli to jest satysfakcja z tego, co my robimy sami, czyli tego, do czego doprowadzamy sami, czyli to jest takie poczucie skuteczności, kiedy robimy coś własnymi rękoma. I tutaj dużo bardziej jesteśmy w stanie cenić produkt finalny, który sami zrobiliśmy, ponieważ mamy taką tendencję do przyznawania temu wartości, do poczucia skuteczności. I z moich obserwacji jako mediatora z wieloletnim doświadczeniem widzę duży sens w takim raczej budowaniu świadomości uczestników procesu, budowaniu świadomości pełnomocników, bo przyznam szczerze, sama mam przyjemność szkolić i prowadzić zajęcia na aplikacji i rozmawiam z aplikantami odnośnie ich stosunku do mediacji, chęci korzystania z mediacji, podejścia do mediacji. No i niestety ta mediacja jeszcze cały czas nie jest postrzegana jako siła, tylko jako słabość. I tutaj to jest trochę taka praca u podstaw, czyli współpraca i świadomość i bardzo na przykład zachęcam aplikantów, których mam przyjemność szkolić, do tak zwanego holistycznego podejścia do klienta, czyli żeby patrzeć szerzej. I tutaj w 100% zgadzam się z panią sędzią, że to jest ten proces, który powinien się odbyć, to jest proces dużo szerszy. Bo tutaj też mówimy często o kwestii związanej ze szczęśliwym zakończeniem mediacji. Natomiast to jest kwestia tego, co my rozumiemy przez szczęśliwe zakończenie mediacji. Ja mam też takie poczucie, że trochę to jest tak, że każdy z nas rozumie to inaczej. Inaczej rozumie strona, inaczej rozumie sąd, inaczej rozumie pełnomocnik, inaczej rozumie mediator. I tu też ta kwestia właśnie takiego współpracy i mienia na uwadze dobro uczestnika procesu na pewno byłoby istotne, bo oczywiście to, że my nakłonimy kogoś do mediacji, to oczywiście pewnie wcześniej czy później on przyjdzie. Natomiast pytanie, na ile on weźmie odpowiedzialności, na ile się zaangażuje, na ile jakby świadomie wejdzie w proces, który wcale nie jest procesem łatwym,
bo niektórym się wydaje, że mediacja to jest taka bardzo fajna procedura, posiedzimy, pogadamy, ten mediator coś podpowie, coś powie i wyjdziemy wszyscy zadowoleni. Natomiast jest to proces, który wymaga od mediatora bardzo dużo pracy, bardzo dużo zaangażowania czasowego. I to też myślę, że kwestia profesjonalizacji zawodu mediatora, ale też kwestia budowania świadomości i znowu, ja tutaj też słuchając wystąpień i też wcześniej przygotowując się do naszego wystąpienia, doszłam do wniosku, że my mamy tendencję do wyważania otwartych drzwi, bo nie bez kozery wspomniałam o tej naszej debacie oksfordzkiej z 2013 roku, bo na tej debacie przypomniałam sobie materiały z tej debaty i tam się powtórzyły dokładnie te argumenty, które podajemy teraz, czyli jakby cały czas mówimy o tym samym, tylko pytanie, czy my się do czegoś posuwamy, czy faktycznie, czy coś jest takiego, co możemy zrobić. I no pewnie tutaj też kwestia tego, że to dużo zależy od nas jako od ludzi i tutaj też jakby trudno przekonywać przekonanych, natomiast faktycznie może warto poświęcić czas na tych, którzy nie są przekonani i zacząć mówić językiem korzyści, a nie tylko, że mediacja jest tania i szybka, bo co jest tanie i szybkie, każdy z Państwa może sobie sam dopowiedzieć. Dziękuję serdecznie Pani mediator. Powiedziała Pani o tym holistycznym podejściu do klienta przez pełnomocników i trochę muszę poprosić Panią mecenas o zdanie. Pani mecenas, z punktu widzenia rozmowy z klientem, w szczególności przed wszczęciem postępowania sądowego jako takiego, czy już na tym etapie pełnomocnicy w takim wypadku powinni informować strony o mediacji, to po pierwsze, czy brać pod uwagę koszty mediacji, no bo skoro mediacja ma być obligatoryjna, w jakimkolwiek sensie do tego nie podejdziemy, no to czy od razu powinniśmy te koszty kalkulować? No i też nie ukrywam, że moje pytanie jest w kontekście ewentualnego podniesienia stawek wynagrodzenia mediatorów, które jest już projektowane. Jak do tego podchodzą klienci i czy obligatoryjność mediacji w jakiejkolwiek formie plus podniesienie stawek nie jest tym krokiem w dobrym kierunku? Super pytanie. Powiem tak, ja nawet nie wyobrażam sobie, żeby pełnomocnik nie przedstawił swojemu klientowi możliwości, które wykraczają poza rozwiązanie w postaci sprawy sądowej. Już pomijam fakt, że radcowie prawni mają to w swoim kodeksie etycznym, w związku z tym obowiązek jest, dobrze byłoby go wykonywać. Natomiast proszę Państwa, nasz zawód polega na tym, żeby działać w interesie naszego klienta, żeby mu pokazywać, że niekoniecznie jedyna droga, jedyne drzwi, przez które musi przejść, to jest sprawa sądowa. W związku z tym oczywiście przygotowując się do każdego działania z klientem, informujemy jako pełnomocnicy, przynajmniej ci, których ja znam, o tym, że sprawa sądowa to zdążymy zawsze pójść, tak? Oczywiście tutaj przy zachowaniu odpowiednich regulacji, natomiast spróbujmy inaczej. Szczególnie, ja tu znowu wrócę do działalności gospodarczej. No jeżeli ktoś z kimś współpracuje od wielu lat, to jaki sens iść do sądu? Tam się już na pewno nie będzie rozmawiać. Ponadto przy działalności gospodarczej, która jest z definicji, wydaje mi się, naturalnie przystosowana do rozwiązywania problemów samodzielnie, nie przy wykorzystywaniu tych podmiotów zewnętrznych, tutaj w postaci sądu, no to tutaj w ogóle jest kwestia przywołania tych wszystkich elementów dotychczasowej współpracy. I oczywiście, co tu się już pojawiło, ten język korzyści. Oczywiście w tej wypowiedzi dotyczącej korzyści to nie są tylko kwestie finansowe. Pojawiają się kwestie wizerunku, kwestie możliwości dalszej współpracy albo jakiejś bardziej rozbudowanej współpracy. Więc tutaj generalnie to wszystko należy z klientem omówić, przebadać, przeanalizować, żeby też przygotować właśnie do tej mediacji i żeby nie było tak, że i tak przychodzi ktoś na mediację i mówi, a zobaczymy jak to będzie.
No oczywiście z tego argumentu też można zbudować jakieś porozumienie, natomiast no, z pewnością jest wtedy trudniej, pewne rzeczy nie są przemyślane, nieprzedyskutowane, nieprzeliczone, tak? No bo tutaj trzeba się zastanowić, w jakich widełkach może się klient poruszać. Kwestia wynagrodzenia. Oczywiście też obowiązkiem pełnomocnika jest przygotowanie klienta do tego, ile on będzie musiał zapłacić. Bo to, że klient wie, że będzie musiał zapłacić, to on wie, rzadko wie ile. W związku z tym, jeżeli no pojawi się ta obligatoryjna mediacja, no to będzie to po prostu jeszcze jeden element kosztów, które klient będzie musiał ponieść, o czym należy go oczywiście poinformować przed podjęciem jakichkolwiek kroków. I tak jak wspomniałam, jak ktoś już tu zdecyduje się na postępowanie sądowe, to wie, że musi zapłacić. Czy zmiana stawek wpłynie na niechęć do tego rozwiązania? Raczej nie przewiduję tego, bo to jest też zadanie dla pełnomocników, jak to przedstawią, jak będą o tym rozmawiać. No oczywiście można zniechęcić swojego klienta, tak? No ale po co? Jakby nikt nie ma w tym interesu, żeby klient był niezadowolony z tego, że korzysta z jakiegoś rozwiązania. Więc to takie ludzkie podejście, a z drugiej strony od strony pełnomocników profesjonalnych będzie to element, który będzie po prostu częścią postępowania i będziemy musieli o tym poinformować, czy już teraz oczywiście informujemy naszych klientów o tym, że takie rozwiązanie jest możliwe. Więc ja tu nie spodziewam się jakiegoś oporu ze strony klienta czy klientów, szczególnie, że rzeczywiście te ugody się często pojawiają. W związku z tym klient nie będzie płacił dalej, tak? Tam na etapie ugody kończą się pewne wydatki i klient jest też zadowolony, że rozwiązał swój problem. I tak jak mówię, to nie jest takie podejście punktowe, że ten problem, tak, z zapłatą albo tylko z jakimś tam jednym, tak, wycinkiem problemu. Zazwyczaj staramy się do tego właśnie podchodzić całościowo. Jest problem tu, ok, ktoś jeszcze ma jakieś pomysły na jakieś dodatkowe roszczenie, próbujemy to wszystko złączyć do jednej dyskusji, do jednej mediacji, ewentualnie no tutaj też skupiamy się na możliwości dalszej współpracy. Więc to jest wszystko ze sobą powiązane, ale rzeczywiście wymaga pewnego przygotowania klienta. To się nie dzieje tak po prostu. Trzeba z klientem rozmawiać, przypominać, informować i proponować, a nie nakłaniać. To ja się zgadzam. Dziękuję. Pani mecenas, dopytam o jedną rzecz, ponieważ pani mecenas powiedziała, że wszystkim nam się to opłaca, pójście do mediacji. Ponieważ bardzo często w stronę pełnomocników jest podnoszony zarzut, że pełnomocnicy, co bywa, nie zachęcają stron do udziału w mediacji, ponieważ im osobiście się to nie opłaca. I teraz pani mecenas mam pytanie, czy da się skonstruować tak umowę z klientem, a może w jaki sposób to zrobić, żeby udział w mediacji rzeczywiście opłacał się wszystkim interesariuszom, w tym pełnomocnikom? Trzeba nawet. Tutaj trzeba absolutnie pewne sprawy uregulować z klientem, zanim w ogóle podejdziemy do jakichkolwiek poważniejszych decyzji. I tak, oczywiście są takie sytuacje, kiedy pełnomocnik, no trudno mi ocenić tutaj przyczyny, ale rzeczywiście no nie uregulował pewnych spraw ze swoim klientem, zanim do tej mediacji doszło, no i wtedy jest kłopot. Czy tu już można naliczyć to wynagrodzenie, czy nie. W związku z tym no jest to pewna luka, nad którą pełnomocnicy muszą pracować, muszą o tym pamiętać, że no to też jest element naszego warsztatu. Też oczywiście należy nam się za to wynagrodzenie i też należy o tym, czy to uregulować w swojej umowie. Czy to tutaj moja deklaracja coś zmieni na przyszłość? Mam nadzieję, że tak. Dużo o tym mówimy aplikantom radcowskim, żeby nie zapominali o tym, że oprócz tego, że będą chodzili, tak mówiąc kolokwialnie, z klientem do sądu, to jeszcze też będą przychodzili na posiedzenia mediacyjne. No i dobrze byłoby, żeby sobie właśnie kwestie finansowe uregulowali, bo proszę Państwa, no najlepiej, najszybciej jest się poróżnić o pieniądze, tak? Więc
byłoby śmiesznie, gdyby pełnomocnik tutaj idzie na mediację załatwić problem z pieniędzmi dla klienta, a sam nie ma uregulowanej własnej sytuacji z wynagrodzeniem. Więc, ale to też jest taka praca trochę u podstaw. Rzeczywiście ta mediacja, no, zdarzają się takie przypadki, że nie zafunkcjonowała jeszcze w świadomości niektórych pełnomocników, ale pracujemy nad tym. Tutaj, tak jak mówię, praca u podstaw, czy to na aplikacji, czy też chodzimy już do szkół średnich, tak, mówiąc opowiadając o mediacji, a nawet jest akcja, że do przedszkoli chodzą radcowie prawni, także zaczynamy wcześniej. Pracujemy nad tym i pracuje nad tym też ustawodawca, między innymi w zakresie właśnie zmiany przepisu artykułu 103 i tych teraz już od zmiany tego, kiedyś było, że tydzień na wyrażenie zgody, teraz sprzeciwu. Pani sędzio, czy obecne regulacje artykułu 103 są wystarczające do tego, żeby strony, pełnomocników strony zachęcić do udziału w mediacji, realnie zachęcić? Czy są realnym bodźcem do udziału w mediacji, czy przydałoby się jednak coś więcej? No myślę, że ta zmiana, o której pan profesor Dziurda powiedział, no na pewno jest dobrą zmianą, żeby rzeczywiście nie tylko tymi kosztami związanymi z niewyrażeniem zgody, których nie da się wyliczyć, nie wiem, czy jakieś orzeczenie w ogóle zapadło kiedykolwiek na bazie tego przepisu, który obecnie obowiązuje. On jest martwy i bezzębny, jak to powiedział pan profesor. W związku z tym no, ta zmiana pewnie się przyczyni. Myślę, że na pewno nie będzie szkodliwa. Natomiast też trzeba wykorzystywać wszystkie inne metody. Jeśli mogę, to powiem, co ja mówię. Mówię, panie mecenasie, pani mecenas, przypominam państwu, że państwa kodeks etyki zawodowej obliguje was do tego, tego i tego. Mówię to głosem, wtedy używam dość pryncypialnego, a nawet prawie protekcjonalnego tonu. I to zazwyczaj, proszę państwa, działa, że pełnomocnik wycofuje się delikatnie z tego sprzeciwu wobec namówienia czy powstrzymywania swojego klienta przed zgodą na mediację. Są też inne metody i powiem, one chyba będą bardziej skuteczne, bo jeśli na przykład mamy taką sprawę o mediację roboty budowlanej, jak powiedział tutaj profesor Dziurda, taka zwykła, prosta sprawa z faktury. No otóż nie dlatego nie wydajemy nakazów zapłaty na bazie takich faktur, że jakoś nie lubimy, jesteśmy niechętni, tylko proszę państwa, to są takie faktury, z których dokładnie wiemy, że proces na bazie takiej niby prostej faktury przerodzi nam się w gigantyczny proces, dlatego że pozew jest napisany, reszta ceny z tytułu budowy takiej i takiej. Tak, i tam jest 350 000. I potem jak dochodzi do procesu już sprzeciwu, to się okazuje, że w ogóle nie wiadomo o co chodzi, za jakie prace, za jaką cenę, jaka umowa i dopiero wtedy się zaczyna dziać. Ale wówczas, proszę państwa, do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że na przykład takim bardzo dobrym instrumentem, żeby pełnomocnicy zechcieli namówić strony, to ja im uzmysłam, nie proszę państwa, panie mecenasie, to nie ja się urobię w tej sprawie, może też, ale pan na pewno również. Proszę mi takie i fakty dokładnie wskazać, bo nie będziemy słuchać świadków do poszukiwania twierdzeń, których pan nie zgłosił. Kiedy uświadomimy pełnomocnikom, żeby wykonali swoje obowiązki procesowe, które wynikają dzisiaj z przepisów prawa, to się okazuje, że może faktycznie lepiej, niech ten klient idzie do mediacji, bo może ja więcej zarobię, ale takim kosztem, że o których mi się nawet nie śniło. I są takie instrumenty i ja uważam, że to właśnie najlepiej działa, a czasem też mówię, pan mecenasie, pan nie wie, proszę się ustosunkować do faktów. No nie wiem. To w tej rozprawie zapraszam prezesa zarządu i mówię, panie prezesie, będzie pan tu siedział na każdej rozprawie. Ja rozumiem, państwo lubicie się procesować, ja też, to jest mój zawód, bardzo go lubię. Będziemy tu siedzieć razem przez kilka następnych lat. Bardzo miło mi z państwem się spotykać. Dziękuję pani sędzio. Szanowne panie, w kontekście artykułu 103, ponieważ tam będziemy mieli nieuzasadnioną odmowę, co to oznacza nieuzasadnioną? Jakby rozumiem, że jest nam trudno prognozować, jaka będzie orzecznictwo w tym zakresie. Natomiast może pani sędzio, od pani sędzi zacznę.
Jeżeli dałaby Pani sędzie takie wytyczne, w jaki sposób czytać ten artykuł 103 i co to znaczy nieuzasadniona odmowa, kiedy powinno się nakładać tę sankcję? Proszę Państwa, to jest tak generalna klauzula, że z niej naprawdę trudno będzie korzystać. I zakładam, że jeżeli któryś z sędziów rzeczywiście skorzysta, to w przypadku jednak, gdy ta odmowa będzie oczywista, tak? Oczywista bezzasadność. W związku z czym efekt będzie dokładnie taki sam, jak jest chyba dzisiaj. Ja też tak patrzę trochę na ten przepis jako sędzia pierwszoinstancyjny i drugoinstancyjny, rozmyślając na przykład, no, jeśli druga strona złoży zażalenie na takie orzeczenie, wskazując różne argumenty, dlaczego nie skorzystała z tej propozycji mediacji. Także no powiem tak, zmiana tego przepisu nie jest zbyt szkodliwa, ale dlatego mówiłam Państwu o tych wszystkich innych instrumentach, bo uważam, że to one są właśnie, tu leży bardzo duży potencjał, a nie w korzystaniu z tego instrumentu z artykułu 103, który bardzo rzadko może być zastosowany. Chociaż dobrze, że będzie ten przepis, bo zawsze można pouczyć, panie mecenasie, proszę rozważyć, że wtedy czy do strony, jeżeli Państwo się nie zgodzą, że tutaj Państwo możecie stracić na tych kosztach. Więc jako takie coś, co wisi nad nami, nad stronami, jest dobre. Natomiast czy to rzeczywiście powszechność stosowania tego przepisu będzie miała miejsce, nie jestem co do tego przekonana. Pani mecenas. Ja mam nadzieję, że nie będzie takiej powszechności oczywiście, tu w imieniu moich klientów. Natomiast no generalnie te drugie strony, które, no tu już wspomniałam o tym, tak, że moi klienci często chcą, a druga strona nie bardzo i tutaj jest i kłopot, ale już się zgodzili, a potem się wycofują. Natomiast nawet w takich sytuacjach ja chyba byłabym tu ostrożna z nakładaniem jakichkolwiek kar. No mimo wszystko mamy się porozumieć w tej mediacji, więc tutaj no i nawet tak jak mówię, jak nie dojdzie do ugody, to dalej podmioty, ja ciągle wracam do przedsiębiorców, tak? Oni dalej zostają na tym samym rynku. I gdzieś ta zadra chociażby w postaci takiej, no to nie będzie wina drugiej strony, tak? Ale no gdzieś tam się może, że tak powiem, utrwalić. Więc ja bym tu ostrożnie, nigdy jeszcze się nie spotkałam z zastosowaniem w mojej praktyce i mam nadzieję, że tak zostanie, więc. Pani mecenas, tylko to pani mecenas, ja zapytam jeszcze o jedną rzecz. O to uzasadnienie do projektu ustawy w zakresie tego już sprzeciwu skierowania stron do mediacji w pierwszym piśmie procesowym. Czy rzeczywiście wśród pełnomocników obecnie jest widoczna tendencja, że będziemy wprowadzać tę dodatkową klauzulkę, dodatkowe zdanie w każdym piśmie procesowym, wyrażam sprzeciw przeciwko skierowaniu stron do mediacji? Czy już takie głosy słychać? Czy to jest dobra praktyka, niedobra praktyka? Ja wrócę do tego, czym my się zajmujemy jako pełnomocnicy. Mamy działać w imieniu oczywiście i na rzecz i w interesie naszych klientów. W związku z tym no, takie działania już na samym początku, odbieranie szansy na rozmowę, porozumienie, zawarcie ugody, tak, no bo wszyscy tutaj wiążą tą mediację jednak z oczekiwaniem ugody, no nie jest w interesie naszego klienta. Oczywiście nasi klienci decydują o pewnych elementach, w związku z tym, no jak klient powie zdecydowanie nie, a pełnomocnik nie będzie umiał mu pokazać tych korzyści, które są związane, no to pewnie się skończy tutaj właśnie pisaniem i tak już wzorami różnych klauzul, które będą wymieniane między pełnomocnikami. Natomiast czy ja się spodziewam jakiegoś lawinowego korzystania? Nie. Dlatego, że jeszcze raz powtórzę, my mamy działać w interesie naszych klientów. Odbieranie im pewnych możliwości już na początku, nie zostawianie sobie tej furtki, tego planu B, no trudno mi tutaj pogodzić się z działaniem w interesie klienta. Aczkolwiek oczywiście będą takie przypadki, to tutaj nie ma, wydaje mi się, że nie możemy tego absolutnie wykluczyć, ale nie spodziewałabym się, że to taka lawina będzie, każdy teraz będzie z tego rozwiązania korzystał, no, z uwagi na specyfikę naszego zawodu. To zapytam Panie, czy
Pani opinię oczywiście, kieruję swoje pytanie również do pani mediator. Wyrażenie sprzeciwu skierowania stron do mediacji w pierwszym piśmie procesowym w ogóle jest skuteczne. Papier jest cierpliwy, wszystko przyjmie. W pozwie można napisać nawet wniosek o uzasadnienie, w apelację od razu napisać, wszystko można, prawda? No ja ich nawet nie rozpoznaję, tych jakby były. Także widzę, że tam jest taki sprzeciw się pojawia, ale zupełnie traktuję, że jako nieistniejące, tak jak wniosek dowodowy bez tezy czy bez sprecyzowania go. Wydaje mi się, że to już dzisiaj też to jest, proszę Państwa. W związku z tym naprawdę no można to pisać, ale z mojej praktyki wynika, że bardzo często, nawet jeżeli to jest, przychodzi strona, przychodzi pełnomocnik, na rozprawie rozważamy podstawy prawne, faktyczne sporu i okazuje się, że nagle perspektywa się zmienia, bo jednak sąd zobaczył to drugie dno i już nie ma z czym walczyć, idziemy do mediacji, bo warto. Ja bym jeszcze chciała do jednego elementu wrócić, o którym mówiła pani mediator, co do tego poczucia jego wewnętrznego, świadomości tego, że ta mediacja narzucona przez sąd to jest takim jakby trochę zewnętrznym czynnikiem, który nie zawsze determinuje tą chęć rzeczywiście zawarcia ugody. Czy w tym zakresie jeszcze możemy porozmawiać, pani moderator? Proszę Państwa, powiedziałam o tym, że my jako społeczeństwo jesteśmy tacy trochę przeciw, prawda, różnym przymusom. Ale tu muszę powiedzieć, że to różnie bywa, bo też mamy taką naturę zawziętości pewnej, prawda? I jeżeli już idziemy do sądu i składamy pozew, to znaczy, że ja z tym drugą stroną nie będę rozmawiać. Teraz już przez sąd będziemy rozmawiać, przez pełnomocników, koniec. I proszę Państwa, i teraz jakby odnosząc się do tego, co mówi pani mediator, absolutnie to jest bardzo duża wartość, ta świadomość, ale czasami jest potrzeba tego czynnika zewnętrznego, który za nas podejmie tę decyzję, no dobrze, skoro muszę, no to już pójdę do tej mediacji. Ale żeby nie było, że to ja pierwszy chcę wyciągać rękę do tej drugiej stronie, no bo tutaj mój honor, godność na to mi absolutnie nie pozwala. I ja spotkałam się z sytuacjami, gdy skierowałam do mediacji, potem się dowiaduję, no w sprawie absolutnie niemediowalnej, proszę Państwa, koleżanki mówiły, no ty zwariowałaś, taką sprawę skierowałaś do mediacji. Ja mówię, no zobaczymy. I okazuje się, że przychodzą pełnomocnicy strony i same są zaskoczone, jak to się w ogóle wydarzyło. No, poszliśmy, no rzeczywiście, bo nam głupio było przed panią sędzią nie pójść. I sami jesteśmy zdziwieni, widzę po nich i zadowoleni, byli tacy uradowani, ale też zaskoczeni, że rzeczywiście to się udało i jest ta możliwość. Także ten czynnik zewnętrzny też on może pomóc, a nie przeciwdziałać temu. Ja tutaj może się odniosę, że absolutnie jakby nie chciałam powiedzieć, że przeciwdziała, bo faktycznie są takie sytuacje, kiedy czasami dobrze jest strony popchnąć. Natomiast myślę, że to i oczywiście to jest znowu ta kwestia świadomości, bo no nie ma tej świadomości mediacji, a mimo wszystko powiem Państwu, że tak jak się szuka tej wiedzy o mediacji, jak się zagląda do informacji o mediacji, no to też różna jest ten poziom wiedzy, różna jest ta informacja. Ten, kto chce znaleźć, zawsze znajdzie. Natomiast no, internet jest przepastną skarbnicą wiedzy, nie zawsze dobrą. No i niestety te mity, które narosły wokół mediacji, też bardzo często tej mediacji szkodzą. I powiem Państwu, ja na przykład bardzo dużo obserwuję takich sytuacji, kiedy zachęca się do mediacji, mówiąc idźcie do mediacji, to się pogodzicie, idźcie do mediacji, to się pojednacie. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że ludzie nie zawsze chcą się godzić i jednać, że jednak ta mediacja też służy temu, żeby, tak jak tutaj panie mówią, pewien problem rozwiązać, czyli go zakończyć i pójść w swoją stronę, czyli zamknąć spór długotrwały, zamknąć spór właśnie, tutaj jak mówi pani mecenas, gospodarczy, który gdzieś nas obciąża, który nie pozwala pójść do przodu, nie pozwala rozwijać działalności i wtedy też ta mediacja ma bardzo dużą szansę i możliwość zaistnienia, bo po prostu kończymy pewne sprawy
zamykamy. I oczywiście ja zawsze mówię, że najlepszym efektem mediacji jest współpraca, natomiast czasami ten kompromis też nie jest zły. Więc ja bardziej patrzę na to z tej perspektywy niż z perspektywy tutaj zniechęcania. Dziękuję serdecznie pani mediator, ale proszę się nie wyłączać, bo w takim kontekście tego, co pani powiedziałyście teraz, powiedziała pani sędzia, że czasami jest tak, że sąd kieruje sprawę do mediacji taką niemediowalną, taką potencjalnie nie do zawarcia ugody. I teraz pani mediator, jeżeli mogłabym uprzejmie panią prosić o pani opinię na temat tego, jaka kategoria spraw była przez ustawodawcę wybrana do tej pierwszej pilotażowej, tak to nazwijmy, obligatoryjności kierowania stron do mediacji. Czy te sprawy, które są wybrane przez ustawodawcę, czyli te sprawy kategoria budowlana, powiedzmy szeroko, są tą kategorią najlepszą i gdzie jeszcze pani mediator widziałaby ten ewentualnie potencjał mediacyjny? Ja akurat, czy jest najlepszy? Powiem szczerze, pewnie jest dobrym kierunkiem, tylko pewnie ustawodawca, kierując się tym, miał coś na myśli. Natomiast ja sobie tutaj też przywołałam parę cytatów z badań, które kiedyś dawno temu robiłam z koleżanką z Politechniki Gdańskiej odnośnie właśnie nastawienia przedsiębiorców do mediacji. No i tutaj jeden z przedsiębiorców mówi właśnie, mieliśmy bardzo dużo dowodów na to, że racja jest po naszej stronie. Ja też swego czasu, też jako mediator naszego Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji i też współpracując z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, zawsze starałam się tutaj zachęcać przedsiębiorców do korzystania z mediacji, do korzystania z mediacji, do udziału w mediacji. Też brałam udział w różnego rodzaju spotkaniach, też nasza Izba organizuje bardzo dużo spotkań tutaj w naszych inkubatorach przedsiębiorczości. No i właśnie, czy jest szał? No niestety szału nie ma. Nie ma aż tak dużo przedsiębiorców, którzy by chcieli dowiedzieć się, czym jest ta mediacja. Ja jestem zwolennikiem powiedzenia kropla drąży kamień nie siłą, lecz częstotliwością spadania, w związku z czym bardzo tutaj ta promocja jest istotna, natomiast teraz widzę zupełnie inny obszar, w którym mediacja się rozwija i jest to obszar związany z mediacjami w organizacji. I faktycznie tutaj zdarzyła się rzecz w ogóle niespotykana i powiem Państwu, że tutaj wcale nie trzeba było mediacji obligatoryjnej. Tutaj wydarzyło się coś takiego, co spowodowało, że organizacje, firmy zaczęły dostrzegać bardzo duży sens korzystania z mediacji, zanim pracownik pójdzie z pozwem do sądu. I faktycznie coraz więcej organizacji, coraz więcej firm szkoli swoje działy HR-u, coraz więcej firm wdraża narzędzia mediacyjne właśnie po to, żeby interweniować już u zarania konfliktu, żeby już stosować tą prewencję i żeby tutaj być czujnym, kiedy taki konflikt się pojawi. Być może jest to efekt zmian, jakie są planowane na przyszły rok w związku z prawem pracy i z mobbingiem. Natomiast jest to bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ faktycznie mam coraz więcej zapytań i coraz więcej organizacji chce się szkolić, coraz więcej instytucji chce przeszkalać swoich pracowników i chce korzystać z tej mediacji, więc tutaj widzę, nie trzeba tutaj obligatoryjności, tutaj dostrzeżono sens tej procedury, natomiast na pewno są takie obszary, które gdzie można byłoby dawać przestrzeń do mediacji, przy czym znowu tu, bo domyślam się, że pani mecenas mówi o mediacjach rodzinnych, karnych, mamy całe spektrum mediacji, więc możemy wykorzystywać mediację i możemy korzystać z mediacji we wszelkich obszarach i myślę, że w kwestii obligatoryjności pomysłowość nasza może nie mieć granic, natomiast myślę, że raczej bym tutaj też patrzyła na sens
kierowania i potrzebę uczestników i taką uważność doboru sporu ze względu też na uczestników i na strony, bo ja jeszcze wrócę do tego, co panie mówiły odnośnie artykułu 103 i tutaj też jakby ja tutaj też wychodzę, jakby też patrzę na to z perspektywy takiej, że Polak potrafi i faktycznie często jest tak, że my mamy taką tendencję do ułatwienia sobie życia i mamy taką tendencję do unikania pewnych konsekwencji i faktycznie tutaj unikanie, wymiksowywanie się, mówienie, że nie chcemy, wynika znowu z tego, o czym mówiłam na początku, czyli z braku świadomości mediacji, bo często też jest tak, że właśnie te mity gdzieś na tej mediacji narosły, powoduje to, że raczej tej mediacji nie chcemy, no bo skoro możemy coś zrobić w sądzie, skoro ktoś może za nas coś zadecydować, skoro możemy przerzucić odpowiedzialność na kogoś, skoro my mamy rację, a niekoniecznie widzimy sens w szukaniu relacji, no to tutaj faktycznie jest duża przestrzeń do działania. Dziękuję serdecznie pani mediator, ponieważ czas jest nieubłagany i panel dobiega końca. A na koniec nie ukrywam, że bardzo chciałabym usłyszeć takie podsumowanie z pań ust w zakresie tego, jakie są wnioski dla ustawodawcy w zakresie obligatoryjności mediacji. Iść krok dalej, czy się wstrzymać, czy to, co mamy, jest wystarczające? Pani mecenas. Ja myślę, że to jest dobry początek. To, co nas tutaj, co się rozpocznie 1 marca. Natomiast potraktowałabym to jako pierwszy krok. Mały pierwszy krok i poszłabym dalej. Ja już tutaj wspominałam przedsiębiorcy, że to jest naturalne środowisko do rozmawiania, mediowania. Absolutnie tak. Bym tutaj poszerzyła rodzaj spraw, które powinny trafiać do obligatoryjnej mediacji. Ale tutaj mając na względzie właśnie to, jak my jesteśmy skonstruowani, im bardziej ktoś naciska, tym bardziej my się opieramy, to może rzeczywiście podzieliłabym to na jakieś etapy, nie wszystko naraz, czyli po tej jednym rodzaju, tak, umów budowlanych nie zaraz wszystko naraz, tylko może rzeczywiście jakiś kolejny wycinek i tak dalej, i tak dalej. Tu też wspomnę o przestrzeni takim jak postępowanie administracyjne. Tam też można byłoby pomyśleć o jakichś elementach obligatoryjnej mediacji, bo już kilka lat ją dobrych mamy w KPA. No i jest jak jest, tak? Nie wiem, czy nawet możemy mówić w ogóle o jakichś statystykach. W związku z tym, no to nie jest tylko, że przedsiębiorcy, chociaż tam przy administracyjnym też się pewnie jacyś pojawią, ale to też jest przestrzeń, na którą wydaje mi się można byłoby się pochylić w najbliższym czasie. Dziękuję. Pani sędzio. Proszę Państwa, Włosi zaczęli od razu w 2010 roku bodajże, nie wiem czy to było dzisiaj, bo nie byłam od początku, jak mediacja obligatoryjna weszła, prawnicy włoscy ogłosili strajk. Myślę, że dobrze, jeżeli będziemy to właśnie takimi krokami wprowadzać, żeby tego rodzaju barier bo to zatrzyma, prawda? To zatrzyma. Jeżeli będzie taki ogromny opór się pojawi, niepotrzebny, idźmy tą drogą, którą idziemy. Ja uważam, że ten 1 marca tylko w sprawach umowy o roboty budowlane, ale znowu to jest taki impuls, który wymaga od nas wszystkich, koordynatorów, sędziów, ministerstwa, wszystkich osób, które są za mediatorów, ośrodków mediacyjnych, zaangażowania w promowanie tej mediacji. Jeśli można w sprawach umowy roboty budowlane kierować do mediacji, to kierujmy też w innych sprawach. Ja osobiście kieruję w sprawach na przykład również takich, które w ogóle się do mediacji nie nadają, typu na przykład zaskarżane uchwały walnych zgromadzeń spółek. Nie można się, rozwodu też nie można przed mediatorem póki co uzyskać, tam też nie można, ale przecież jest konflikt między wspólnikami, jest konflikt korporacyjny, czasem szantaż korporacyjny i zamiast 5 spraw tej samej firmy mieć co chwilę, bo każda uchwała skarżona, niech usiądą i próbują rozwiązać ten problem. Także tu naprawdę nie ma spraw, które się nie nadają do mediacji. Dziękuję bardzo.
To w takim razie na koniec jeszcze pani mediator, co pani mediator na ten temat sądzi? Ja myślę, że nie powinniśmy wyważać otwartych drzwi. Myślę, że mamy bardzo dużo narzędzi do tego, żeby profesjonalizować zawód mediatora i żeby tworzyć świadomość wokół mediacji. Myślę, że jeżeli skupimy się na ustawach, które się ostatnio pojawiły, na tym, że środowisko mediatorów wystąpiło tutaj zespół z propozycjami i że faktycznie ma gotowość do działania i że mamy bardzo duży potencjał związany z mediacją i że mamy bardzo dobrych mediatorów, tylko warto zadbać o nich w kwestii właśnie szkoleń, w kwestii jakości ich pracy, w kwestii zadbania o ich wynagrodzenie, które no do dzisiaj jeszcze jest takie, jakie jest, a jest to bardzo trudny zawód i jest to bardzo ciężka praca, jeżeli chodzi o pracę mediatora, to wydaje mi się, że też jakby tworząc takie sieciowanie i budując współpracę pomiędzy wszystkimi organami, które wspierają strony, niczego więcej nam nie potrzeba i ta mediacja faktycznie pójdzie do przodu i to, co kiedyś ktoś mi powiedział bardzo ładnie, może to, że mediacja ma przyszłość, tylko trzeba dożyć i faktycznie trzymam kciuki, żeby to się wydarzyło. Natomiast myślę, że my trochę jesteśmy bardzo niecierpliwi i porzucamy to, co już kiedyś, to co już robimy, nie koncentrujemy się na tym, więc myślę, że warto dokończyć to, co zaczęliśmy i rozwiązania same się pojawią. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. 20 lat działania na rzecz mediacji niektórych osób, które tutaj są z nami, pokazuje, że ta gotowość i ta cierpliwość jeszcze jest w nas. Może rzeczywiście zróbmy krok bardziej odważny w kierunku popularyzacji mediacji i może ta obligatoryjność będzie takim krokiem. Ja serdecznie dziękuję paniom, dziękuję pani mediator również. Oddam teraz głos panu profesorowi Bogusławowi Lackorońskiemu, który podsumuje konferencję. Dziękuję państwu serdecznie. Bardzo dziękuję. Ja zastępuję profesora Macieja Domańskiego, który jest na spotkaniu ministerialnym poza Warszawą. Z tego powodu nie mógł być obecny w czasie dzisiejszej konferencji. Przede wszystkim chciałem podziękować bardzo serdecznie pani dr Annie Bicz-Kordonec za moderowanie 2 paneli. Chciałem podziękować naszym dostojnym prelegentkom i prelegentom za wspaniałe wystąpienia i bardzo interesującą dyskusję. I warto jednak wskazać na to, że z tych wszystkich głosów wynika to, że obligatoryjność mediacji jest na pewno szansą, ale i wyzwaniem. To, że szkoła jest obligatoryjna, nie oznacza, że każda jest świetna, tak? I to od nas dużo zależy i od wielu innych czynników, nie tylko od obligatoryjności, czy ta mediacja będzie efektywnym instrumentem rozstrzygania sporów, czy też nie. Te inne czynniki to są zachęty finansowe, to są zachęty organizacyjne, to jest kwestia zaangażowania pełnomocników, stron, ale nie możemy mieć pretensji do stron, jeżeli one nie dostrzegają korzyści mediacji, gdy my ich sami szczerze nie potrafimy przedstawić, bo ich po prostu nie ma. To jest kwestia regulacji kosztów postępowania, to jest kwestia regulacji właśnie relacji pomiędzy może wynagrodzeniami pełnomocników, a wynagrodzeniami mediatorów. Także tu jest bardzo wiele czynników, które wymagają uwagi i sama obligatoryjność nie spowoduje nagle, że mediacja stanie się magicznym instrumentem rozstrzygania sporów. Nie możemy podchodzić do tego jako do instrumentu magicznego, tak, rozwiązywania sporów, tylko musimy pamiętać o tym, że to wszystko będzie jeszcze wymagało od nas wszystkich, pełnomocników, stron, sędziów również, bardzo wiele pracy. I teraz warto się zastanowić nad tym, dlaczego z perspektywy czasem sądów jest problemem kierowanie spraw do mediacji. Bo to nie jest tak, że wśród sędziów to jest popularna postawa, że się kieruje sprawy do mediacji. Trzeba się zastanowić, czy to może wpływa na ocenę sędziowską, na kwestię awansu, może na to, jak to w statystykach sędziowskich wygląda to skierowanie sprawy do mediacji. Czasami bardzo drobne rzeczy, takie właśnie z zakresu nawet nie regulacji ustawowej, tylko regulacji podustawowej ma bardzo duże znaczenie. I wreszcie, proszę państwa, chciałbym zwrócić uwagę na to, że
to kierowanie stron do mediacji to jest taka sytuacja jak małżeństwo aranżowane. To znaczy mamy strony w konflikcie i nagle one mają usiąść i zacząć ze sobą rozmawiać. To jest trudna dla nich sytuacja. To wymaga właśnie od państwa mediatorów bardzo dużego zaangażowania, dużej pracy i bardzo profesjonalnego przygotowania. I mam nadzieję, że te wszystkie zmiany, które przed nami są, spowodują, że ten proces mediacji spowoduje, że będziemy właśnie mieli mniej spraw w sądzie, więcej ugód i mniej konfliktów. Bardzo serdecznie też dziękuję wszystkim naszym uczestnikom obecnym zdalnie, Państwu za przybycie i za udział w tej konferencji, którą mam przyjemność i zaszczyt zamknąć. Dziękuję bardzo.